Lyman Frank Baum. Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Ogrodu. Czyta Marta Kujach. Huragan. Dorota mieszkała w Kansas, w samym środku wielkich prerii, razem z wujem, który się nazywał Henryk i był rolnikiem, i ciotką, która miała na imię Emilia i była żoną wuja Henryka. Dom mieli nieduży, ponieważ materiały na budowę trzeba było sprowadzać z bardzo daleka. 4 ściany, podłoga i dach tworzyły tylko jedną izbę, a w tej izbie znajdowały się zardzewiały piec kuchenny, kredens, stół, 3, a może 4 krzesła i łóżka. Wuj Henryk i ciotka Emilia mieli wielkie łoże w jednym kącie izby, a Dorota miała łóżeczko w drugim kącie. W domku nie było strychu ani nawet piwnicy, tylko niewielki dół wykopany w ziemi pod podłogą, który nazywano wichrową piwnicą, ponieważ rodzina ukrywała się tam podczas straszliwych huraganów niszczących wszystko wokoło. Do tej ciemnej jamy w ziemi schodziło się po drabinie przez klapę w podłodze. Kiedy Dorota wychodziła przed dom, widziała przed sobą tylko wielkie prerie, otaczające ją ze wszystkich stron. Ani drzewa, ani domy nie mąciły jednostajnej płaszczyzny, graniczącej z dalekim niebem. Słońce spaliło ziemię na szarą skorupę, porytą rozpadlinami. Nawet trawa nie była zielona, bo słońce wysuszyło długie źdźbła i wszędzie panowała monotonna, szara barwa. Ściany domu były niegdyś kolorowe, ale słońce złuszczyło farbę, a deszcz ją spłukał. Więc teraz i on był tak samo nudno szary, jak wszystko dookoła. Gdy ciotka Emilia przyjechała tutaj, była młodą, ładną kobietą. Jej oczy były niegdyś błyszczące, ale słońce i wicher zabrały ich blask i zostawiły szarość. Jej policzki i wargi były niegdyś czerwone, ale teraz pobladły, bo słońce i wicher zabrały ich czerwień. Ciotka Emilia była chuda, mizerna i nigdy się nie uśmiechała. Kiedy Dorota po stracie rodziców zamieszkała u niej, śmiech dziecka tak zdumiewał ciotkę Emilię, że z okrzykiem przyciskała rękę do serca, słysząc wesoły głosik Doroty. I ciągle jeszcze ją dziwiło, że dziewczynka znajduje jakieś powody do śmiechu. Wuj Henryk nigdy się nie śmiał. Pracował ciężko od rana do wieczora i nie wiedział, co znaczy radość. Wuj Henryk był także cały szary, począwszy od siwej długiej brody, aż do butów pokrytych pyłem. Wygląd miał surowy i uroczysty, a odzywał się rzadko. Jedynie Toto rozweselał Dorotę, ratując ją dzięki temu od szarzenia i upodobnienia się w ten sposób do tego, co ją otaczało. Toto nie był szary. Był to czarny piesek o długiej, jedwabistej sierści i czarnych oczkach, które mrugały wesoło po obu stronach malutkiego, śmiesznego noska. Toto dokazywał przez cały dzień, a Dorota bawiła się razem z nim i kochała go bardzo. Dzisiaj jednak nie można się było bawić. Wuj Henryk siedział na progu chaty i wpatrywał się z niepokojem w niebo, jeszcze bardziej szare niż zwykle. Dorota stała w drzwiach z Totem na ręku i też patrzyła w niebo. Ciotka Emilia zmywała naczynia. Z daleka, z północy, nadleciał głuchy jęk wichury. Wuj Henryk i Dorota ujrzeli, jak długie źdźbła trawy pochyliły się nisko przed nadciągającą burzą. Znowu w powietrzu rozległ się ostry świst, tym razem z południa, a kiedy spojrzeli w tamtą stronę, tam również zobaczyli falowanie traw. Nagle wuj Henryk zerwał się. Huragan się zbliża! Krzyknął do żony. Trzeba się zająć bydłem! I pobiegł w kierunku stajni i obory. Ciotka Emilia rzuciła robotę i pośpieszyła do drzwi. W okamgnieniu zorientowała się, że niebezpieczeństwo jest tuż. Prędko, Doroto! Krzyknęła. Uciekaj do piwnicy! Toto wyrwał się z ramion Doroty i ukrył się pod łóżkiem,
a dziewczynka usiłowała wyciągnąć go stamtąd. Ciotka Emilia, przerażona, podniosła klapę w podłodze i zaczęła po drabinie schodzić w głąb piwnicy. Dorota schwytała wreszcie psa i chciała zejść za ciotką. Gdy przebiegła już połowę izby, wicher zawył straszliwie, dom zadrżał w posadach i Dorota, straciwszy równowagę, upadła na podłogę. Wtedy stała się rzecz dziwna. Dom zakręcił się w koło 2, a może 3 razy i uniósł się powoli w powietrze. Dorocie zdawało się, że leci balonem. Północne i południowe wichry spotkały się w miejscu, gdzie stał dom i oto znalazł się on w samym środku huraganu. Wewnątrz huraganu było właściwie spokojnie, ale potężna siła wichru, cisnąca dom ze wszystkich stron, unosiła go ciągle w górę, aż na sam szczyt trąby powietrznej. Zawisł w powietrzu, a wiatry niosły go coraz dalej i dalej, lekko jak piórko. Było bardzo ciemno. Wiatr wył wokół niej straszliwie, ale pomimo lęku ten sposób podróżowania podobał się Dorocie. Gdy minęły pierwsze wstrząsy, gdy dom przestał huśtać się gwałtownie na wszystkie strony, miała przyjemne wrażenie, że ktoś kołysza ją łagodnie jak dziecko w kołysce. Toto wcale nie był zachwycony. Biegał po pokoju i głośno szczekał. Dorota natomiast siedziała spokojnie na podłodze, oczekując, co będzie dalej. W pewnej chwili Toto podszedł zbyt blisko do podniesionej klapy w podłodze i wpadł w dziurę. W pierwszej chwili Dorota przeraziła się, że już po nim, gdy nagle zobaczyła długie ucho sterczące w otworze. To pęd wichru, wyjącego z ogromną siłą, przycisnął Tota do podłogi z drugiej strony i nie pozwolił mu spaść na ziemię. Dorota przyczołgała się do otworu, schwyciła Tota za ucho i wciągnęła go do izby, a potem zamknęła klapę, żeby nic podobnego więcej się nie zdarzyło. Mijała godzina za godziną i powoli Dorota przestawała się lękać. Czuła się tylko strasznie samotna. Wiatr wył tak głośno, że wydawało się jej, jakby ogłuchła. Z początku zastanawiała się, czy też rozbiłaby się na kawałki, gdyby dom runął na ziemię. Ale kiedy czas mijał i nic strasznego się nie działo, przestała się martwić i postanowiła spokojnie czekać, co przyniesie przyszłość. Wreszcie, pełzając po chwiejącej się podłodze, doczołgała się do swego łóżeczka i położyła się. Toto ułożył się obok niej. Pomimo kołysania się w domu i wycia wichru, Dorota zamknęła oczy i zasnęła głębokim snem. Narada z Munchkinami. Obudził ją wstrząs tak gwałtowny, że gdyby Dorota nie leżała na miękkim łóżku, mogłaby się potłuc. Łapiąc z trudem oddech, zastanawiała się, co też się stało. Toto dotknął zimnym noskiem jej twarzy i westchnął smutno. Dorota usiadła i zauważyła, że dom stoi nieruchomo. Nie było też już ciemno. Słońce zaglądało do okna, zalewając swym blaskiem izdebkę. Wyskoczyła z łóżka, wraz z Totem pobiegła do drzwi i otworzyła je na oścież. Gdy spojrzała przed siebie, krzyknęła ze zdumienia. Przed jej oczami roztoczył się cudowny widok. Huragan zaniósł dom, bardzo delikatnie jak na huragan, w sam środek najcudowniejszej pod słońcem krainy. Wokoło rozciągały się prześliczne zielone trawniki, obramowane pięknymi starymi drzewami, których gałęzie uginały się pod ciężarem wspaniałych, soczystych owoców. Klomby niezwykłych kwiatów mieniły się wszystkimi barwami, a przepysznie upierzone ptaki śpiewały wśród drzew i krzewów, trzepocząc skrzydłami. Niedaleko biło małe źródełko, iskrzące się wśród zielonych brzegów i szepczące coś głosem pełnym słodyczy do małej dziewczynki, która mieszkała tak długo wśród wyschłych, szarych prerii. Gdy Dorota stała tak, wpatrując się z zachwytem w nieznany, a piękny krajobraz,
zauważyła, że podąża ku niej gromadka najdziwniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek w życiu widziała. Nie byli tak wysocy jak dorośli, których znała, nawet jej nie przewyższali wzrostem, chociaż wyglądali na starszych od niej. Kiedy podeszli bliżej, dziewczynka stwierdziła, że są to 3 mężczyźni i 1 kobieta. Wszyscy bardzo dziwacznie ubrani. Nosili okrągłe kapelusze, które sterczały co najmniej na wysokość stopy nad ich głowami, ozdobione małymi dzwoneczkami wokół ronda, dźwięczącymi słodko przy każdym poruszeniu. Kapelusze mężczyzn były niebieskie, a kapelusz kobiety biały. Biała także była jej szata, spływająca faliście z ramion, w której fałdach migotały małe gwiazdki, błyszczące w słońcu jak brylanty. Ubrania mężczyzn były niebieskie, w tym samym odcieniu co kapelusze, i nawet szpice starannie oczyszczonych butów miały głęboki ton błękitu. Mężczyźni, jak sądziła Dorota, byli chyba w wieku wuja Henryka, bo 2 z nich nosiło brody. Ale mała kobieta była bez wątpienia starsza. Twarz miała porytą zmarszczkami, włosy prawie zupełnie siwe i poruszała się z trudem. Gdy ludzie ci zbliżyli się do domku, w którego drzwiach stała Dorota, mężczyźni zatrzymali się i zaczęli coś szeptać między sobą, jak gdyby obawiali się iść dalej. Ale maleńka staruszka podeszła do dziewczynki, skłoniła się nisko i powiedziała miłym głosem: Bądź pozdrowiona, szlachetna czarodziejko, w krainie Munchkinów. Jesteśmy ci niewymownie wdzięczni za uśmiercenie złej czarownicy ze wschodu i za to, że uwolniłaś nasz lud od długoletniej niewoli. Dorota ze zdumieniem wysłuchała tego przemówienia. Co właściwie staruszka miała na myśli, nazywając ją czarodziejką i mówiąc o zabiciu złej czarownicy ze wschodu? Dorota była małą, zwykłą dziewczynką, którą huragan zaniósł wiele mil od domu i nigdy w życiu nikogo nie zabiła. Ale staruszka wyraźnie czekała na odpowiedź. Dorota odrzekła więc z wahaniem: Pani jest bardzo uprzejma, ale to chyba pomyłka. Nie zabiłam nikogo. Ale twój domek to zrobił, rzekła stara kobieta. Więc to wszystko jedno. Spójrz, mówiła dalej, wskazując na węgieł domu. Tam spod belki sterczą jej nogi. Dorota spojrzała i krzyknęła z przerażenia. W istocie, spod wielkiej belki, na której dom się opierał, wystawały stopy w srebrnych trzewiczkach o wydłużonych, spiczastych noskach. Ach, mój Boże! Ach, mój Boże! Zawołała Dorota, łamiąc ręce. Dom runął na nią. Co robić? Nic już nie można zrobić, odparła spokojnie staruszka. Ale kto to był? Spytała Dorota. To była zła czarownica ze wschodu, jak ci już mówiłam, odpowiedziała staruszka. Trzymała w niewoli cały naród Munchkinów, każąc im dzień i noc pracować dla siebie. Teraz wszyscy są wolni i dziękują ci z całego serca. Kim są Munchkinowie? To mieszkańcy krainy wschodu, w której panowała zła czarownica. Czy pani też jest Munchkinką? Spytała Dorota. Nie, ale jestem ich przyjaciółką, chociaż mieszkam w krainie północy. Kiedy Munchkinowie zobaczyli, że czarownica ze wschodu nie żyje, wysłali do mnie jaskółkę z wieścią, a ja natychmiast przybyłam. Jestem czarownicą z północy. Ach! Wykrzyknęła Dorota. Czy pani jest prawdziwą czarownicą? Oczywiście, odparła staruszka. Ale jestem dobrą czarownicą i ludzie mnie kochają. Nie jestem jednak tak potężna jak zła czarownica ze wschodu, która tu panowała, bo inaczej sama mogłabym uwolnić tych ludzi.
A ja myślałam, że wszystkie czarownice są złe, powiedziała dziewczynka, trochę przestraszona spotkaniem z prawdziwą czarownicą. O nie, to zupełnie mylne pojęcie. W krainie Oza były 4 czarownice, a 2 z nich, mieszkanki północy i południa, są dobrymi czarownicami. Wiem to na pewno, bo jestem jedną z nich. Natomiast te obydwie ze wschodu i zachodu są złymi czarownicami. Ale teraz, kiedy zabiłaś czarownicę ze wschodu, została tylko jedna jedyna zła czarownica w całej krainie Oza. Ta, która mieszka na zachodzie. Ale, rzekła Dorota po chwili namysłu. Ciotka Emilia mówiła mi zawsze, że wszystkie czarownice poumierały dawno, dawno temu. A kto to jest ciotka Emilia? Zapytała staruszka. To moja ciotka, która mieszka w Kansas. Właśnie stamtąd przybyłam. Czarownica z północy, z pochyloną głową i oczami wbitymi w ziemię, rozmyślała przez chwilę. Wreszcie spojrzała na Dorotę i powiedziała. Nie wiem, gdzie jest Kansas. Nigdy o nim nie słyszałam. Powiedz, czy to cywilizowany kraj? Ależ tak, odrzekła Dorota. Więc to właśnie dlatego. Jestem przekonana, że w cywilizowanych krajach nie ma już czarownic ani czarowników, ani czarodziejek, ani czarodziejów. Ale kraina Oza nigdy nie była cywilizowana, bo jesteśmy odcięci od reszty świata. Dlatego też między nami ciągle jeszcze są czarownice i czarodzieje. Kto to są czarodzieje? Spytała Dorota. Sam Oz jest wielkim czarnoksiężnikiem, odrzekła staruszka, zniżając głos do szeptu. Jest potężniejszy od nas wszystkich razem. Mieszka w szmaragdowym grodzie. Dorota chciała jeszcze o coś zapytać, ale właśnie Munchkinowie, którzy dotychczas zachowywali milczenie, wydali głośny okrzyk, wskazując na węgiel domu, pod którym leżała zła czarownica. Co się stało? Staruszka spojrzała i roześmiała się. Nogi złej czarownicy zniknęły. Pozostały tylko srebrne trzewiczki. Była tak stara, objaśniła czarownica z północy, że słońce po prostu ją wysuszyło. Pozbyliśmy się jej na zawsze. Srebrne trzewiczki są twoją własnością. Sięgnęła po nie, podniosła z ziemi i strząsnąwszy z nich pył, dała Dorocie. Czarownica ze wschodu była dumna ze swych srebrnych trzewiczków, powiedział jeden z Munchkinów. Jakieś czary są w nich zaklęte, ale jakie? Nigdy nie było nam wiadome. Dorota zaniosła trzewiczki do domu i postawiła na stole. Potem znowu stanęła w progu i powiedziała do Munchkinów. Chciałabym bardzo wrócić do wuja i cioci. Na pewno się o mnie martwią. Czy możecie mi w tym pomóc? Mali człowieczkowie i czarownica spojrzeli naprzód na siebie, a potem na Dorotę i potrząsnęli głowami. Niedaleko stąd, na wschodzie, powiedział jeden z nich, znajduje się wielka pustynia, przez którą nikt jeszcze nie przeszedł. To samo na południu, powiedział inny. Byłem tam i widziałem. Na południu znajduje się kraina kwadlingów. Powiedziano mi, ozwał się trzeci człowieczek, że podobnie jest na zachodzie, gdzie żyją winkowie, a krajem tym rządzi zła czarownica z zachodu, która z każdego, kto wejdzie jej w drogę, czyni niewolnika. Moim domem jest północ, rzekła stara pani, i graniczy z ową wielką pustynią, która otacza krainę Oza. Obawiam się, że musisz pozostać z nami. Słysząc te słowa, Dorota rozpłakała się.
Czuła się bowiem bardzo osamotniona wśród tych dziwacznych ludzików. Jej łzy wzruszyły tkliwe serca Munchkinów, którzy zaraz wyciągnęli chusteczki do nosa i również zaczęli szlochać. Ale staruszka zachowała się zupełnie inaczej. Zdjęła z głowy czapeczkę i umieściła ją szpicem na czubku nosa, licząc 1, 2, 3 uroczystym tonem. Czapka zmieniła się natychmiast w łupkową tabliczkę, na której ukazał się napis złożony z wielkich, białych, jak gdyby nakreślonych kredą liter. Niech Dorota uda się do szmaragdowego ogrodu. Staruszka zdjęła tabliczkę z czubka nosa i odczytawszy napis, spytała: Czy masz na imię Dorota, moje dziecko? Tak, odpowiedziała dziewczynka, ocierając łzy. Więc musisz iść do szmaragdowego ogrodu. Może Oz zechce ci pomóc. Gdzie jest ten gród? Spytała Dorota. Znajduje się dokładnie w samym środku kraju, a rządzi nim Oz, wielki czarnoksiężnik, o którym ci opowiadałam. Czy to dobry człowiek? Zaniepokoiła się dziewczynka. To dobry czarnoksiężnik. Nie mogę ci powiedzieć, czy jest człowiekiem, bo go nigdy nie widziałam. Jak się tam dostanę? Dowiadywała się Dorota. Musisz zaufać własnym nogom. To daleka droga. Raz prowadzi przez krainę miłą i wesołą, to znów przez ciemną i straszliwą. Użyję jednak całej mojej czarodziejskiej wiedzy, żeby ci się nic złego nie stało. Czy pójdzie pani ze mną? Spytała Dorota, która zaczęła uważać staruszkę za swoją jedyną przyjaciółkę. Tego nie mogę uczynić, powiedziała kobieta. Ale pocałuję cię na pożegnanie, a nikt nie ośmieli się skrzywdzić istoty, którą ucałowała czarownica z północy. Podeszła bliziutko do Doroty i pocałowała ją lekko w czoło. Jej usta pozostawiły okrągły, błyszczący znak, który Dorota odkryła dopiero później. Droga do szmaragdowego grodu wybrukowana jest żółtą, kamienną kostką, powiedziała czarownica. Nie możesz więc zabłądzić. Gdy znajdziesz się przed obliczem Oza, nie lękaj się go, ale opowiedz mu o sobie i poproś o pomoc. A teraz żegnaj, moja miła. Trzej Munchkinowie skłonili się nisko przed dziewczynką i życzyli jej przyjemnej podróży. Czarownica skinęła Dorocie przyjaźnie głową, zakręciła się 3 razy na lewej pięcie i zniknęła ku wielkiemu zaskoczeniu małego Tota, który teraz dopiero zaczął ją hałaśliwie oszczekiwać, bo dotychczas, gdy znajdowała się obok niego, bał się nawet warknąć. Ale Dorota, wiedząc o czarodziejskiej mocy staruszki, spodziewała się jej zniknięcia w ten właśnie sposób i wcale się nie zdziwiła. Dorota ratuje stracha na wróble. Kiedy Dorota została sama, poczuła głód. Podeszła więc do szafy, ukroiła kromkę chleba i posmarowała masłem. Kawałek dała Totowi, a potem wzięła z półki wiaderko, zaniosła je do źródełka i napełniła czystą, iskrzącą się wodą. Toto biegał pod drzewami i oszczekiwał siedzące na nich ptaki. Gdy Dorota chciała go stamtąd zabrać, ujrzała wspaniałe owoce zwieszające się z gałęzi. Zerwała kilka, uważając, że mogą być świetnym uzupełnieniem śniadania. Potem wróciła do domu, napiła się zimnej, czystej wody, napoiła Tota i zaczęła robić przygotowania do podróży. Dorota miała tylko 2 suknie na zmianę, ale tak się szczęśliwie złożyło, że ta druga, spłótna w biało-niebieską kratkę, wisiała czysto na wieszaku koło łóżka. I chociaż niebieski kolor wyblakł trochę od częstego prania, była to jeszcze ciągle ładna sukienka. Dziewczynka umyła się starannie, przebrała w czystą sukienkę
i włożyła na głowę różową czapeczkę dla ochrony przed słońcem. Wyjęła chleb z kredensu i włożyła do koszyczka, przykrywając go białą serwetką. Wreszcie przyjrzała się uważnie swoim nogom. Niestety, buty były już bardzo zniszczone. Na pewno nie wytrzymają długiej podróży, powiedziała do Tota. A Toto spojrzał na nią czarnymi ślepkami i poruszył ogonem, dając jej w ten sposób znak, że wszystko rozumie. Naraz Dorota zobaczyła leżące na stole srebrne trzewiczki czarownicy ze wschodu. Ciekawa jestem, czy będą na mnie dobre. Zwróciła się znów do pieska. Nadawałyby się w sam raz na długą podróż. Zdjęła stare skórzane buciki i zmierzyła srebrne, które były tak wygodne, jakby zrobiono je na miarę. Wreszcie wzięła koszyk. Chodźmy, Toto, powiedziała. Pójdziemy do Szmaragdowego Grodu i zapytamy Wielkiego Oza, jak powrócić do Kansas. Zamknęła drzwi, pieczołowicie umieściła klucz w kieszeni i wraz z Totem, drepczącym spokojnie za nią, wyruszyła w podróż. Dróg było kilka, ale Dorota wkrótce odnalazła drogę wybrukowaną żółtą kostką. Maszerowała raźnym krokiem w kierunku Szmaragdowego Grodu, a jej srebrne trzewiczki połyskiwały wesoło na twardym, żółtym bruku. Słońce świeciło jasno, ptaki słodko śpiewały i Dorocie nie było wcale tak smutno, jak można by przypuszczać, że powinno być smutno małej dziewczynce, którą porwał wiatr z rodzinnej ziemi i zaniósł w obce strony. Krocząc naprzód, podziwiała piękno kraju Munchkinów. Droga była ogrodzona z obu stron płotem malowanym na ładny niebieski kolor, a za nim rozciągały się bujne łany zbóż i całe pola warzyw. Widocznie Munchkinowie byli dobrymi rolnikami i praca przynosiła im obfity plon. Co pewien czas Dorota mijała jakiś dom, a mieszkańcy wychodzili, żeby na nią popatrzeć i kłaniali się jej głęboko, bo każdy wiedział, że zgładziła złą czarownicę i że dzięki temu stali się wolni. Domy Munchkinów były to dziwaczne, okrągłe budynki z wielką kopułą na szczycie, wszystkie pomalowane na niebiesko, gdyż był to ulubiony kolor w krainie wschodu. Ku wieczorowi, gdy Dorota, znużona długą wędrówką, zaczęła się zastanawiać, gdzie szukać noclegu, znalazła się przed zagrodą znacznie większą od innych. Przed domem hasali wesoło na zielonej murawie liczni tancerze. 5 małych skrzypków przygrywało tak głośno, jak tylko mogli. Ludzie śmiali się i śpiewali, a wielki stół stojący obok uginał się pod ciężarem wspaniałych owoców, orzechów, placków, ciast i wielu innych przysmaków. Ludziki pozdrowiły uprzejmie Dorotę. Zaproszono ją na kolację, a także zaproponowano, żeby zatrzymała się u nich na noc. Zabawa odbywała się przed domem jednego z najbogatszych Munchkinów, gdzie przyszli jego przyjaciele, żeby uczcić oswobodzenie z niewoli u złej czarownicy. Dorota zjadła doskonałą kolację, a usługiwał jej sam gospodarz, który nazywał się Bok. Potem usiadła na kanapie i przyglądała się tańczącym. Kiedy Bok zobaczył jej srebrne trzewiczki, powiedział: Jesteś chyba potężną czarodziejką. Dlaczego tak sądzisz? Spytała dziewczynka. Bo masz srebrne trzewiczki i zabiłaś złą czarownicę. A poza tym kolor twojej szaty jest biały, a tylko czarownice i wróżki chodzą w bieli. Moja suknia jest niebieska w białą kratkę, powiedziała Dorota, wygładzając fałdy. To ładnie z twojej strony, że jesteś tak ubrana, powiedział Bok. Kolor niebieski jest kolorem Munchkinów, a biały kolorem wróżek. To znaczy, że jesteś przyjazną wróżką. Dorota nie wiedziała, co odpowiedzieć, bo wszystkie ludziki uważały ją widocznie za czarodziejkę, a ona była tylko zwykłą małą dziewczynką, którą huragan przyniósł do obcego kraju.
Kiedy zmęczyła się patrzeniem na tańczących, Bóg zaprowadził ją do domu, gdzie czekały na nią piękny pokój i wygodne łóżko. Pościel była z błękitnej tkaniny i Dorota spała aż do rana, a na błękitnej kołdrze spał zwinięty w kłębek Toto. Rano zjadła wspaniałe śniadanie. Potem zaś przypatrywała się małemu dziecięciu Munchkinów, które bawiło się z Totem. Ciągnęło go za ogon, piszczało i śmiało się. Toto stał się przedmiotem ogólnego zainteresowania małych ludzików, którzy nigdy nie widzieli psa. Jak daleko jest do Szmaragdowego Grodu? Zapytała dziewczynka. Tego dokładnie nie wiem, odpowiedział Bóg poważnie. Nie byłem tam nigdy, ale lepiej trzymać się z dala od Oza, chyba że ma się do niego jakąś sprawę. Poza tym stąd jest bardzo daleko do Szmaragdowego Grodu i droga zajmie ci dużo czasu. Tutejsza kraina jest bogata i wesoła. Musisz jednak przejść dzikie i niebezpieczne miejsca, zanim osiągniesz cel swojej podróży. Zmartwiło to trochę Dorotę, ale ponieważ wiedziała, że tylko Wielki Oz może sprawić, by powróciła do Kansas, zdecydowała się na dalszą wędrówkę. Powiedziała do widzenia swym nowym przyjaciołom i znowu powędrowała drogą wybrukowaną żółtą kostką. Kiedy przeszła kilka mil, postanowiła zatrzymać się i odpocząć. Wdrapała się więc na przydrożny płot, za którym rozciągał się wielki łan zboża. W zbożu niedaleko płotu tkwił przywiązany do wysokiego kija strach na wróble. Dorota oparła podbródek na ręku i patrzyła w zamyśleniu na stracha. Głowę miał z wypchanego słomą worka, na którym namalowano oczy, nos i usta. Stary, szpiczasty, niebieski kapelusz, prawdopodobnie własność jakiegoś Munchkina, sterczał mu na głowie, a tułów stanowiła niebieska kurtka, wyblakła i zniszczona, również wypchana słomą. Na nogach stracha znajdowały się stare buty z niebieskimi szpicami, takie w jakich chodzili mieszkańcy tego kraju, a cała postać, przywiązana do zatkniętego w ziemię długiego kija, wznosiła się wysoko nad polem. Gdy Dorota wpatrywała się w dziwną namalowaną twarz stracha, zobaczyła nagle ze zdumieniem, że zmrużył jedno oko. W pierwszej chwili myślała, że to chyba złudzenie, bo nigdy jeszcze w Kansas żaden strach nie mrugał do niej. Ale kiedy postać skinęła jej przyjaźnie głową, ześliznęła się z płotu i podeszła do stracha. Toto też podbiegł do kija i szczekał. Dzień dobry, powiedział strach ochrypłym głosem. To pan umie mówić? Spytała dziewczynka zdziwiona. Oczywiście, odparł strach. Jak się miewasz? Bardzo dobrze, dziękuję, odpowiedziała Dorota. A pan? Nie czuję się zupełnie dobrze, wyjaśnił strach z uśmiechem. Bo to okropnie nudno sterczeć tak na polu dzień i noc, żeby odpędzać ptaki od dojrzałego ziarna. Czy nie może pan zejść? Zapytała Dorota. Nie, bo wsadzono mi kij w plecy. Jeżeli zechcesz mnie zdjąć, będę ci ogromnie zobowiązany. Dorota wyciągnęła obie ręce i zdjęła stracha z kija. Nic prawie nie ważył, ponieważ był wypchany słomą. Dziękuję ci bardzo, powiedział strach, kiedy go postawiła na ziemi. Czuję się kimś zupełnie nowym. Dorota była ogromnie zakłopotana. Co to za dziwaczna sytuacja? Rozmawiać z wypchanym człowiekiem, patrzeć jak się rusza, wygina, spaceruje obok niej. Kto jesteś? Zapytał strach, przeciągając się i ziewając. I dokąd idziesz? Nazywam się Dorota, odpowiedziała dziewczynka. A idę do Szmaragdowego Ogrodu poprosić Wielkiego Oza, żeby mi pomógł wrócić do Kansas. Gdzie jest Szmaragdowy Ogród? Zapytał strach. I kim jest Oz? Jak to, nie wiesz? Zdziwiła się Dorota. Nie, nic nie wiem, nic nie umiem. Jestem przecież wypchany, więc nie mam rozumu.
odpowiedział smutno Strach. O! Wykrzyknęła Dorota. Strasznie mi cię żal. Jak myślisz? Zapytał Strach. Jeżeli pójdę z tobą do Szmaragdowego Grodu, czy Oz da mi rozum? Nie wiem, odrzekła dziewczynka. Ale możesz iść ze mną, jeśli masz ochotę. Gdyby nawet nie dał ci rozumu, nie będzie ci gorzej niż teraz. To prawda, zgodził się Strach. Widzisz, zwierzał się dalej. Nie narzekam na to, że mam wypchane ręce, nogi i całe ciało, ponieważ nie można mnie zranić. Jeżeli ktoś nadepnie mi na nogę albo ukłuje szpilką, nic mnie to nie obchodzi, ponieważ nie czuję bólu. Nie chcę być jednak uważany za durnia. Ale jeśli ktoś ma w głowie słomę zamiast rozumu, jak może coś wiedzieć o świecie? Doskonale cię rozumiem, powiedziała dziewczynka, której szczerze było żal Stracha. Jeżeli pójdziesz ze mną, poproszę Oza, żeby ci pomógł. Dziękuję ci, szepnął wzruszony Strach. Wrócili na żółto brukowaną drogę. Dorota pomogła Strachowi przejść przez ogrodzenie i razem wyruszyli w kierunku Szmaragdowego Grodu. Z początku Toto nie był zachwycony nowym towarzyszem. Obwąchiwał wypchanego człowieka, jak gdyby podejrzewał obecność szczurów w słomie i warczał nieprzyjaźnie. Nie zwracaj uwagi na Tota, powiedziała dziewczynka do Stracha. On nie gryzie. O, nie boję się, odpowiedział Strach. Słoma nie odczuwa bólu. Pozwól mi nieść twój koszyk. Dla mnie to drobiazg, ponieważ nigdy się nie męczę. Zdradzę ci pewną tajemnicę, dodał po chwili. Boję się tylko jednej jedynej rzeczy. A czego? Spytała Dorota. Może tego farmera, który cię zrobił? Nie, odpowiedział Strach. Zwykłej zapałki. Wędrówka. Po kilku godzinach wędrówki droga przez las stała się wyboista, a chodzenie tak utrudnione, że Strach potykał się często o żółte kostki. Niektóre były popękane, na miejscu innych pozostały tylko dziury, które Toto przeskakiwał, a Dorota obchodziła dookoła. Ale Strach, ponieważ nie miał rozumu, kroczył śmiało naprzód, właził w dziury i wywracał się jak długi na twardy bruk. Nigdy go jednak nic nie bolało i gdy Dorota podnosiła go z ziemi i stawiała na nogi, śmiał się wesoło razem z nią z własnej niezręczności. Zagrody nie były już tak starannie utrzymane jak przedtem. Mniej było domów i mniej drzew owocowych. Im dalej wędrowali, tym bardziej ponury i groźny stawał się krajobraz. W południe usiedli przy drodze, nad małym źródełkiem. Dorota otworzyła koszyk i wyjęła chleb. Zaproponowała kromkę Strachowi, ale ten odmówił. Nigdy nie bywam głodny, powiedział. I całe szczęście, że tak jest. Przecież usta mam tylko namalowane, a gdybym wyciął w nich dziurę, żeby móc jeść, słoma, którą jestem wypchany, wyszłaby na wierzch i popsułby się kształt mojej głowy. Dorota uznała od razu, że Strach ma rację, więc tylko kiwnęła głową i jadła dalej. Opowiedz mi coś o sobie i o kraju, z którego przybyłaś, powiedział Strach, gdy dziewczynka skończyła śniadanie. Opowiedziała mu więc o Kansas i o panującej tam szarzyźnie i o tym, jak przyniósł ją huragan do dziwnego kraju Oza. Strach słuchał uważnie i wreszcie powiedział. Nie mogę po prostu zrozumieć, dlaczego chcesz porzucić ten piękny kraj i wrócić do jałowej, szarej krainy, którą zwiesz Kansas. Mówisz tak dlatego, że brak ci rozumu, odpowiedziała dziewczynka. Choćby nie wiem, jak szara i ponura była nasza ojczyzna, my, ludzie z krwi i kości, wolimy być tam, niż w każdym innym, nawet najpiękniejszym miejscu. Nigdzie na świecie nie może być tak dobrze, jak w rodzinnym kraju. Strach westchnął. Nie potrafię oczywiście tego zrozumieć, przyznał ze smutkiem.
Gdybyście mieli głowy wypchane słomą, tak jak ja, prawdopodobnie mieszkalibyście wszyscy w różnych pięknych miejscach, a w Kansas nie byłoby nikogo. Bardzo to szczęśliwie dla Kansas, że jesteście obdarzeni rozumem. Czy mógłbyś opowiedzieć mi jakąś bajkę teraz, kiedy odpoczywamy? Zapytała dziewczynka. Strach spojrzał na nią z wyrzutem i odpowiedział. Żyję tak krótko, że nic przecież nie mogę umieć. Zrobiono mnie dopiero wczoraj. Co się do tej pory działo na świecie, jest dla mnie zupełną tajemnicą. Na szczęście po wypchaniu głowy farmer przede wszystkim namalował mi uszy, więc mogłem przynajmniej słyszeć, co się dzieje wokół mnie. Razem z nim był inny Munchkin i pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem, było pytanie farmera, jak ci się podobają te uszy. Są trochę krzywe, odpowiedział tamten. To drobnostka, rzekł farmer. Bywają przecież i takie uszy. I chyba miał rację. Teraz zrobię oczy, powiedział farmer. Namalował więc moje prawe oko i kiedy już było gotowe, zacząłem patrzeć na niego i na wszystko dookoła z wielką ciekawością, ponieważ było to moje pierwsze spojrzenie na świat. Całkiem niebrzydkie oko, zauważył Munchkin, który przyglądał się pracy farmera. Najładniejsze są oczy namalowane niebieską farbą. Drugie będzie trochę większe, zdecydował farmer. I kiedy drugie oko było gotowe, widziałem znacznie lepiej niż przedtem. Potem zrobił mi nos i usta. Ale nie odezwałem się ani słówkiem, bo wtedy nie wiedziałem jeszcze, po co są usta. Patrzyłem tylko z radością, jak wypychali mi tułów, ręce i nogi. A kiedy nareszcie przywiązali mi głowy do tułowia, poczułem dumę, myśląc, że jestem takim samym człowiekiem jak wszyscy inni. Ten jegomość prędko wystraszy wróble, powiedział farmer. Wygląda zupełnie jak człowiek. Bo czyż to nie człowiek? Odrzekł drugi, a ja zgodziłem się z nim w zupełności. Farmer wziął mnie pod pachę, zaniósł na pole i wsadził na wysoką tykę wśród zboża, tam gdzie mnie znalazłaś. Potem poszli sobie obaj i zostawili mnie samego. Nie byłem wcale z tego zadowolony. Chciałem pójść za nimi, ale nie mogłem nogami dosięgnąć ziemi i musiałem zostać na kiju. Prowadziłem bardzo smutne życie i nawet nie miałem o czym myśleć, ponieważ zrobiono mnie tak niedawno. Mnóstwo wron, wróbli i innych ptaków przylatywało na pole, ledwie jednak spostrzegły mnie, odlatywały, uważając mnie za Munchkina. Sprawiało mi to ogromną przyjemność i czułem się niezmiernie ważną osobą. Ale pewien stary kruk podfruwał coraz bliżej i bliżej i wreszcie, obejrzawszy mnie dokładnie, usiadł mi na ramieniu i powiedział: Zastanawiam się, czy ten gospodarz wyobraża sobie, że potrafi mnie okpić takim głupim sposobem. Każdy kruk z odrobiną zdrowego rozsądku pozna natychmiast, że jesteś tylko słomioną kukłą. Po czym skoczył mi na nogę i zjadł tyle ziarna, ile tylko chciał. Inne ptaki, widząc, że nic złego mu się nie stało, również zaczęły wydziobywać ziarno i w krótkim czasie obsiadły mnie całą gromadą. Zasmuciłem się, widząc, że jednak nie straszę tak dobrze, jak sądziłem. Ale stary kruk pocieszył mnie, mówiąc: Gdybyś tylko miał trochę rozumu, byłbyś nie gorszym człowiekiem od niektórych ludzi, a na pewno lepszym od wielu z nich. Rozum to jedyna rzecz warta coś na tym świecie. Wszystko jedno, czy się jest krukiem, czy człowiekiem. Kiedy ptaki odleciały, przemyślałem sobie to wszystko i postanowiłem za wszelką cenę zdobyć rozum. Miałem doprawdy szczęście, bo właśnie przechodziłaś tamtędy i ściągnęłaś mnie z kija. A to, co mówisz, upewnia mnie, że wielki os da mi rozum, gdy przybędziemy do szmaragdowego grodu. Mam nadzieję, powiedziała Dorota, że spełni się twoje życzenie. Ach tak, odrzekł strach. Pragnę tego ponad wszystko. Bardzo nieprzyjemnie jest czuć się głupcem. Idziemy więc, powiedziała dziewczynka i wręczyła strachowi koszyk z zapasami. Nie było już płotów wzdłuż drogi, ziemia była twarda i nieuprawna. Wieczorem podróżni przybyli do wielkiego lasu, gdzie ogromne drzewa rosły tak blisko siebie, że ich gałęzie stykały się nad drogą brukowaną żółtą kostką. Pod drzewami panował mrok, bo gałęzie zasłaniały światło. Ale wędrowcy
nie zatrzymując się, weszli w las. Jeśli ta droga prowadzi do lasu, musi również zeń wyprowadzić, powiedział Strach. I jeżeli szmaragdowy gród znajduje się na końcu tej drogi, musimy iść, którędykolwiek nas powiedzie. Każdemu by to wpadło do głowy, zauważyła Dorota. Oczywiście dlatego wpadło i mnie, odrzekł Strach. Gdyby nie mogło wpaść samo, tylko przy pomocy rozumu, nigdy bym nie potrafił powiedzieć czegoś podobnego. Mniej więcej po godzinie dzienne światło znikło i wędrowcy zaczęli potykać się w ciemnościach. Dorota w ogóle nic nie mogła dostrzec, ale Toto szedł pewnie, bo psy orientują się bardzo dobrze i po ciemku. A Strach oświadczył, że widzi wszystko tak samo wyraźnie jak w dzień. Dorota wzięła go więc pod rękę i w ten sposób wcale nieźle sobie radziła. Jeżeli zobaczysz dom albo jakieś inne miejsce, gdzie moglibyśmy przenocować, rzekła, powiedz mi, bo to bardzo niewygodnie wędrować po ciemku. Wkrótce potem Strach zatrzymał się. Widzę małą chatkę na prawo od nas, oznajmił. Skleconą z pni i gałęzi. Pójdziemy tam? Tak, oczywiście, odparła dziewczynka. Jestem strasznie zmęczona. Więc Strach poprowadził ją, omijając drzewa, do chaty. A gdy Dorota weszła do środka, zobaczyła w kącie posłanie z suchych liści. Położyła się natychmiast i zapadła w głęboki sen. Toto przytulił się do niej. Strach, który nigdy nie bywał zmęczony, stanął w drugim kącie izby i czuwał cierpliwie do rana. Uwolnienie blaszanego drwala. Gdy Dorota obudziła się, słońce przeświecało już między drzewami. Toto od dawna uganiał się za ptakami, a Strach na wróble ciągle jeszcze stał cierpliwie w kącie i czekał na nią. Musimy poszukać wody, powiedziała Dorota. Po co ci woda? Zapytał Strach. Muszę obmyć twarz z kurzu i napić się trochę, żeby nie zakrztusić się suchym chlebem. To chyba bardzo niewygodnie być istotą z ciała, orzekł Strach po namyśle. Trzeba spać, jeść i pić. No ale ma się za to rozum, a warto mieć trochę kłopotów, żeby umieć porządnie myśleć. Opuścili chatę i idąc drogą wśród drzew, dotarli do źródła czystej wody, gdzie Dorota napiła się, wykąpała i zjadła śniadanie. Ponieważ w koszyku pozostało już niewiele chleba, dziewczynka była bardzo zadowolona, że Strach na wróble nie musi jeść. Kiedy skończyła posiłek i chciała wrócić na drogę brukowaną żółtą kostką, usłyszała głębokie westchnienie. Co to było? Spytała bojaźliwie. Nie potrafię odgadnąć, odpowiedział Strach. Ale możemy zobaczyć. Po chwili nowe westchnienie dobiegło ich uszu, a dźwięk ten zdawał się rozbrzmiewać tuż za nimi. Zawrócili więc i zaledwie przeszli kilka kroków lasem, gdy Dorota ujrzała, że między drzewami błyszczy coś w promieniach słońca. Pobiegła w tamtą stronę i z okrzykiem zdumienia zatrzymała się raptownie. Jedno z wielkich drzew było do połowy przerąbane, a obok, z podniesioną do góry siekierą, stał człowiek calutki z blachy. Jego głowa, ramiona i nogi były połączone z tułowiem zawiasami, ale stał zupełnie nieruchomo, jak gdyby nie mógł nawet drgnąć. Dorota patrzyła na niego zdumiona i to samo czynił Strach. Toto tymczasem szczekał i usiłował gryźć blaszane łydki, kalecząc sobie boleśnie dziąsła. Czy to pan jęczał? Spytała Dorota. Tak, odpowiedział blaszany drwal. Jęczę już tak od roku, ale niestety nikt mnie dotychczas nie usłyszał i nie przyszedł z pomocą. Jak mogłabym panu pomóc? Spytała łagodnie Dorota, wzruszona wielkim smutkiem brzmiącym w głosie blaszanego drwala. Przynieś puszkę oliwy i nasmaruj mi zawiasy, odpowiedział.
Zardzewiały tak strasznie, że nie mogę się poruszyć. Jeżeli zostanę porządnie naoliwiony, znowu poczuję się dobrze. Puszkę znajdziesz na półce w mojej chacie. Dorota pobiegła więc do chaty i znalazła oliwę. Powróciła natychmiast i zapytała z niepokojem. A gdzie masz zawiasy? Naoliw mi przede wszystkim szyję, odpowiedział blaszany drwal. Natarła więc oliwą jego szyję, która była tak zardzewiała, że dopiero gdy strach na wróble wziął blaszaną głowę w obie ręce i kilka razy obrócił ją delikatnie na wszystkie strony, nabrała giętkości i drwal mógł sam nią poruszać. Teraz nasmaruj mi zawiasy w rękach, poprosił. I Dorota natarła je oliwą, a strach na wróble zginął je w przód i w tył, w prawo i w lewo, aż zeszła z nich rdza i błyszczały jak nowe. Blaszany drwal odsapnął z zadowoleniem, opuścił siekierę i oparł o drzewo. Ach, co za ulga! Wykrzyknął. Trzymałem tę siekierę w powietrzu od chwili, kiedy zardzewiałem. Cieszę się, że mogę ją nareszcie odłożyć. Teraz, jeżeli nasmarujesz mi jeszcze zawiasy w nogach, będę w zupełnie dobrej formie. Nacierali mu więc nogi oliwą tak długo, aż mógł poruszać nimi swobodnie. Dziękował im wiele razy, był bowiem bardzo uprzejmy i umiał być wdzięczny. Stałbym tak po wieczne czasy, gdybyście tędy nie przechodzili, rzekł. Uratowaliście mi życie, ale w jaki sposób znaleźliście się tutaj? Jesteśmy w drodze do Szmaragdowego Grodu, gdzie mieszka wielki Oz, odpowiedziała Dorota. I przenocowaliśmy w twojej chacie. Czego chcecie od Oza? Zapytał blaszany drwal. Ja bym chciała, żeby mi pomógł wrócić do Kansas, a strach chce go prosić o rozum. Blaszany drwal przez chwilę rozmyślał nad czymś głęboko. Potem zapytał. Jak myślicie, czy Oz mógłby dać mi serce? Sądzę, że tak, odpowiedziała Dorota. Będzie to dla niego równie łatwa sprawa, jak ofiarowanie strachowi rozumu. To prawda, przyznał blaszany drwal. Jeśli więc pozwolisz mi dołączyć do was, pójdę również do Szmaragdowego Grodu i poproszę Oza o pomoc. Chodź z nami, powiedział serdecznie strach, a Dorota dodała, że będzie jej bardzo miło w jego towarzystwie. Blaszany drwal wziął więc na ramię siekierę i wszyscy poszli przez las, aż do drogi brukowanej żółtą kostką. Drwal poprosił też Dorotę o włożenie do koszyka jego puszki z oliwą. Jeżeli złapie mnie deszcz, tłumaczył, i znowu zardzewieje, puszka z oliwą będzie mi koniecznie potrzebna. Bardzo szczęśliwie się złożyło, że przybył im nowy towarzysz. Zaledwie bowiem podjęli na nowo wędrówkę, znaleźli się wśród drzew rosnących tak blisko siebie, że nie mogliby się przedostać przez gęstwinę. Ale blaszany drwal puścił w ruch siekierę z taką energią, że wkrótce wyrąbał przejście dla całej gromadki. Dorota była tak zamyślona w czasie wędrówki, że nawet nie spostrzegła, jak strach na wróble potknął się o dziurę w ziemi i upadł. Zauważyła to dopiero wtedy, gdy zaczął wołać ją na pomoc. Dlaczego nie ominąłeś tego dołu? Spytał blaszany drwal. Za mało wiem o świecie, odpowiedział wesoło strach. Mam głowę wypchaną słomą i idę do Oza prosić go o trochę rozumu. Ach, to dlatego, rzekł blaszany drwal. Ale mimo wszystko, rozum nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. A ty masz rozum? Zapytał strach na wróble. Nie, moja głowa jest zupełnie pusta, odrzekł blaszany drwal. Ale kiedyś miałem i rozum, i serce. Po wypróbowaniu jednego i drugiego doszedłem do wniosku, że wolałbym mieć serce. A dlaczego? Zapytał strach. Opowiem wam moją historię, a wtedy będziesz wiedział. I kiedy szli przez las, blaszany drwal opowiedział im następującą historię.
Mój ojciec był drwalem i utrzymywał się ze sprzedaży drzewa. Kiedy dorosłem, również zostałem drwalem. I po śmierci ojca opiekowałem się moją starą matką do końca jej życia. A potem, ponieważ dokuczała mi samotność, postanowiłem się ożenić. Wśród znajomych dziewcząt z narodu Munchkinów jedna była tak piękna, że pokochałem ją całym sercem. A ona obiecała, że poślubi mnie wówczas, gdy zarobię tyle pieniędzy, że będę mógł wybudować dla niej lepszy dom. Pracowałem więc ciężej niż kiedykolwiek. Ale dziewczyna mieszkała u starej kobiety, która nie chciała jej pozwolić na wyjście za mąż. Starucha była bowiem tak leniwa, że pragnęła zatrzymać dziewczynę na zawsze u siebie, żeby jej gotowała i sprzątała. Udała się więc do złej czarownicy ze wschodu i przyrzekła jej 2 owce i krowę, jeśli tylko nie dopuści do naszego małżeństwa. Po czym zła czarownica zakleła moją siekierę i kiedy pewnego dnia z całej siły rąbałem drzewo, bo chciałem jak najprędzej ożenić się i wprowadzić żonę do nowego domu, siekiera nagle ześliznęła się po pniu i odcięła mi lewą nogę. Z początku wydawało mi się to wielkim nieszczęściem. Wiedziałem przecież, że człowiek o jednej nodze nie może być dobrym drwalem. Poszedłem jednak do blacharza i poprosiłem go, żeby mi zrobił nową nogę z blachy. Noga, gdy tylko do niej przywykłem, służyła mi jak prawdziwa. Ale mój postępek rozeźlił złą czarownicę ze wschodu i przyrzekła starej kobiecie, że nie uda mi się poślubić pięknej dziewczyny z narodu Munchkinów. Kiedy znów wziąłem się do roboty, siekiera znowu ześliznęła się i odrąbała mi prawą nogę. Poszedłem jeszcze raz do blacharza i kazałem sobie zrobić drugą nogę z blachy. Wkrótce potem zaczarowana siekiera obcięła mi jedną po drugiej obie ręce. Ale nie dałem się zastraszyć i zastąpiłem je blaszanymi. Zła czarownica sprawiła wówczas, że siekiera, ześliznąwszy się po pniu, odrąbała mi głowę. Po raz pierwszy pomyślałem wtedy, że koniec ze mną. Ale na szczęście znajdował się w pobliżu mój przyjaciel blacharz i zrobił mi nową głowę z blachy. Sądziłem więc, że zwyciężyłem wreszcie złą czarownicę. Ale nie wiedziałem, jak okrutna potrafi być moja nieprzyjaciółka. Wymyśliła teraz sposób zabicia mojej miłości do pięknej dziewczyny. Siekiera znowu wyśliznęła mi się z rąk i przerąbała moje ciało na 2 części. Jeszcze raz blacharz przyszedł mi z pomocą i zrobił mi blaszany tułów, przytwierdzając do niego za pomocą zawiasów moje blaszane ręce i nogi, tak, że mogłem poruszać się nie gorzej niż zwykle. Ale niestety, nie miałem teraz serca. Przestałem więc odczuwać miłość do pięknej dziewczyny. Nie zależało mi już wcale na tym, żeby się z nią ożenić. Przypuszczam, że mieszka dalej razem z ową starą kobietą i czeka ciągle na mnie. Moje ciało świeciło teraz w słońcu tak wspaniale, że byłem z siebie dumny. A poza tym nie obawiałem się więcej ostrza siekiery, ponieważ nie mogło mi już uczynić nic złego. Istniało tylko jedno niebezpieczeństwo. Mogły mi zardzewieć zawiasy. Ale w chacie miałem schowaną puszkę oliwy i nacierałem się nią w razie potrzeby. Jednakże któregoś dnia zapomniałem o tym i właśnie tego dnia spadł gwałtowny deszcz. Zanim zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zawiasy zardzewiały. Od tej pory stałem nieruchomo w lesie, póki ty nie przyszłaś mi z pomocą. Straszna to była przygoda, lecz przez ten rok miałem czas na rozmyślania i zrozumiałem, że największą dla mnie stratą była utrata serca. Kiedy kochałem, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale ponieważ nie można kochać, nie mając serca, postanowiłem prosić o nie Oza. Jeżeli on spełni moją prośbę, powrócę do dziewczyny z narodu Munchkinów i ożenię się z nią. Dorota i Strach z wielką ciekawością wysłuchali historii blaszanego drwala. Teraz wiedzieli już, dlaczego tak mu zależało na nowym sercu. Właściwie ze mną jest bardzo podobnie, powiedział Strach. Tylko ja poproszę o rozum zamiast o serce.
bo głupiec nie będzie wiedział, co zrobić z sercem, jeśli je nawet posiada. Ja jednak wolę mieć serce, odrzekł blaszany drwal. Rozum nie daje szczęścia, a szczęście przecież jest najlepszą rzeczą na świecie. Dorota nic nie mówiła, ponieważ nie wiedziała, który z jej obu przyjaciół ma rację. Martwiło ją natomiast, że pozostało już bardzo niewiele chleba i następny posiłek do reszty opróżni koszyk. Drwal ani Strach nie potrzebowali jedzenia, ale Dorota nie była ani z blachy, ani ze słomy i nie mogła żyć nie jedząc. Tchórzliwy lew. Cały czas Dorota i jej przyjaciele wędrowali przez gęste lasy. Droga była nadal brukowana żółtą kostką, ale pokrywało ją suche gałązki i zwiędłe liście opadłe z drzew, które utrudniały posuwanie się naprzód. Mało było ptaków w tej części lasu, bo ptaki wolą otwarte przestrzenie pełne słońca. Tylko od czasu do czasu rozlegał się głuchy ryk dzikich zwierząt, ukrytych między drzewami. Gdy Dorota słyszała go, serce jej biło gwałtownie, chociaż nie wiedziała, czyj to ryk. Ale to wiedział i trzymał się bliziutko Doroty, nie usiłując nawet odszczeknąć. Kiedy nareszcie? Spytała dziewczynka blaszanego drwala. Wyjdziemy z tego lasu. Nie wiem, odpowiedział. Nie byłem nigdy w Szmaragdowym Grodzie. Ale mój ojciec wybrał się tam pewnego razu, kiedy byłem małym chłopcem i opowiadał o długiej podróży przez pełen niebezpieczeństw kraj. Dopiero bliżej miasta, gdzie przebywa os, jest bardzo pięknie. Ale dopóki mam moją puszkę oliwy, niczego się nie boję. Nic złego nie może też stać się słomianemu Strachowi. Na twoim zaś czole widnieje ślad pocałunku dobrej czarownicy, który ochroni cię od wszelkiego zła. A to? Spytała z trwogą dziewczynka. Kto jego obroni? My go musimy bronić, jeśli znajdzie się w niebezpieczeństwie, odpowiedział blaszany drwal. Zaledwie wyrzekł te słowa, z lasu dobiegło straszliwe wycie i w następnej chwili olbrzymi lew dał susa na drogę. Jednym uderzeniem łapy odrzucił Stracha, który wirując w powietrzu jak fryga, pokoziołkował na skraj drogi. A potem ostrymi pazurami zaatakował blaszanego drwala. Ale te, ku zdziwieniu lwa, nie zostawiły najmniejszego śladu na blasze, chociaż drwal upadł na ziemię i leżał nieruchomo. Mały Toto, znalazłszy się w obliczu nieprzyjaciela, pobiegł szczekając w kierunku lwa i wielkie zwierzę otwarło już paszczę, by go ugryźć, gdy Dorota, w obawie o życie pieska, nie bacząc na niebezpieczeństwo, rzuciła się naprzód i uderzając z całej siły lwa po nosie, krzyknęła. Jak śmiesz gryźć Tota? Wstyd, żeby takie wielkie zwierzę napadało na biednego małego pieska. Nie ugryzłem go, zaprotestował lew, pocierając łapą bolący nos. Ale próbowałeś to zrobić, odrzekła Dorota. Jesteś tylko wielkim tchórzem. Wiem o tym, powiedział lew zawstydzony, spuszczając głowę. Wiedziałem o tym zawsze, ale co mogę na to poradzić? Nie mam pojęcia. A poza tym uderzyłeś wypchanego człowieka, biednego Stracha na wróble. On jest wypchany? Zdziwił się lew, patrząc na Dorotę, która podniosła Stracha z ziemi i usiłowała postawić na nogi, starając się jednocześnie uklepać go w poprzedni kształt. Oczywiście, że jest wypchany, odpowiedziała Dorota, ciągle jeszcze zagniewana. Dlatego się tak łatwo przewrócił, zauważył lew. Byłem zdumiony, widząc, jak się zakręcił w powietrzu. Czy ten drugi też jest wypchany? Nie, odparła Dorota. Jest zrobiony z blachy. I pomogła blaszanemu drwalowi podnieść się z ziemi. To dlatego mało nie połamałem pazurów, powiedział lew. Kiedy zgrzytnęły o blachę, zimny dreszcz przebiegł mi po grzbiecie. A ten mały zwierzak, o którego tak dbasz, co to za jeden?
To mój piesek Toto, odpowiedziała Dorota. A on jest z blachy czy wypchany? Spytał lew. Ani jedno, ani drugie. On jest po prostu, jakby to powiedzieć, po prostu z mięsa. Ach, to naprawdę interesujący zwierzaczek. Teraz, kiedy mu się przyjrzałem, widzę dopiero, jaki jest malutki. Nikomu nie przyszłoby do głowy gryźć takie maleństwo. Tylko taki tchórz jak ja mógł w ten sposób postąpić. Mówił dalej lew ze szczerym smutkiem. Dlaczego jesteś tchórzem? Spytała Dorota, patrząc ze zdziwieniem na ogromne zwierzę, niewiele mniejsze od konia. To tajemnica, odpowiedział lew. Przypuszczam, że taki już się urodziłem. Wszystkie inne zwierzęta w lesie spodziewały się, że będę odważny, bo lew jest wszędzie i zawsze uważany za króla zwierząt. Przekonałem się, że jeśli głośno ryknę, każde stworzenie przerażone schodzi mi z drogi. Ilekroć spotykałem ludzi, bałem się straszliwie, lecz wystarczyło, że ryknąłem, by człowiek za każdym razem zmykał co sił. Gdyby zaś słonie, tygrysy i niedźwiedzie próbowały walczyć ze mną, to znowu ja bym uciekał, bo jestem tchórzem. Ale i one, gdy tylko usłyszały mój ryk, również schodziły mi z drogi. A ja oczywiście nie miałem nic przeciwko temu. Ale to nieładnie. Król zwierząt nie powinien być tchórzem, powiedział Strach. Wiem o tym, odrzekł lew, ocierając łzę końcem ogona. To moja największa troska. To złamało mi życie. Dość jednak bym tylko zwietrzył jakieś niebezpieczeństwo, serce zaczyna mi walić jak młotem. Może masz słabe serce? Powiedział blaszany drwal. Możliwe, zgodził się lew. Powinieneś być zadowolony, wyjaśnił drwal. Bo świadczy to w każdym razie, że masz serce. A ja nie mam serca. Nie mogę więc chorować na serce. Ale może, powiedział lew z namysłem. Gdybym nie miał serca, nie byłbym tchórzem. A czy masz rozum? Zapytał Strach na wróble. Chyba tak. Nigdy się tym nie interesowałem. Idę właśnie do Wielkiego Oza prosić go o rozum, rzekł Strach. Bo mam głowę wypchaną słomą. A ja chcę prosić o serce, powiedział drwal. A ja będę go prosiła, żeby odesłał mnie i Tota do domu, dodała Dorota. I jak myślicie, czy Oz będzie mógł dać mi odwagę? Spytał tchórzliwy lew. Nie sprawi mu to chyba większej trudności niż obdarowaniem nierozumiem, powiedział Strach. A mnie sercem, rzekł blaszany drwal. Przyjdzie mu to równie łatwo, jak odesłanie mnie do Kansas, stwierdziła Dorota. Chciałbym pójść z wami, jeśli nie macie nic przeciwko temu, zaproponował lew. Nie zniosę dłużej takiego życia bez odrobiny odwagi. Bardzo nam się przydasz, odpowiedziała Dorota. Dzięki twojej obecności dzikie zwierzęta będą się trzymały z daleka od nas. Sądzę, że muszą być jeszcze bardziej tchórzliwe niż ty, jeżeli pozwalają się tak łatwo przez ciebie nastraszyć. Na pewno są bardziej tchórzliwe, mruknął lew. Ale ja wcale nie jestem przez to zielniejszy. A ponieważ sam zdaję sobie z tego sprawę, że jestem tchórzem, czuję się nieszczęśliwy. I znowu cała gromadka udała się w drogę, z lwem kroczącym majestatycznie u boku Doroty. Toto nie aprobował z początku nowego towarzysza, nie mógł bowiem zapomnieć, że o mało nie został zmiażdżony w jego potężnych szczękach. Ale po pewnym czasie ośmielił się. I wkrótce Toto i tchórzliwy lew stali się dobrymi przyjaciółmi. W ciągu tego dnia żadna więcej przygoda nie zmąciła spokoju ich podróży. Tylko blaszany drwal nadepnął na chrząszcza, który dreptał wzdłuż drogi i zabił biedactwo. Bardzo to drwala zmartwiło. Zawsze bowiem starał się nie robić krzywdy żadnemu żyjącemu stworzeniu. To też podczas dalszej wędrówki wylewał łzy pogrążony w smutku i gnębiony wyrzutami sumienia.
Łzy spływały zwolna po jego policzkach i wzdłuż zawiasów poruszających szczęki. Kiedy Dorota spytała go o coś, blaszany drwal nie mógł otworzyć ust, bo szczęki zupełnie mu zardzewiały. Przestraszył się bardzo i zaczął na migi prosić Dorotę o pomoc. Dziewczynka jednak nie zrozumiała go i Lew także nie mógł odgadnąć, o co chodzi. Ale strach wziął od Doroty puszkę oliwy, naoliwił drwalowi szczęki i po kilku chwilach blaszany człowiek mógł mówić równie dobrze jak przedtem. To będzie dla mnie nauczka, powiedział. Żebym patrzył, gdzie stawiam nogi, bo gdybym znowu zabił jakiego robaka albo chrząszcza, na pewno bym się rozpłakał i znów zardzewiałyby mi szczęki. Od tej pory stąpał bardzo ostrożnie, z oczami utkwionymi w ziemię, a kiedy widział maleńką mrówkę idącą drogą, podnosił wysoko nogę, żeby jej nie zrobić nic złego. Blaszany drwal wiedział, że nie ma serca i dlatego starał się nie być ani okrutny, ani nieuprzejmy. Wy, ludzie, którzy macie serca, mawiał, posiadacie coś, co wami kieruje i strzeże od złych uczynków. Ale ja nie mam serca i dlatego muszę być bardzo ostrożny. Gdy Oz da mi serce, wtedy oczywiście nie będę musiał tak bardzo uważać. Podróż do Wielkiego Oza. Spali tej nocy w lesie pod wielkim drzewem, bo nigdzie w pobliżu nie było domów. Drzewo nachyliło nad nimi gałęzie, osłaniając ich niby ciepłą kołdrą od chłodnej rosy. Blaszany drwal narąbał wielki stos drzewa, a Dorota rozpaliła ogień, przy którym się grzała. Czuła się teraz mniej samotna i opuszczona. Podzieliła się z Totem resztą chleba, ale nie wiedziała, co będą jedli na śniadanie. Jeżeli zechcesz, powiedział Lew, pójdę do lasu i upoluję dla ciebie sarnę. Będziesz mogła ją upiec, jeżeli, co mi się wydaje bardzo dziwne, nie lubisz surowego mięsa. I będziesz miała pyszne śniadanie. Nie rób tego, proszę cię, błagał blaszany drwal. Rozpłaczę się na pewno, jeżeli zabijesz biedną sarnę i znowu zardzewieją mi szczęki. Ale Lew wyruszył do lasu, upolował sobie kolację i nikt nie wiedział, co to było, bo nic nikomu nie powiedział. A strach znalazł drzewo obwieszone orzechami i napełnił nimi koszyk Doroty, żeby miała co jeść przez dłuższy czas. Dziewczynka uważała, że było to bardzo ładnie ze strony stracha, ale rozśmieszył ją sposób, w jaki biedak zrywał orzechy. Jego wypchane ręce były tak niezręczne, a orzechy tak malutkie, że upuścił na ziemię prawie tyle samo, ile włożył do koszyka. Ale poczciwemu strachowi było wszystko jedno, ile czasu zajmie mu napełnianie koszyka, gdyż dzięki zrywaniu orzechów mógł przebywać z dala od ognia. Obawiał się bowiem, że jakaś iskra mogłaby upaść na słomę i spalić go. Trzymał się więc w odpowiedniej odległości od płomieni i tylko kiedy Dorota układała się do snu, podszedł, żeby ją otulić suchymi liśćmi. Pod tym nakryciem było jej zacisznie i ciepło. To też spała głęboko do rana. Kiedy się rozwidniło, Dorota umyła twarz w wodzie źródlanej i wkrótce wyruszyli wszyscy w kierunku szmaragdowego grodu. Był to dzień obfitujący w przygody. Nasi podróżnicy uszli zaledwie kawałek, gdy ujrzeli ogromną przepaść, która przecinała drogę. Była to przepaść tak szeroka, że las rosnący po drugiej stronie wydawał się bardzo odległy. A kiedy doczołgali się na skraj i spojrzeli w dół, zobaczyli, że była także bardzo głęboka, o skalistym dnie. Zbocza miała tak strome, że nikt nie potrafiłby zejść na dół. Przez chwilę zdawało się, że to już kres podróży. Co teraz zrobimy? Spytała z rozpaczą Dorota. Nie mam najmniejszego pojęcia, odpowiedział blaszany drwal, a Lew potrząsnął swoją gęstą grzywą i pogrążył się w zadumie. Ale strach zabrał śmiało głos. Nie umiemy fruwać, to rzecz oczywista. Ani też nie uda nam się zejść w głąb przepaści. Więc jeżeli nie potrafimy także jej przeskoczyć, musimy pozostać tu, gdzie się obecnie znajdujemy. Sądzę, że potrafiłbym przez nią przeskoczyć,
powiedział tchórzliwy lew, uprzednio obliczywszy przezornie odległość. A więc wszystko w porządku, stwierdził Strach. Bo możesz po kolei przenieść każdego z nas na grzbiecie. Dobrze, spróbuję, zgodził się lew. Kto pierwszy? Ja, oświadczył Strach. Jeżeli bowiem okazałoby się, że nie potrafisz przeskoczyć przepaści, wówczas Dorota zabiłaby się, a blaszany drwal roztrzaskałby się o skały. Jeżeli zaś mnie weźmiesz na plecy, nie będzie to miało wielkiego znaczenia, bo jeśli nawet upadnę, nic mi się nie stanie. Sam boję się okropnie, że spadnę w przepaść, powiedział tchórzliwy lew. Ale nie ma chyba innego wyjścia. Trzeba spróbować. Siadaj mi więc na plecy i spróbujmy. Strach usadowił się na grzbiecie lwa, a wielkie zwierzę zbliżyło się do skraju przepaści i, kuląc się, przysiadło na ziemi. Dlaczego nie rozpędzisz się do skoku? Zapytał Strach. Dlatego, że my, lwy, skaczemy w inny sposób, odpowiedział lew. Następnie wielkim susem przeszył powietrze i wylądował szczęśliwie po drugiej stronie przepaści. Wszyscy ucieszyli się bardzo i podziwiali jego zręczność. Kiedy Strach zsunął się z grzbietu zwierzęcia, lew z powrotem przeskoczył przepaść. Dorota zdecydowała, że teraz kolej na nią. Wzięła Tota na rękę i wdrapała się na grzbiet lwa, drugą ręką trzymając się mocno jego grzywy. W następnej chwili miała uczucie, że frunie, ale zanim zdążyła zdać sobie z tego sprawę, znalazła się po drugiej stronie. Lew powrócił po raz drugi i zabrał blaszanego drwala. Potem wszyscy usiedli na ziemi, żeby pozwolić mu odpocząć, bo zmęczony olbrzymim wysiłkiem lew dyszał ciężko, jak wielki pies, który za dużo biegał. Las po tamtej stronie był bardzo gęsty, ciemny i ponury. Kiedy lew wypoczął, wyruszyli drogą brukowaną żółtą kostką. Zastanawiając się po cichu, czy wyjdą kiedykolwiek spośród drzew i znajdą się znowu w blasku słońca. Ich niepokój powiększyły dziwne głosy dochodzące z głębi lasu. Lew szepnął im, że w tej części kraju mieszkają kalidachy. Kim są kalidachy? Zapytała dziewczynka. Są to straszliwe zwierzęta o ciele niedźwiedzia, a głowie tygrysa, odpowiedział lew. Szpony mają tak długie i ostre, że mogłyby rozszarpać mnie równie łatwo jak ja Tota. Boję się okropnie kalidachów. Wcale się temu nie dziwię, odrzekła Dorota. To muszą być straszliwe potwory. Lew chciał jej odpowiedzieć, gdy nagle nowa przepaść przecięła im drogę. Była tak szeroka i głęboka, że lew od razu się zorientował, że jej nie przeskoczy. Usiedli więc na ziemi, żeby się zastanowić, co robić dalej. Po głębokim namyśle odezwał się Strach. Nad przepaścią stoi wielkie drzewo. Jeżeli blaszany drwal potrafi ściąć je w ten sposób, żeby upadło na drugą stronę, będziemy mogli przejść po nim jak po moście. To pierwszorzędny pomysł, powiedział lew. Można by pomyśleć, że masz w głowie rozum, a nie słomę. Blaszany drwal wziął się od razu do roboty, a siekiera jego była tak ostra, że bardzo szybko prawie przerąbał drzewo. Wówczas lew oparł swe mocne przednie łapy o pień i pchnął go z całej siły. Wielkie drzewo pochyliło się i upadło z trzaskiem poprzez przepaść, opierając się koroną po drugiej stronie. Już mieli wkroczyć na ten dziwny most, gdy głuchy pomruk kazał im podnieść oczy. Ku swemu przerażeniu zobaczyli biegnące w ich kierunku dwie wielkie bestie o niedźwiedzich tułowiach i tygrysich łbach. To kalidachy! Wykrzyknął tchórzliwy lew, drżąc na całym ciele. Szybko! Zawołał Strach. Na drugą stronę! Dorota przedostała się pierwsza, niosąc Tota w ramionach. Za nią podążył blaszany drwal, a potem Strach. Lew, chociaż był przerażony, odwrócił się w kierunku kalidachów i wydał tak głośny i straszliwy ryk, że Dorota krzyknęła, a Strach o mało się nie przewrócił.
Nawet dzikie bestie zatrzymały się raptownie i spojrzały na niego zdumione. Ale widząc, że przewyższają lwa wzrostem i przypomniawszy sobie, że są we dwóch, a on tylko jeden, kalidachy ruszyły znowu naprzód. Lew wbiegł szybko na leżące drzewo i odwrócił się, żeby zobaczyć, co robią. Kiedy dzikie bestie, nie zatrzymując się ani na chwilę, wkroczyły na pień drzewa, lew powiedział do Doroty: Jesteśmy zgubieni! Rozedrał nas na kawałki swoimi ostrymi szponami! Stań tuż koło mnie, a będę walczył z nimi do ostatniego tchu! Poczekaj chwilę! Zawołał Strach. Rozmyślał on przez cały czas, jak znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji. I teraz poprosił blaszanego drwala, żeby odrąbał część pnia opartego o brzeg przepaści. Blaszany drwal wziął się od razu do roboty i kiedy oba kalidachy były już blisko, drzewo padło z trzaskiem w głąb przepaści, a wraz z nim runęły na ostre skały dna obydwa przeraźliwie wyjące potwory. A więc, powiedział tchórzliwy lew, wydając głębokie westchnienie ulgi. Widzę, że jeszcze trochę pożyjemy. Ogromnie się z tego cieszę, bo nie żyć to chyba bardzo nieprzyjemnie. Tak mnie te potwory przestraszyły, że jeszcze mi serce wali. Ach, powiedział ze smutkiem blaszany drwal. Chciałbym mieć serce i móc słuchać jego bicia. Po tej przygodzie nasi podróżnicy jeszcze bardziej niż dotychczas pragnęli wyjść z lasu. Szli więc tak prędko, że Dorota zmęczyła się i lew wziął ją na grzbiet. Ku ich wielkiej radości las stawał się coraz rzadszy i po południu znaleźli się nagle nad szeroką, wartko płynącą rzeką. Po drugiej stronie rzeki dostrzegli drogę wybrukowaną żółtą kostką. Droga prowadziła przez piękną okolicę, wśród zielonych łąk pełnych barwnych kwiatów, a wzdłuż drogi rosły drzewa, z których gałęzi zwieszały się wspaniałe owoce. Ucieszyli się wszyscy, widząc tę prześliczną krainę. W jaki sposób przedostaniemy się na drugą stronę rzeki? Spytała Dorota. To bardzo łatwo, odpowiedział Strach. Blaszany drwal wybuduje nam tratwę i będziemy mogli rzekę przepłynąć. Blaszany drwal wziął zaraz siekierę i zaczął ścinać małe drzewka na tratwę. Strach tymczasem wypatrzył na brzegu drzewo obsypane wspaniałymi owocami. Bardzo to ucieszyło Dorotę, która przez cały dzień żywiła się tylko orzechami. Teraz miała pyszny obiad z dojrzałych owoców. Ale zrobienie tratwy trwa długo, nawet jeśli ktoś jest tak zręczny i wytrwały jak blaszany drwal. Kiedy nadeszła noc, tratwa wciąż jeszcze nie była gotowa. Poszukali więc przytulnego miejsca pod drzewami i spali tam świetnie do samego rana. Dorota śniła o szmaragdowym grodzie i o dobrym czarnoksiężniku Ozie, który pomoże jej wrócić prędko do własnego domu. Pole maków o trującej woni. Następnego ranka gromadka podróżnych ocknęła się wypoczęta i pełna nadziei, a Dorota zjadła godne księżniczki śniadanie, składające się z brzoskwiń i śliwek zerwanych z drzew rosnących nad rzeką. Za nimi został ciemny las, przez który przedostali się szczęśliwie, chociaż napotkali wiele przeszkód. Przed sobą mieli piękny, słoneczny krajobraz, który wprost zdawał się zapraszać do dalszej wędrówki. Wprawdzie szeroka rzeka odgradzała ich od tego pięknego kraju, lecz tratwa była prawie zupełnie gotowa. I gdy blaszany drwal zrąbał jeszcze kilka pni i przymocował je drewnianymi kołkami, mogli odbić od brzegu. Dorota wzięła Tota na ręce i usiadła pośrodku tratwy. Kiedy na tratwę wszedł tchórzliwy lew, zakołysała się niepokojąco, gdyż zwierzę było wielkie i bardzo ciężkie. Ale Strach na wróble i blaszany drwal stanęli na drugim końcu, żeby utrzymać równowagę. Obaj wzięli do rąk długie tyki i odpychali nimi tratwę. Początkowo posuwali się naprzód bez przeszkód, ale kiedy dotarli na środek rzeki, bystry prąd porwał tratwę i unosił ją coraz dalej i dalej od drogi brukowanej żółtą kostką.
a woda była tutaj tak głęboka, że długie tyki nie mogły dosięgnąć dna. Źle z nami, westchnął blaszany drwal. Jeżeli nie uda się nam wylądować, prąd zniesie tratwę do kraju złej czarownicy, która rzuci na nas czary i przemieni w swoich niewolników. A wtedy ja nie zdobędę rozumu, powiedział strach na wróble. A ja odwagi, powiedział tchórzliwy lew. A ja nie będę miał serca, powiedział blaszany drwal. A ja nigdy nie wrócę do domu, powiedziała Dorota. Musimy koniecznie dostać się do szmaragdowego grodu, orzekł strach na wróble i tak silnie odepchnął tratwę, że jego długa tyka ugrzęzła w mule na dnie rzeki. Zanim zdołał ją wyciągnąć, tratwa odpłynęła i biedny strach został samotny na środku nurtu, trzymając się tyki. Żegnajcie! Krzyknął w ślad za resztą załogi, a oni byli naprawdę bardzo zmartwieni, że muszą opuścić go w niedoli. Blaszany drwal nawet zaczął płakać, ale na szczęście przypomniał sobie, że może zardzewieć i otarł łzy fartuszkiem Doroty. Oczywiście dla stracha była to przygoda mocno niefortunna. Jestem teraz w gorszej sytuacji niż wtedy, kiedy spotkałem Dorotę, rozmyślał. Wprawdzie wówczas również sterczałem na kiju, ale w polu i mogłem przynajmniej udawać, że straszę wróble. Jaki jednak jest pożytek ze stracha tkwiącego na kiju na środku rzeki? Obawiam się, że już nigdy nie zdobędę rozumu. Kiedy prąd unosił tratwę coraz dalej, lew powiedział. Trzeba się ratować. Mam nadzieję, że uda mi się dopłynąć do brzegu i przyciągnąć za sobą tratwę, jeśli tylko będziecie się trzymać mocno mojego ogona. Skoczył do wody. Blaszany drwal złapał go za ogon, a lew zaczął płynąć co sił w kierunku brzegu. Nie przychodziło mu to łatwo, chociaż był taki wielki. Po trochu jednak zaczęli opierać się prądowi. Dorota wzięła długi kij od blaszanego drwala i popychała tratwę w stronę lądu. Wszyscy byli bardzo zmęczeni, gdy nareszcie dopłynęli do brzegu i wylądowali na zielonej trawie. Zorientowali się wówczas, że prąd zniósł ich daleko od żółtej drogi prowadzącej do szmaragdowego grodu. Co teraz robić? Zapytał blaszany drwal, gdy lew położył się na trawie, żeby wyschnąć w słońcu. Musimy w każdym razie dostać się z powrotem na drogę, powiedziała Dorota. Najlepiej będzie iść brzegiem rzeki, aż na nią trafimy, zauważył lew. Więc kiedy już wypoczęli, Dorota podjęła z ziemi swój koszyczek i powędrowali zielonym brzegiem w kierunku drogi. Była to prześliczna kraina, radująca oczy widokiem kwiatów i drzew owocowych. Słońce świeciło wesoło i gdyby nie troska o stracha, czuliby się zupełnie szczęśliwi. Podążali naprzód śpiesznym krokiem. Tylko Dorota zatrzymywała się od czasu do czasu, żeby zerwać jakiś piękny kwiatek. Nagle blaszany drwal wykrzyknął. Patrzcie! Spojrzeli w stronę rzeki i zobaczyli biednego stracha tkwiącego na kiju w samym środku wody, samotnego i strapionego. W jaki sposób możemy go uratować? Spytała Dorota. Lew i blaszany drwal potrząsnęli tylko głowami, bo nie wiedzieli, co robić. Gdy usiedli wszyscy na brzegu i patrzyli ze smutkiem na stracha, obok nich przefrunął bocian, który, widząc naszych podróżnych, zatrzymał się, żeby wypocząć nad wodą. Kto jesteście i dokąd idziecie? Spytał bocian. Ja jestem Dorota, odpowiedziała dziewczynka. A to są moi przyjaciele, blaszany drwal i tchórzliwy lew. Idziemy do szmaragdowego grodu. Tędy nie biegnie droga, powiedział bocian, wyciągając swoją długą szyję i przyglądając się uważnie niezwykłym podróżnym. Wiem o tym, powiedziała Dorota. Ale zgubiliśmy stracha na wróble i zastanawiamy się właśnie, jak go uratować. A gdzie on jest? Zapytał bocian. Tam w rzece, odparła dziewczynka. Gdyby nie był taki duży i ciężki, to bym ci go przyniósł, powiedział bocian. Wcale nie jest ciężki, wykrzyknęła z zapałem Dorota. Bo jest wypchany słomą, a jeżeli przyniesiesz go do nas, będziemy ci wdzięczni całe życie. Dobrze, spróbuję, zgodził się bocian.
ale jeżeli okaże się za ciężki, będę musiał zostawić go na rzece. Wielki ptak wzbił się w powietrze, pofrunął nad wodę i niebawem znalazł się koło Stracha, który sterczał na swoim kiju. Następnie chwycił Stracha, uniósł go w górę i po chwili położył na brzegu obok siedzących wędrowców. Gdy Strach znalazł się znowu wśród przyjaciół, był tak szczęśliwy, że uściskał wszystkich, nie wyłączając nawet lwa i Tota. A kiedy wyruszyli w drogę, śpiewał radośnie z każdym krokiem. Bim bam bum, bim bam bum. Bałem się, że będę musiał na zawsze zostać pośrodku rzeki, powiedział. Ale poczciwy bocian uratował mnie. Jeśli kiedykolwiek zdobędę rozum, odnajdę go, żeby mu się w jakiś sposób odwdzięczyć. Nie ma o czym mówić, powiedział bocian, który leciał obok nich. Zawsze chętnie pomagałem każdemu w kłopocie. Ale teraz muszę już was opuścić, bo dzieci czekają na mnie w gnieździe. Mam nadzieję, że uda wam się odnaleźć szmaragdowy gród i że os spełni wasze wyżyczenia. Dziękujemy ci bardzo, odpowiedziała Dorota, po czym uprzejmy bocian uniósł się w powietrze i znikł im z oczu. Powędrowali dalej, słuchając śpiewu różnokolorowych ptaków i patrząc na piękne kwiaty, rosnące teraz tak gęsto, że pokrywały ziemię barwnym dywanem. Jedne miały kielichy żółte, inne białe, niebieskie i czerwone, a obok nich olśniewały oczy Doroty swą wspaniałą barwą wielkie kępy purpurowych maków. Czy nie są prześliczne? Spytała dziewczynka, wdychając ostry zapach kwiatów. Prawdopodobnie, odpowiedział Strach na wróble. Gdybym miał rozum, podobałyby mi się jeszcze więcej. Gdybym miał serce, to bym je pokochał, dodał blaszany drwal. Lubiłem zawsze kwiaty, powiedział lew. Są takie bezsilne i kruche, ale nigdy nie widziałem w lesie tak pięknych jak te. Przy drodze kwitło teraz coraz więcej purpurowych maków i coraz mniej innych kwiatów. I wkrótce znaleźli się na wielkiej łące pełnej samych maków. Jest rzeczą wiadomą, że gdy tych kwiatów rośnie w jakimś miejscu dużo, ich zapach jest tak silny, że każdy, kto go wdycha, zasypia. A jeśli śpiący pozostanie dłużej wśród tej woni, zaśnie na wieki. Dorota jednak nie wiedziała o tym. Nie mogła zresztą wydostać się z kręgu pięknych, purpurowych kwiatów, gdyż rosły wszędzie dookoła. To też nagle zaczęły jej ciążyć powieki i zapragnęła odpoczynku. Ale blaszany drwal nie pozwolił na to. Musimy się pośpieszyć, żeby przed zapadnięciem zmroku powrócić na drogę wykładaną żółtą kostką, powiedział. A Strach zgodził się z nim. Szli więc ciągle dalej, aż wreszcie Dorota nie mogła już dłużej utrzymać się na nogach. Oczy zamykały się jej mimo woli i wreszcie, zapominając gdzie jest, upadła między maki i zasnęła twardym snem. Co teraz zrobimy? Spytał blaszany drwal. Jeśli ją tu zostawimy, umrze, powiedział lew. Zapach kwiatów zabije zresztą nas wszystkich. Ja sam z trudem otwieram oczy, a pies już śpi. I rzeczywiście tak było. Toto upadł obok swojej małej pani. Ale Strach na wróble i blaszany drwal, nie będąc istotami z krwi i kości, nie odczuwali zgubnych skutków woni kwiatów. Biegnij szybko, powiedział Strach do lwa. Uciekaj z tego zabójczego pola kwiatów tak prędko, jak tylko potrafisz. Małą dziewczynkę wyniesiemy stąd, lecz jeśli ty zaśniesz, będziemy musieli cię zostawić, bo jesteś za ciężki, żeby cię udźwignąć. Lew ocknął się. Skoczył naprzód tak szybko, jak tylko mógł i zniknął im z oczu. Zrobimy z rąk stołeczek i będziemy ją nieść, zaproponował Strach. Położyli Tota na rękach Doroty, potem spletli dłonie na kształt stołka, z ramion zrobili oparcie i nieśli śpiącą dziewczynkę poprzez kwiaty. Szli i zdawało się, że olbrzymi dywan śmiercionośnych kwiatów nigdy się nie skończy. Idąc wzdłuż brzegu rzeki, znaleźli swego przyjaciela lwa, uśpionego wśród maków. Kwiaty okazały się silniejsze od olbrzymiego zwierzęcia, które dało w końcu za wygraną i padło na ziemię
niedaleko miejsca, gdzie kończyło się wreszcie makowe pole i rozciągał się zielony obszar słodko pachnących traw. Nie potrafimy mu pomóc, powiedział ze smutkiem blaszany drwal. Jest za ciężki, nie udźwigniemy go. Musimy go tutaj zostawić uśpionego na wieki. Może mu się przyśni, że wreszcie zdobył odwagę. Jakże mi przykro, rzekł Strach. Lew, chociaż tchórzliwy, był bardzo dobrym towarzyszem. Zanieśli śpiącą dziewczynkę nad rzekę, daleko od pola maków, żeby nie wdychała więcej trującego zapachu kwiatów. Tam położyli ją ostrożnie na miękkiej trawie i oczekiwali jej przebudzenia w orzeźwiającym wietrze. Królowa myszy polnych. Jesteśmy już niedaleko od drogi z żółtej kostki, zauważył Strach. Przyszliśmy prawie na to samo miejsce, skąd nas uniosła rzeka. Blaszany drwal chciał właśnie odpowiedzieć, kiedy usłyszał stłumione mruczenie. Odwrócił więc głowę. Zawiasy działały wspaniale. I zobaczył dziwne zwierzę skaczące w ich kierunku po trawie. Był to wielki, żółty, dziki kot. Blaszany drwal pomyślał sobie, że chyba poluje, bo uszy zwierzęcia przylegały do głowy, w szeroko otwartym pysku widniały 2 rzędy ostrych zębów, a czerwone oczy płonęły niczym ogniste kule. Gdy zwierzę podbiegło bliżej, blaszany drwal ujrzał, że ściga szarą mysz polną. I chociaż nie miał serca, uznał, że dziki kot nie ma prawa zamordować takiego ładnego, bezbronnego stworzenia. To też gdy dziki kot przebiegał obok niego, zamierzył się siekierą. Przerażony napastnik rzucił się do ucieczki, a polna mysz, uwolniona od wroga, zatrzymała się. Zbliżywszy się powoli do blaszanego drwala, powiedziała cienkim głosikiem. Stokrotne dzięki i wdzięczność dozgonna, uratowałeś mi życie. Nie ma doprawdy o czym mówić, rzekł uprzejmie blaszany drwal. Nie posiadam serca, więc staram się pomóc każdemu, kto potrzebuje przyjaciela, nawet jeśli jest to tylko mysz. Tylko mysz! Wykrzyknęła z oburzeniem. Ja jestem królową wszystkich polnych myszy. Doprawdy? Rzekł blaszany drwal, kłaniając się. Ratując mi życie, dokonałeś nie tylko szlachetnego, ale i wielkiego czynu, dodała królowa. W tej chwili kilka myszy przybiegło z największą szybkością, na jaką tylko potrafiły się zdobyć ich małe nóżki, i gdy ujrzały królową, wykrzyknęły. Ach, myślałyśmy, że wasza królewska mość została zjedzona. W jaki sposób udało się waszej wysokości uciec przed dzikim kotem? I skłoniły się tak nisko przed królową, że prawie stanęły na głowach. Ten dziwny, blaszany człowiek, odpowiedziała królowa, uratował mi życie. Odtąd musicie mu wiernie służyć i spełniać każde jego życzenie. Przyrzekamy to czynić, pisnęły chórem zwierzątka. Ale nagle rozbiegły się na wszystkie strony, bo Toto przebudził się ze snu i widząc tyle myszy w pobliżu, szczeknął radośnie i skoczył w sam środek szarej gromady. Toto bowiem, mieszkając jeszcze w Kansas, bardzo lubił polować na myszy i nie uważał tego za nic złego. Ale blaszany drwal chwycił Tota na ręce i trzymając go mocno, zawołał do myszy. Wracajcie, wracajcie! Toto nie zrobi wam krzywdy. Słysząc to, królowa wysunęła głowę spod źdźbła trawy i spytała nieśmiało. Czy na pewno nas nie ugryzie? Nie pozwolę mu na to, powiedział blaszany drwal. Nie obawiajcie się. Myszy przydreptały powoli z powrotem, a Toto przestał szczekać, chociaż próbował się wydostać z rąk drwala. Na pewno by go ugryzł, gdyby dobrze o tym nie wiedział, że blachy ugryźć nie można. Wreszcie odezwała się jedna z największych myszy. Czy możemy w jakiś sposób odwdzięczyć się wam za uratowanie życia naszej królowej? Nie sądzę, żeby to było konieczne, odrzekł blaszany drwal. Ale Strach, który próbował coś wymyślić, lecz nie mógł, ponieważ miał głowę wypchaną słomą, powiedział szybko. Ależ tak! Możecie uratować naszego przyjaciela, tchórzliwego lwa, który zasnął na makowym polu. Lwa?
krzyknęła maleńka królowa. Przecież on nas pożre! Nic podobnego, oświadczył Strach. Ten lew jest tchórzem. Czy to możliwe? Zdziwiła się mysz. Sam tak mówi o sobie, odpowiedział Strach. I nigdy nie skrzywdziłby kogoś, kto jest naszym przyjacielem. Jeżeli pomożesz nam uratować go, przyrzekam ci, że będzie obchodził się z wami jak najlepiej. Dobrze, zgodziła się królowa. Zaufamy ci. Ale co mamy robić? Czy dużo jest myszy, które uważają cię za swoją królową i są ci posłuszne? Ach tak, 1000, odpowiedziała. Wezwij je więc. Niech przyjdą tu najszybciej jak mogą i niech każda przyniesie długi sznurek. Królowa zwróciła się do otaczających ją myszy i kazała im natychmiast wezwać cały swój lud. Wysłuchawszy jej rozkazów, myszy rozbiegły się szybko w różnych kierunkach. Teraz, powiedział Strach do blaszanego drwala, idź nad brzeg rzeki, tam gdzie rosną drzewa i zrób wózek, który mógłby udźwignąć lwa. Blaszany drwal udał się od razu we wskazanym kierunku i wziął się do roboty. Szybko zrobił wózek z konarów drzew, z których odrąbał mniejsze gałązki wraz z liśćmi. Wyciosał 4 koła i przymocował je drewnianymi kołkami. Pracował tak prędko, że gdy zjawiły się pierwsze szeregi myszy, wózek był już gotowy. Myszy przybywały ze wszystkich stron, a były ich 1000, duże, małe i średnie. I każda trzymała sznurek w pyszczku. Właśnie wtedy Dorota ocknęła się z długiego snu i otworzyła oczy. Zdziwiła się bardzo, widząc, że leży na trawie, otoczona 1000 myszy, które przypatrują się jej nieśmiało. Ale Strach opowiedział dziewczynce o wszystkim, a odwracając się w stronę dostojnej królowej, rzekł: Pozwól, że cię przedstawię jej królewskiej mości. Dorota skłoniła się z powagą, a królowa wykonała głęboki dyg, po czym rozpoczęły przyjacielską pogawędkę. Strach na wróble i blaszany drwal zaczęli przywiązywać myszy do wózka przyniesionymi przez nie sznurkami. Oczywiście wózek był 1000 razy większy od myszy, ale gdy zaprzężono już wszystkie, mogły go z łatwością uciągnąć. Strach na wróble i blaszany drwal wsiedli do wózka, a dziwne koniki zawiozły ich szybko na miejsce, gdzie leżał uśpiony lew. Z wielkim wysiłkiem, bo lew był ciężki, udało im się dźwignąć go do wózka. Wówczas królowa kazała szybko ruszyć w drogę, obawiając się, że jeśli myszy zostaną dłużej na makowym polu, również zapadną w sen. W pierwszej chwili małe stworzonka, chociaż było ich tak wiele, ledwie mogły uciągnąć obciążony wózek. Ale blaszany drwal i Strach zaczęli go popychać i wkrótce udało się wydostać lwa z makowego pola na zielone łąki, gdzie znowu mógł oddychać słodkim, świeżym powietrzem, a nie trującą wonią kwiatów maku. Dorota wyszła na ich spotkanie i dziękowała gorąco myszkom za uratowanie życia jej przyjacielowi. Bardzo się przywiązała do wielkiego zwierzęcia i cieszyła się ogromnie z jego ocalenia. Myszy wyprzęgnięto i pozwolono im wrócić do domu. Królowa myszy ostatnia udała się w drogę. Jeżeli kiedykolwiek będziemy wam potrzebne, powiedziała, wyjdźcie w pole i wezwijcie nas, a przyjdziemy wam z pomocą. Do widzenia! Do widzenia! Odkrzyknęli wszyscy i królowa pierzchnęła, a Dorota chwyciła Tota na ręce i trzymała go mocno, żeby nie pobiegł za myszką i nie przestraszył jej. Potem usiedli wszyscy obok lwa, czekając na jego przebudzenie. A Strach przyniósł Dorocie na obiad owoce z pobliskiego drzewa. Rozdział 10. Strażnik wrót. Upłynęło sporo czasu, zanim tchórzliwy lew obudził się z głębokiego snu. Leżał bowiem długo wśród kwiatów maku, wdychając ich zabójczą woń. Ale kiedy otworzył oczy i stoczył się z wózka, był bardzo zadowolony, że jeszcze żyje. Biegłem tak szybko, jak tylko mogłem, powiedział, podnosząc się i ziewając. Ale kwiaty były mocniejsze ode mnie. Jakżeście mnie stamtąd wydostali? Opowiedzieli mu więc o polnych myszkach i o tym, jak pięknie postąpiły, ratując go od śmierci. A tchórzliwy lew rzekł, śmiejąc się.
Myślałem zawsze, że jestem wielki i groźny. A tymczasem wątłe kwiaty o mało mnie nie zabiły, a takie małe zwierzątka jak myszy ocaliły mi życie. Jakie to wszystko dziwne. A teraz, przyjaciele, co robimy dalej? Musimy wrócić na drogę brukowaną żółtą kostką, powiedziała Dorota. A potem powędrujemy do szmaragdowego grodu. Kiedy lew wypoczął i odzyskał siły, wyruszyli w drogę, krocząc radośnie po miękkiej, zielonej murawie. I nie minęło wiele czasu, gdy odnaleźli szosę z żółtej kostki. Szosa była gładka i dobrze wybrukowana. Naokoło rozciągał się piękny krajobraz. Podróżnicy cieszyli się, zostawiając za sobą las niebezpieczeństwa, które kryły się w jego mrocznym cieniu. Znowu wzdłuż drogi wznosiły się płoty, ale były pomalowane na zielono i kiedy wędrowcy znaleźli się przed małym domkiem, gdzie z pewnością ktoś mieszkał, zobaczyli, że domek także jest pomalowany na zielono. W ciągu popołudnia przeszli obok kilku takich domków, a od czasu do czasu mieszkańcy stawali we drzwiach i przyglądali się im, jak gdyby chcieli o coś zapytać. Ale nikt nie podchodził bliżej, ani nie odzywał się do nich, lękając się wielkiego lwa. Wszyscy ci ludzie mieli ubrania w pięknym szmaragdowo-zielonym kolorze, a na głowach spiczaste czapki, podobnie jak Munchkinowie. To chyba jest kraina Oz, rzekła Dorota. Zbliżamy się na pewno do szmaragdowego grodu. Tak, odpowiedział Strach. Wszystko jest tutaj zielone, gdy w krainie Munchkinów ulubionym kolorem był kolor niebieski. Ale mieszkańcy tego kraju nie robią wrażenia tak życzliwych i przyjacielskich jak tamci. I obawiam się, że nie znajdziemy tutaj noclegu. Chętnie zjadłabym coś innego niż owoce, powiedziała dziewczynka. A Toto na pewno umiera z głodu. Zatrzymajmy się przed najbliższym domem i porozmawiajmy z jego mieszkańcami. Gdy znaleźli się przed zamożnie wyglądającą zagrodą, Dorota podeszła śmiało do drzwi i zastukała. Jakaś kobieta uchyliła nieco drzwi i zapytała przez szparę. Czego sobie życzysz, moje dziecko? Dlaczego prowadzisz z sobą tego wielkiego lwa? Chcielibyśmy tu przenocować, jeśli pani się zgodzi, powiedziała Dorota. A lew jest moim przyjacielem i nie uczyni pani nic złego. Czy jest oswojony? Zapytała kobieta, otwierając drzwi trochę szerzej. Ależ tak, powiedziała Dorota. A poza tym jest wielkim tchórzem. Lękałby się pani więcej niż pani jego. No dobrze, powiedziała kobieta z namysłem, zerknąwszy jeszcze raz na lwa. Jeśli tak jest naprawdę, to możesz wejść. Dam ci wieczerzę i pozwolę przenocować. Weszli więc wszyscy do domu, gdzie oprócz kobiety znajdował się jej mąż i dwoje dzieci. Mężczyzna miał skaleczoną nogę i leżał w kącie na łóżku. Zadziwił się bardzo, widząc tak niezwykłe towarzystwo i gdy kobieta nakrywała do stołu, spytał: dokąd idziecie? Do szmaragdowego grodu, powiedziała Dorota. Do wielkiego Oza. Doprawdy, wykrzyknął gospodarz. A czy jesteście pewni, że Oz zechce was widzieć? Czemu nie? Zdziwiła się Dorota. Mówią, że nie dopuszcza nikogo przed swoje oblicze. Byłem wiele razy w szmaragdowym grodzie. To piękne, cudowne miejsce. Ale nie udało mi się nigdy ujrzeć wielkiego Oza i nie istnieje podobno żadna żyjąca istota, która by go widziała. Czy on nigdy nie opuszcza pałacu? Spytał Strach. Nigdy. Siedzi przez cały dzień w sali tronowej. I nawet ci, którzy mu usługują, nie widzieli go nigdy dotąd z bliska. Jak Oz wygląda? Spytała dziewczynka. To trudno powiedzieć, odrzekł gospodarz z namysłem. Widzisz, Oz jest wielkim czarnoksiężnikiem i może przybrać każdą postać, jakiej sobie życzy. Jedni mówią, że wygląda jak ptak. Inni twierdzą, że jest podobny do słonia. Niektórzy utrzymują, że wygląda jak kot. Są i tacy, którym ukazał się jako piękna wróżka albo krasnoludek, ale wymyśla także różne inne postaci. Jak Oz wygląda naprawdę, tego nikt nie wie. To bardzo dziwne, powiedziała Dorota. Musimy jednak w jakiś sposób dostać się do niego, inaczej wszystkie nasze trudy pójdą na marne. Dlaczego pragniecie ujrzeć straszliwego Oza? Zapytał mężczyzna.
Chcę go prosić, by dał mi trochę rozumu, powiedział strach na wróble. Ach, Oz uczyni to z łatwością, orzekł gospodarz. Ma więcej rozumu niż potrzebuje. A ja chcę prosić go o serce, powiedział blaszany drwal. I to mu nie sprawi kłopotu, odparł mężczyzna. Oz ma ogromny zbiór serc różnej wielkości i rozmaitych kształtów. A ja chciałbym go prosić o trochę odwagi, powiedział tchórzliwy lew. Oz ma w sali tronowej wielki garnek odwagi, przykryty złotą pokrywą, żeby nie mogła się ulotnić, rzekł gospodarz. Z przyjemnością da ci trochę. A ja chcę go prosić, żeby mnie odesłał do Kansas, powiedziała Dorota. Gdzie jest Kansas? Spytał człowiek ze zdziwieniem. Nie wiem, powiedziała smutnie Dorota. Ale tam jest mój dom, więc musi gdzieś być. To zupełnie możliwe. Ach, Oz wszystko wie. Przypuszczam, że znajdzie jej Kansas. Ale przedtem musicie dostać się do niego, a to będzie trudne zadanie. Bo wielki czarnoksiężnik nie chce widywać nikogo i robi tylko to, na co ma ochotę. A ty czego pragniesz? Spytał gospodarz, zwracając się do Tota. Toto tylko pomachał ogonem, bo, choć to rzecz dziwna, Toto nie umiał mówić. Kobieta poprosiła gości na wieczerzę. Usiedli więc naokoło stołu. Dorota zjadła talerz pysznej kaszy, jajecznicę i kromkę białego chleba i była bardzo zadowolona ze swego posiłku. Lew zjadł trochę kaszy, ale mu nie smakowała, ponieważ była to kasza owsiana. Wyjaśnił Dorocie, że owiec jest dobry dla koni, a nie dla lwów. Strach na wróble i blaszany drwal nie jedli nic. Toto dostał po trochu każdej potrawy i cieszył się, że znowu może zjeść coś smacznego. Teraz kobieta zaproponowała Dorocie, żeby się położyła do łóżka. Toto ułożył się obok niej, a lew czuwał przed drzwiami, żeby jej nikt nie przeszkadzał. Strach na wróble i blaszany drwal stali cichutko w kącie przez całą noc, bo oczywiście nie mogli spać. Rano, o wschodzie słońca, wyruszyli w drogę i wkrótce ujrzeli przepiękny zielony blask na niebie. To chyba szmaragdowy gród, powiedziała Dorota. Gdy wędrowali dalej, zielony blask jaśniał coraz mocniej i wydawało się im, że nadszedł nareszcie koniec ich wędrówki. Ale zanim stanęli przed wielkimi murami otaczającymi miasto, minęło już południe. Mury były wysokie, grube, jaskrawo-zielonego koloru. Naprzeciwko nich, na końcu drogi brukowanej żółtą kostką, znajdowała się wielka brama wysadzana szmaragdami, które świeciły w słońcu tak mocno, że nawet malowane oczy stracha mrużyły się od olśniewającego ich blasku. Dorota nacisnęła guziczek dzwonka przy bramie i usłyszała srebrzysty dźwięk. Wielka brama otworzyła się zwolna, podróżnicy weszli do środka i znaleźli się w wysoko sklepionej komnacie, której ściany połyskiwały niezliczonymi szmaragdami. Przed nimi stał mały człowieczek, mniej więcej tego samego wzrostu co Munchkinowie. Był od stóp do głów ubrany na zielono i nawet jego cera miała zielonkawy odcień. Obok niego stała wielka, zielona skrzynia. Ujrzawszy Dorotę i jej towarzyszy, człowieczek zapytał: Po coście przyszli do szmaragdowego grodu? Przybyliśmy, aby zobaczyć się z wielkim Ozem, odparła Dorota. Ta odpowiedź tak zdziwiła człowieczka, że aż usiadł, aby się nad nią zastanowić. Minęło już wiele lat od czasu, gdy ktoś prosił mnie o zobaczenie się z Ozem, powiedział, potrząsając głową z zakłopotaniem. Oz jest potężny i straszliwy i jeśli przychodzicie w sprawie błahej lub głupiej zakłócać mądre rozmyślania wielkiego czarnoksiężnika, może wpaść w gniew i zniszczyć was w mgnieniu oka. To nie głupia ani błaha sprawa, odrzekł strach na wróble. To bardzo ważna sprawa. Powiedziano nam, że Oz jest dobrym czarnoksiężnikiem. Tak jest istotnie, powiedział zielony człowiek. I rządzi szmaragdowym grodem dobrze i mądrze. Ale dla tych, którzy są nieuczciwi lub zbliżają się do niego tylko z ciekawości, jest straszliwy i niewielu ośmieliło się prosić nawet o ujrzenie jego twarzy. Jestem strażnikiem wrót i jeżeli prosicie o zobaczenie wielkiego Oza, muszę zaprowadzić was do jego pałacu. Ale przedtem trzeba włożyć okulary. Dlaczego? Zdziwiła się Dorota. Gdybyście nie włożyli okularów,
Świetność i blask szmaragdowego grodu mogłyby was oślepić. Nawet ci, którzy mieszkają w mieście, muszą w dzień i w nocy nosić okulary. Wszyscy są zamknięci między murami, bo os tak rozkazał, gdy budowano gród, a jeden jedyny klucz, który otwiera bramę, jest w moim posiadaniu. Otworzył wielką skrzynię i Dorota zobaczyła, że znajduje się tam pełno okularów różnej wielkości i kształtu. Wszystkie miały zielone szkła. Strażnik wrót znalazł parę okularów nadających się w sam raz dla Doroty i włożył jej na nosek. 2 złotymi paskami przymocowanymi do nich opasał jej głowę i zamknął je małym kluczykiem, znajdującym się na końcu łańcucha, który nosił na szyi. Dorota nie mogłaby ich zdjąć, nawet gdyby chciała, ale oczywiście wcale nie miała ochoty być oślepiona blaskiem szmaragdowego grodu, więc nie powiedziała ani słówka. Potem zielony człowiek włożył okulary Strachowi na wróble, blaszanemu drwalowi, lwu i nawet małemu Totowi. I wszystkie zamknął na klucz. Wreszcie sam również włożył okulary i powiedział, że jest gotów pokazać im pałac. Zdjął wielki, złoty klucz z haka na ścianie, otworzył następną bramę i wszyscy wkroczyli za nim w ulicę Szmaragdowego Grodu. Rozdział 11. Przedziwny szmaragdowy gród. Chociaż oczy ich osłaniały zielone okulary, Dorotę i jej przyjaciół po prostu oślepił przepych szmaragdowego grodu. Wzdłuż ulic wznosiły się wspaniałe domy z zielonego marmuru, wysadzane iskrzącymi się szmaragdami. Kroczyli po chodniku z takiego samego zielonego marmuru, a tam, gdzie kostki bruku stykały się z sobą, świeciły w blaskach słońca ściśle dopasowane rzędy szmaragdów. Szyby w oknach były z zielonego szkła. Nawet niebo nad miastem miało zielonkawy odcień i promienie słońca były także zielone. Mężczyźni, kobiety i dzieci nosili zielone szaty, a skóra ich była również pięknego zielonego koloru. Ze zdumieniem przyglądali się Dorocie i jej cudacznym towarzyszom, a dzieci uciekały i chowały się za matkami na widok lwa. W licznych sklepach sprzedawano zielone cukierki, zielone placuszki z kukurydzy, a także zielone buty, zielone kapelusze i zielone ubrania w różnych gatunkach. W kiosku jakiś człowiek sprzedawał zieloniutką lemoniadę, a dzieci, które ją kupowały, płaciły za nią zielonymi pieniędzmi. Dorota nie zauważyła koni, ani w ogóle żadnych innych zwierząt. Ludzie przewozili rzeczy w małych zielonych wózeczkach, które popychali przed sobą. Dorota odnosiła wrażenie, że wszystkim mieszkańcom miasta powodzi się doskonale, że są bardzo zadowoleni ze swego losu. Strażnik wrót zaprowadził Dorotę i jej przyjaciół do wielkiego budynku w samym środku grodu. Był to pałac Oza, wielkiego czarnoksiężnika. Przed pałacem stał żołnierz o długich zielonych wąsach i w zielonym mundurze. Ci cudzoziemcy, powiedział strażnik wrót do żołnierza, pragną ujrzeć wielkiego Oza. Zatrzymajcie się tutaj, odpowiedział żołnierz, a ja oznajmię mu o waszym przybyciu. Przeszli więc przez bramę pałacu i znaleźli się w wielkiej, wysłanej zielonym dywanem komnacie o wspaniałych, wysadzanych szmaragdami meblach. Żołnierz kazał wszystkim, zanim tam weszli, wytrzeć nogi o zieloną roguszkę, a gdy usiedli, powiedział uprzejmie: proszę, odpocznijcie. Pójdę przed drzwi sali tronowej i powiem Ozowi, że jesteście tutaj. Czekali długo, a gdy wreszcie żołnierz powrócił, Dorota zapytała: czy widziałeś Oza? O nie, odrzekł żołnierz. Nie widziałem go nigdy, ale rozmawiałem z nim poprzez zasłonę i przekazałem mu wieść o was. Powiedział, że jeśli tego pragniecie, udzieli wam posłuchania. Ale każdego dnia przyjmie tylko jedną osobę i każdy z was będzie musiał rozmawiać z nim sam na sam. Dlatego też, ponieważ musicie czekać, zaprowadzę was do komnat, gdzie będziecie mogli odpocząć po podróży. Dziękujemy bardzo, odpowiedziała dziewczynka. Oz jest niezmiernie dla nas łaskawy. Żołnierz dmuchnął w zielony gwizdek i natychmiast młoda dziewczyna w pięknym zielonym stroju weszła do pokoju. Miała zielone włosy i zielone oczy. Pokłoniła się nisko Dorocie, mówiąc: pójdź za mną, a zaprowadzę cię do twojej komnaty. Dorota pożegnała więc swoich przyjaciół i wziąwszy psa na ręce, podążyła za zieloną dziewczyną.
Przeszły 7 korytarzy i 3 kondygnacje schodów, aż wreszcie znalazły się w przeznaczonej dla Doroty komnacie. Był to prześliczny mały pokoik. Stało tam wygodne, miękkie łóżko z zielonym jedwabnym prześcieradłem i zieloną aksamitną kołdrą. W środku pokoju znajdowała się maleńka fontanna, która rozpylała w powietrzu smugę zielonych perfum, opadającą w rzeźbiony basen z zielonego marmuru. Piękne zielone kwiaty kwitły w oknach, a na półce stał rząd zielonych książek. Kiedy Dorota otworzyła jedną z nich, zobaczyła mnóstwo dziwnych zielonych obrazków, które były takie zabawne, że roześmiała się na głos. W szafie wisiało wiele sukienek, jedwabnych i aksamitnych. Wszystkie były w sam raz na Dorotę. Czuj się jak u siebie w domu, powiedziała zielona dziewczyna. A jeśli będziesz sobie czegoś życzyła, zadzwoń. Oz wezwie cię jutro rano. Zostawiła Dorotę samą i wróciła do jej przyjaciół. Zaprowadziła ich także do przeznaczonych im pokojów i każdy z nich zamieszkał w równie pięknej komnacie. Oczywiście nic z tej uprzejmości nie dotarło do Stracha na wróble. Kiedy znalazł się sam w pokoju, stanął bezmyślnie w kącie naprzeciwko drzwi, żeby czekać do rana. Nie wypocząłby zresztą leżąc, bo nie mógł zamknąć oczu. Tak więc stał całą noc, wpatrując się w małego pająka, który snuł swoją sieć, jak gdyby nie znajdował się w jednej z najpiękniejszych komnat na świecie. Blaszany drwal położył się z przyzwyczajenia do łóżka, tak jak kiedyś, gdy był jeszcze istotą z krwi i kości. Ale ponieważ nie potrafił spać, spędził noc poruszając zawiasami, by upewnić się o ich sprawnym działaniu. Lew wolałby posłanie z suchych liści w lesie, gdyż nie czuł się dobrze w zamknięciu. Miał jednak dość rozsądku, żeby się tym nie kłopotać, wskoczył więc na łóżko i zwinąwszy się w kłębek jak kot, ukołysał się do snu cichym mruczeniem. Następnego ranka, po śniadaniu, zielona dziewczyna przyszła po Dorotę i wystroiła ją w jedną z najładniejszych sukienek, z zielonego brokatu. Dorota włożyła na nią zielony jedwabny fartuszek, zawiązała zieloną wstążkę na szyi Tota i oboje udali się do sali tronowej wielkiego Oza. Najpierw weszli do obszernego przedsionka, gdzie znajdowało się wiele dam dworu i dworzan w bogatych szatach, których jednym zajęciem były rozmowy i plotki. Każdego ranka wyczekiwali przed salą tronową, chociaż Oz nie dopuszczał ich nigdy do siebie. Gdy weszła Dorota, spojrzeli na nią ciekawie, a jeden z nich szepnął: Czy istotnie przychodzisz tu, aby spojrzeć w oblicze wielkiego Oza? Oczywiście, rzekła dziewczynka. Jeżeli on zechce zobaczyć się ze mną. Ach, zechce na pewno, powiedział żołnierz, który zawiadomił czarnoksiężnika o jej przybyciu. Chociaż na ogół nie lubi, jeśli ktoś go prosi o spotkanie. W pierwszej chwili rozgniewał się nawet i chciał, żebym odesłał cię tam, skąd przyszłaś. Ale potem spytał mnie, jak wyglądasz. I kiedy opowiedziałem o twoich srebrnych trzewiczkach, bardzo się zaciekawił. Powiedziałem mu jeszcze o znaku na twoim czole i zgodził się dopuścić cię przed swoje oblicze. Rozległ się dźwięk dzwonka i zielona dziewczyna oznajmiła Dorocie. To znak. Do sali tronowej musisz wejść sama. Otworzyła niewielkie drzwi. Dorota weszła śmiało do najpiękniejszej na świecie komnaty. Był to duży, okrągły pokój z wysoko sklepionym sufitem wysadzanym, podobnie jak ściany i posadzka, olbrzymimi szmaragdami, ściśle do siebie przylegającymi. Na sklepieniu jaśniało niby słońce wielkie światło, w którego promieniach szmaragdy mieniły się cudownym blaskiem. Ale najbardziej zaciekawił Dorotę wysoki tron z zielonego marmuru, który stał pośrodku pokoju. Miał kształt krzesła i świecił od klejnotów, jak zresztą wszystko w komnacie. Na krześle spoczywała ogromna głowa, bez tułowia, bez rąk i nóg. Głowa była zupełnie łysa, większa niż głowa największego olbrzyma i miała oczy, nos i usta. Gdy zdumiona i przerażona Dorota zatrzymała się, oczy zwróciły się ku niej zwolna i spojrzały na nią bystro i spokojnie. Potem usta poruszyły się i Dorota usłyszała głos. Jestem Oz, wielki i straszliwy. Kim jesteś i czego żądasz ode mnie? Głos, którym przemówiła olbrzymia głowa, brzmiał mniej groźnie niż można było oczekiwać. Dziewczynka zdobyła się więc na odwagę i powiedziała: Jestem Dorota,
mała i słaba. Przychodzę cię prosić o pomoc. Oczy patrzyły na nią uważnie przez długą chwilę. Potem głos rzekł. Skąd masz srebrne trzewiczki? Były własnością złej czarownicy ze wschodu, gdy spadł na nią mój dom i zabił ją, odpowiedziała. Skąd masz ten znak na czole? Pytał dalej głos. Pocałowała mnie dobra czarownica z północy, która życzyła mi szczęścia i przysłała do ciebie. Oczy znowu spojrzały bystro na dziewczynkę i dostrzegły, że mówiła prawdę. Potem Oz spytał. Czego chcesz ode mnie? Pomóż mi wrócić do Kansas, do ciotki Emilii i wuja Henryka, odpowiedziała z powagą Dorota. Nie chcę mieszkać w twoim kraju, chociaż jest taki piękny. Ciotka Emilia martwi się na pewno, że tak długo nie wracam. Oczy mrugnęły 3 razy. Potem spojrzały na sufit i na posadzkę, obracając się wokół w tak dziwaczny sposób, że zdawało się dostrzegać dokładnie każdą część pokoju. Wreszcie spojrzały znowu na Dorotę. Dlaczego mam ci pomóc? Spytał Oz. Bo ty jesteś silny, a ja jestem słaba. Bo ty jesteś wielkim czarnoksiężnikiem, a ja tylko bezbronną, małą dziewczynką. Ale byłaś dość mocna, żeby zabić złą czarownicę ze wschodu, powiedział Oz. To się stało przypadkiem, odrzekła Dorota z prostotą. Wcale tego nie chciałam. Dam ci odpowiedź, powiedziała głowa. Nie oczekuj, że pomogę ci wrócić do Kansas, zanim nie uczynisz czegoś dla mnie w zamian za to. W tym kraju każdy musi płacić za wszystko, co otrzymuje. Jeżeli pragniesz, żebym użył mojej czarodziejskiej siły i odesłał cię do domu, musisz uczynić coś dla mnie. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Co mam zrobić? Spytała Dorota. Zgładzić złą czarownicę z zachodu, odpowiedział Oz. Ależ ja tego nie potrafię! Wykrzyknęła zdumiona Dorota. Zabiłaś czarownicę ze wschodu i masz srebrne trzewiczki, w których tkwią potężne czary. Już tylko jedna jedyna zła czarownica została w całym kraju i dopiero wtedy, gdy zawiadomisz mnie o jej śmierci, odeślę cię do Kansas, ale nie wcześniej. Dziewczynka zaś zaczęła płakać. Tak bardzo zmartwiły ją słowa Oza. A oczy mrugnęły znowu i patrzyły na nią z niepokojem, zupełnie jak gdyby wielki Oz czuł, że Dorota może mu pomóc, jeśli tylko zechce. Nigdy nie zabiłam z własnej woli nic i nikogo, łukała dziewczynka. A nawet gdybym chciała, to jak mogę zgładzić złą czarownicę? Jeżeli ty, wielki i straszliwy, nie potrafisz jej zabić, dlaczego oczekujesz tego ode mnie? Nie wiem, odpowiedziała głowa. Ale taka jest moja odpowiedź. Dopóki nie umrze zła czarownica, nie zobaczysz ani twego wuja, ani ciotki. Pamiętaj, że czarownica jest zła, straszliwie zła i powinna zginąć. Odejdź teraz i nie proś o spotkanie ze mną, póki nie wykonasz swego zadania. Dorota, bardzo zmartwiona, opuściła salę tronową i wróciła tam, gdzie lew, strachne wróble i blaszany drwal czekali na nią, chcąc usłyszeć, co powiedział jej Oz. Nie ma dla mnie nadziei, oznajmiła im ze smutkiem dziewczynka. Oz nie odeśle mnie do domu, póki nie zabije złej czarownicy z zachodu, a tego przecież nigdy nie zrobię. Jej przyjaciele byli też bardzo zmartwieni, ale nie mogli jej w niczym pomóc. Poszła więc do swego pokoju, położyła się na łóżku i płakała, póki nie zasnęła. Następnego ranka żołnierz o zielonych wąsach przyszedł do stracha na wróble i powiedział: Pójdź ze mną, Oz przysyła po ciebie. Strach poszedł za nim i pozwolono mu wejść do wielkiej sali tronowej, gdzie na szmaragdowym tronie zasiadała bardzo piękna pani. Miała na sobie szatę z gazy, a na zielonych lokach świeciła korona wysadzona szmaragdami. Z jej ramion wyrastały skrzydła o cudownym kolorze, a tak lekkie, że trzepotały przy najlżejszym powiewie. Gdy strach skłonił się tak głęboko, jak tylko pozwoliło jego wypchane słomą ciało, piękna pani spojrzała na niego łagodnie i rzekła: Jestem Oz, wielki i straszliwy. Kim jesteś i dlaczego do mnie przyszedłeś? Strach oczekiwał widoku wielkiej głowy, o której mu opowiadała Dorota. To też zdziwił się bardzo, ale odpowiedział odważnie. Jestem tylko zwykłym wypchanym słomą strachem na wróble. Dlatego nie mam rozumu i przychodzę cię prosić, abyś zamiast słomy umieściła rozum w mojej głowie,
żebym mógł stać się człowiekiem i być taki sam jak inni twoi poddani. Dlaczego mam to uczynić dla ciebie? Spytała pani. Ponieważ jesteś mądra i potężna i tylko ty możesz mi dopomóc, odpowiedział strach. Nigdy nie udzielam moich łask za darmo, odpowiedziała pani. Ale mogę ci obiecać, że jeżeli zgładzisz złą czarownicę z zachodu, ofiaruję ci tyle rozumu i to w tak doskonałym gatunku, że staniesz się najmędrszym człowiekiem w całym moim państwie. Przecież to od Doroty żądałaś, żeby zabiła czarownicę, powiedział zdziwiony strach. Istotnie. Jest mi bowiem wszystko jedno, kto z was ją zabije. Ale póki czarownica nie zginie, nie mogę spełnić twego życzenia. Teraz odejdź i nie przychodź do mnie, aż zasłużysz na rozum, którego pragniesz tak bardzo. Strach powrócił do swoich przyjaciół ogromnie zmartwiony i powtórzył im słowa Oza. A Dorota zdziwiła się, że wielki czarnoksiężnik nie był głową, którą widziała, ale piękną panią. To wszystko jedno, powiedział strach. Brakuje jej serca tak samo jak blaszanemu drwalowi. Następnego ranka żołnierz o zielonych wąsach przyszedł do blaszanego drwala i powiedział: Os przysłał po ciebie. Pójdź ze mną. Blaszany drwal udał się za nim i wszedł do wielkiej sali tronowej. Nie wiedział, czy spotka Oza w postaci pięknej pani, czy wielkiej głowy. Miał jednak nadzieję, że będzie to piękna pani. Jeśli to będzie głowa, mówił do siebie, to na pewno nie obdaruje mnie sercem, bo przecież sama jest bez serca i nie może zlitować się nade mną. Jeśli jednak będzie to piękna pani, błagać ją będę o serce, bo podobno wszystkie niewiasty mają dobre serca. Ale kiedy drwal wszedł do wielkiej sali tronowej, nie zobaczył ani głowy, ani pani, bo Os przybrał postać straszliwego potwora. Był prawie tak wielki jak słoń, a zielony tron niemalże uginał się pod jego ciężarem. Głowa potwora była podobna do łba nosorożca, ale miała 5 oczu. Z potwornego tułowia, obrośniętego gęstym włosem, wyrastało 5 długich ramion i 5 długich, cienkich nóg. Czegoś obrzydliwszego nie można było sobie wyobrazić. Całe szczęście, że blaszany drwal nie miał serca, bo zabiłoby głośno i szybko z przerażenia. Ale ponieważ drwal był z blachy, nie zląkł się wcale, tylko poczuł ogromne rozczarowanie. Jestem Os, wielki i straszliwy, zaryczał groźnie potwór. Kim jesteś i czego żądasz ode mnie? Jestem drwalem, ale blaszanym. Dlatego nie mam serca i nie mogę kochać. Proszę cię, daj mi serce, żebym stał się podobny do innych ludzi. Dlaczego mam to zrobić? Spytał potwór. Ponieważ tego pragnę, a ty jeden możesz spełnić moją prośbę. Odpowiedział drwal. Os zawył głucho i mruknął. Jeżeli istotnie pragniesz mieć serce, musisz na to zasłużyć. W jaki sposób? Spytał drwal. Pomóż Dorocie zgładzić złą czarownicę z zachodu, odpowiedział potwór. Gdy czarownica zginie, przyjdziesz do mnie, a dam ci największe, najlepsze i najbardziej kochające serce w całej krainie Os. Blaszany drwal powrócił zasmucony do swoich przyjaciół i opowiedział im o spotkaniu ze straszliwym potworem. Wszyscy dziwili się wielce, że tyle postaci przybiera wielki czarnoksiężnik, a lew rzekł: Jeżeli zmieni się w potwora przy spotkaniu ze mną, ryknę z całej siły i tak go przestraszę, że zrobi wszystkiego, czego zażądam. Jeżeli zamieni się w piękną panią, udam, że skaczę na nią i w ten sposób zmuszę go do spełnienia mojej woli. A jeżeli stanie się wielką głową, będzie zdany na moją łaskę, bo będę toczył tę głowę naokoło pokoju, póki nie przyrzeknie dać nam tego, czego pragniemy. Bądźcie więc dobrej myśli, przyjaciele. Na pewno wszystko się uda. Następnego ranka żołnierz o zielonych wąsach zaprowadził lwa do wielkiej sali tronowej i pozwolił mu stanąć przed obliczem Oza. Lew od razu wszedł do sali i spoglądając wokoło ujrzał ku swemu zdziwieniu, że przed tronem znajdowała się kula ognista, tak płomienna, że z trudem tylko mógł patrzeć na nią. W pierwszej chwili pomyślał, że Os przypadkiem dostał się w ogień i pali się, ale kiedy spróbował się zbliżyć, żar był tak wielki, że osmalił mu wąsy. Drżąc na całym ciele, lew poczołgał się bliżej drzwi.
Wtedy kula ognista przemówiła spokojnym, cichym głosem. Jestem Oz, wielki i straszliwy. Kim jesteś i dlaczego mnie poszukujesz? A lew odpowiedział. Jestem tchórzliwy lew, który się wszystkiego boi. Przychodzę cię prosić o odwagę, ażebym mógł stać się prawdziwym królem zwierząt, tak jak mnie nazywają ludzie. Dlaczego ja właśnie miałbym dać ci odwagę? Zapytał Oz. Ponieważ jesteś największym ze wszystkich czarnoksiężników i ty jedyny posiadasz moc spełnienia mojej prośby, odpowiedział lew. Ognista kula zapłonęła jeszcze jaskrawiej, a głos rzekł. Przynieś mi dowód śmierci złej czarownicy, a wtedy dam ci odwagę. Ale póki czarownica żyje, musisz pozostać tchórzem. Lwa rozgniewały te słowa, ale nie potrafił nic rzec w odpowiedzi. A gdy tak stał, patrząc w milczeniu na ognistą kulę, zapłonęło takim żarem, że zadarł ogon i wybiegł z komnaty. Uspokoił się dopiero na widok oczekujących go przyjaciół. Opowiedział im też zaraz o swoim straszliwym spotkaniu z czarnoksiężnikiem. Co teraz zrobimy? Zapytała Dorota smutnie. Możemy zrobić tylko jedno, odrzekł lew. Pójść do krainy winków, odnaleźć złą czarownicę i zabić ją. A jeżeli to się nie uda, rzekła Dorota, to nigdy nie zdobędę odwagi, oznajmił lew. A ja nigdy nie zmądrzeję, dodał strach. A ja nigdy nie będę miał serca, powiedział drwal. A ja nigdy nie zobaczę ani ciotki Emilii, ani wuja Henryka, powiedziała Dorota i zaczęła płakać. Uważaj, krzyknęła zielona dziewczyna. Poplamisz łzami swoją zieloną jedwabną szatę. Dorota otarła oczy i rzekła. Musimy spróbować, ale ja nie chcę nikogo zabić, nawet po to, żeby zobaczyć znowu ciotkę Emilię. Pójdę z tobą. Jestem jednak zbyt wielkim tchórzem, by zabić czarownicę, powiedział lew. Pójdę i ja, oznajmił strach. Ale nie będziesz miała ze mnie wielkiego pożytku. Jestem taki głupi. Chociaż nie mam serca, nie potrafię zrobić nic złego nawet czarownicy, zauważył blaszany drwal. Ale jeżeli pójdziecie wszyscy, pójdę razem z wami. Zdecydowali się więc udać w drogę następnego ranka. Blaszany drwal wyostrzył siekierę o zielony kamień młyński i naoliwił porządnie zawiasy. Strach wypchał się sam świeżą słomą, a Dorota namalowała mu na nowo oczy, żeby lepiej widział. Zielona dziewczyna, która była dla nich bardzo dobra, napełniła koszyczek Doroty różnymi przysmakami i zawiesiła na szyi Tota dzwoneczek na zielonej wstążce. Poszli wcześnie spać i spali mocno aż do rana. Obudziło ich pianie zielonego koguta, mieszkającego na dziedzińcu za pałacem, oraz gdakanie kury, która złożyła zielone jajko. Rozdział 12. W poszukiwaniu złej czarownicy. Żołnierz o zielonych wąsach odprowadził Dorotę i jej przyjaciół ulicami Szmaragdowego Grodu, aż do izby strażnika wrót. Ten odpiął im okulary i włożył je z powrotem do wielkiej skrzyni, a potem uprzejmie otworzył bramę. Która droga prowadzi do złej czarownicy z zachodu? Spytała Dorota. Nie ma tam drogi, odpowiedział strażnik wrót. Nikt nie chce iść w tamtą stronę. W jaki więc sposób ją odnajdziemy? Dopytywała się Dorota. To bardzo łatwe, odpowiedział strażnik. Niech tylko czarownica dowie się, że przebywacie w krainie winków, sama was odnajdzie i uczyni z was swoich niewolników. Może jej się nie udać, rzekł strach, bo właśnie my mamy zamiar ją zgładzić. O, to zupełnie co innego, powiedział strażnik wrót. Nikt dotychczas tego nie uczynił, więc byłem przekonany, że weźmie was w niewolę, tak jak to zrobiła z innymi. Ale uważajcie, jest bowiem zła silna i może nie dać się zgładzić. Idźcie w kierunku zachodzącego słońca, a znajdziecie ją. Podziękowali mu więc, pożegnali i poszli w kierunku zachodu, wędrując polami porośniętymi miękką trawą, przetykaną białymi stokrotkami i żółtymi jaskrami. Dorota ku swemu wielkiemu zdziwieniu zobaczyła, że piękna jedwabna szata, którą ją obdarowano w pałacu, straciła swój zielony kolor i stała się śnieżno-biała. Wstążka zawiązana wokoło szyi Tota też zupełnie zbielała, podobnie jak suknia Doroty. Szmaragdowy gród został daleko za nimi.
Gdy szli naprzód, grunt stawał się coraz bardziej chropowaty i falisty. Nie było w tym kraju zagród ani domów i od bardzo dawna nie uprawiano ziemi. Po południu słońce paliło im twarze. Nigdzie bowiem nie było drzew, w których cieniu można by się schronić. To też zanim zapadła noc, Dorotę, Tota i Lwa ogarnęło takie zmęczenie, że położyli się na trawie i zasnęli, a blaszany Drwal i Strach czuwali nad nimi. Zła czarownica z zachodu miała tylko jedno oko, ale mogła nim widzieć tak daleko, jakby to był teleskop. Więc gdy siedząc w drzwiach swojego zamku, popatrzyła wokoło, ujrzała uśpioną Dorotę i jej przyjaciół. Byli jeszcze bardzo daleko, ale złą czarownicę rozgniewało ich przybycie do jej kraju. Dmuchnęła więc w srebrny gwizdek, który miała na szyi. Natychmiast ze wszystkich stron przybiegła gromada wielkich wilków o długich nogach, dzikich oczach i ostrych zębach. Podążcie do tych cudzoziemców, powiedziała czarownica, i rozerwijcie ich na strzępy. Czy nie uczynisz z nich swoich niewolników? Zapytał przewodnik wilków. Nie, odrzekła czarownica. Jedno z nich jest z blachy, a jedno ze słomy. Jedno jest dziewczynką, a jedno lwem. Nikt z nich nie nadaje się do pracy, więc możecie rozszarpać ich w kawałki. Bardzo chętnie. Zgodził się wilk i popędził jak mógł najszybciej, a za nim reszta stada. Całe szczęście, że Strach na wróble i blaszany Drwal nie spali i usłyszeli nadbiegające wilki. Teraz ja będę walczył, wykrzyknął blaszany Drwal. Schowajcie się za mnie, a ja pójdę im naprzeciw. Chwycił za siekierę, którą tak dobrze wyostrzył, a kiedy przewodnik wilków zbliżył się do niego, podniósł rękę i odrąbał mu głowę. Po chwili przybiegł inny wilk i też padł pod ostrzem broni blaszanego Drwala. Wilków było 40 i wkrótce 40 martwych ciał leżało u stóp blaszanego Drwala. W ten czas Drwal odłożył siekierę i usiadł obok Stracha na wróble, który rzekł: Dzielnie walczyłeś, przyjacielu. Czekali do rana, póki się Dorota nie przebudziła. Widząc wielki stos kosmatych wilków, dziewczynka przeraziła się, ale blaszany Drwal opowiedział jej zaraz o nocnej przygodzie. Podziękowała mu więc za uratowanie im wszystkim życia, a po śniadaniu znowu wyruszyli w drogę. Tego samego ranka zła czarownica wyjrzała z okna zamku swoim jedynym okiem, które mogło widzieć bardzo daleko, i spostrzegła, że wszystkie wilki leżą bez życia, a cudzoziemcy wędrują spokojnie dalej. Rozgniewała się jeszcze bardziej i podniósłszy do ust swój srebrny gwizdek, gwizdnęła dwukrotnie. Natychmiast przyfrunęło ku niej stado dzikich wron, tak wielkie, że zaciemniło niebo. A zła czarownica rzekła do króla wron: Pofruń natychmiast do cudzoziemców, wydziob im oczy i rozedrzyj ich na strzępy. Wrony pofrunęły wielkim stadem w kierunku Doroty i jej przyjaciół, a dziewczynka, widząc je, bardzo się przeraziła. Ale Strach rzekł: Teraz nadeszła moja kolej. Połóżcie się za mną, a nic wam się złego nie stanie. Położyli się więc wszyscy na ziemi, a Strach wyprostował się i wyciągnął ramiona. Ponieważ wszystkie ptaki lękają się słomianych strachów, więc i wrony, ujrzawszy go, przelękły się i nie miały odwagi przylecieć bliżej. Lecz król wron powiedział: To tylko wypchany człowiek, wydziobie mu oczy. I przyfrunął do Stracha, który od razu pochwycił go i ukręcił mu głowę. Potem przyfrunęła inna wrona, a on również ukręcił jej głowę. Wron było 40 i Strach ukręcił 40 głów. Wreszcie wszystkie wrony legły martwe u jego nóg. Wtedy Strach kazał wstać swoim towarzyszom i ruszyli w dalszą drogę. Gdy zła czarownica wyjrzała znowu i zobaczyła wszystkie swoje wrony nieżywe, wpadła w straszliwą wściekłość i zagwizdała 3 razy na srebrnym gwizdku. W powietrzu rozległo się brzęczenie i natychmiast przyfrunął do niej rój czarnych pszczół. Lećcie do cudzoziemców i zakłujcie ich na śmierć, rozkazała czarownica. Pszczoły pofrunęły szybko w kierunku Doroty i jej przyjaciół, ale Drwal ujrzał je z daleka, a Strach zdecydował, co trzeba zrobić. Weź ode mnie słomę i okryj nią dziewczynkę, psa i lwa, powiedział do Drwala, a pszczoły nie będą mogły ich urządlić. Drwal uczynił, jak mu kazano.
Dorota położyła się tuż obok lwa i wzięła Tota w ramiona, a słoma okryła ich dokładnie. Gdy pszczoły nadleciały, zobaczyły tylko drwala. Chcąc go urządlić, przyfrunęły bliziutko i połamały żądła o blachę, nic nie szkodząc drwalowi. A ponieważ pszczoły, gdy połamią żądła, umierają, smutny los spotkał czarne pszczoły złej czarownicy. Całe ich stosy spadały z blaszanego ciała drwala, niby sypki pył węglowy. Dorota i lew podnieśli się z ziemi, a dziewczynka pomogła blaszanemu drwalowi doprowadzić stracha do porządku. Wypchała go na nowo słomą i strach znów wyglądał tak samo jak przedtem. Potem wyruszyli w dalszą drogę. Zła czarownica wpadła w taką wściekłość, gdy zobaczyła martwe ciała swoich czarnych pszczół, leżące nieruchomo na kształt węglowego pyłu, że zaczęła tupać nogami, wyrywać sobie włosy z głowy i zgrzytać zębami. Wezwawszy 12 niewolników spośród winków, dała im ostre włócznie, rozkazała iść do cudzoziemców i zabić ich. Winkowie nie byli zbyt odważni, ale musieli robić to, co im kazano. Maszerowali więc, póki nie znaleźli się blisko Doroty. Wówczas lew ryknął groźnie i skoczył ku nim, a biedni winkowie tak się przerazili, że natychmiast wzięli nogi za pas, jak tylko mogli najszybciej. Kiedy wrócili do zamku, zła czarownica kazała ich zbić i odesłała do roboty, a sama zaczęła się zastanawiać, co teraz zrobić. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nie powiodły się jej wszystkie próby zniszczenia cudzoziemców. Była jednak czarownicą równie potężną, jak złą. Wkrótce więc obmyśliła dalszy plan działania. W tej szafie znajdowała się złota czapka, ozdobiona diamentami i rubinami. Ta czapka była zaczarowana. Ktokolwiek ją posiadał, mógł 3-krotnie przywołać skrzydlate małpy, które musiały być wtedy posłuszne jego rozkazom. Ale nikt nie mógł rozkazywać tym dziwnym istotom więcej niż 3 razy. Już 2 razy zła czarownica korzystała z usług zaczarowanej czapki. Po raz pierwszy, gdy uczyniła winków swoimi niewolnikami i zdobyła władzę nad ich krainą. Pomogły jej wówczas właśnie skrzydlate małpy. Po raz drugi przyszło jej z pomocą, gdy walczyła z samym Wielkim Ozem i wypędziła go z krainy zachodu. Teraz po raz ostatni wolno jej było posłużyć się czarodziejską czapką. I dlatego też nie chciała korzystać z jej czarów, dopóki władała jeszcze innymi sposobami. Ale kiedy straciła swoje rozjuszone wilki i drapieżne wrony i żądlące pszczoły, a niewolników przepędził precz tchórzliwy lew, wiedziała, że pozostał jej tylko jeden jedyny sposób zniszczenia Doroty i jej przyjaciół. Zła czarownica wyjęła zatem z szafy złotą czapkę i włożyła ją na głowę. Stanęła potem na lewej nodze i wyrzekła powoli: Ip, pi, pep, pi, kak, ki. Potem stanęła na prawej nodze i powiedziała: Hil, lo, hol, lo, hel, lo. Potem stanęła na obu nogach i krzyknęła na cały głos: Ziz, z, zuz, z, zik. Teraz czar zaczął działać. Niebo pociemniało i ciche, głuche dźwięki zabrzmiały w powietrzu. Słychać było szelest skrzydeł, gwar rozmów i śmiech, a gdy słońce wyszło zza chmur, złą czarownicę otaczał tłum małp o olbrzymich, potężnych skrzydłach u ramion. Jedna z nich, większa od innych, wyglądała na króla. Przyfrunęła tuż do czarownicy i zapytała: Wezwałaś nas po raz 3 i ostatni. Jakie są twoje rozkazy? Idźcie do cudzoziemców, którzy ośmielili się wkroczyć na moje ziemię i zabijcie ich wszystkich, lwa tylko pozostawiając przy życiu, powiedziała zła czarownica. Przyprowadźcie to zwierzę do mnie. Mam zamiar nałożyć na niego uprząż jak na konia i zmusić do pracy. Będziemy posłuszne twoim rozkazom, powiedział król małp. Wrzeszcząc i piszcząc, skrzydlate małpy pofrunęły w kierunku Doroty i jej przyjaciół. Jedne chwyciły blaszanego drwala, uniosły go w powietrze, a potem rzuciły na ziemię tam, gdzie wznosiły się ostre skały. Drwalu upadł na skały z wielkiej wysokości i leżał pogruchotany i połamany. Nie mógł się ani poruszyć, ani nawet jęknąć. Inne małpy chwyciły stracha i długimi palcami wyciągnęły mu całą słomę z głowy i ubrania. Potem zwinęły w węzełek i zawiesiły na szczycie wysokiego drzewa jego kapelusz, buty i ubranie. Pozostałe małpy zarzuciły sznur na szyję lwa i zacisnęły tyle węzłów,
że nie mógł ani gryźć, ani drapać, ani w ogóle walczyć w żaden inny sposób. Potem uniosły go w górę i pofrunęły wraz z nim do zamku czarownicy, gdzie umieszczono go w małym dziedzińcu, ogrodzonym żelazną, wysoką kratą, skąd nie mógł uciec. Tylko Dorocie nie uczyniły nic złego. Stojąc z totem na ręku, patrzyła na to, co spotkało jej towarzyszy i oczekiwała swojej kolei. Król skrzydlatych małp przyfrunął do niej, wyciągając długie, owłosione ramiona i szczerząc kły, ale gdy ujrzał ślad pocałunku dobrej czarownicy na czole Doroty, zatrzymał się, dając znak innym, aby jej nie dotykały. Nie wolno nam uczynić nic złego tej małej dziewczynce, rzekł. Chroni ją potęga dobroci, która jest większa niż potęga zła. Nie możemy zrobić nic więcej, jak tylko zanieść ją do zamku i oddać w moc złej czarownicy. Ostrożnie więc i łagodnie dźwignęły małpy Dorotę z ziemi i uniosły się wraz z nią w powietrze, podążając do zamku czarownicy. Opuściły dziewczynkę na schodach przed głównym wejściem, a król małp tak powiedział do czarownicy. Byłyśmy ci posłuszne. Spełniłyśmy te twoje żądania, które były możliwe do spełnienia. Blaszany drwal i strach na wróble zginęli z naszych rąk, a lwa uwiązałyśmy na twoim dziedzińcu. Nie ośmieliłyśmy się jednak skrzywdzić małej dziewczynki, ani też psa, którego trzyma na ręku. Ale teraz nadszedł już kres twojej nad nami władzy i już nas nigdy więcej nie ujrzysz. I wszystkie skrzydlate małpy, śmiejąc się i wrzeszcząc, uniosły się w powietrze i zniknęły. Zła czarownica zdziwiła się i zarazem zmartwiła, widząc znak na czole Doroty, gdyż zrozumiała, że ani skrzydlatym małpom, ani jej samej nie wolno skrzywdzić dziewczynki. Spojrzała na nóżki Doroty, a ujrzawszy srebrne trzewiczki, zadrżała. Wiedziała bowiem, jaki potężny czar w nich się krył. W pierwszej chwili czarownica chciała jak najszybciej uciec od Doroty, ale gdy popatrzyła w jej oczy i dostrzegła ich dziecięcą niewinność, zrozumiała, że dziewczynka nie wie wcale o cudownej władzy, jaką obdarzyły ją srebrne trzewiczki. Zła czarownica zaśmiała się skrycie i pomyślała sobie: mogę zrobić z niej moją niewolnicę, bo ona nie wie wcale, jak użyć swej mocy. Przemówiła zatem do Doroty dumnie i groźnie. Pójdź za mną i rób wszystko, co ci każę, bo inaczej zginiesz, tak jak zginęli blaszany drwal i strach na wróble. Dorota podążyła za nią przez wiele pięknych komnat zamkowych, aż do kuchni, gdzie czarownica kazała jej pozmywać garnki i kotły, zamieść podłogę i dołożyć drew do ognia. Dorota wzięła się pokornie do roboty. Postanowiła pracować, ile jej sił starczy, szczęśliwa, że zła czarownica darowała jej życie. Pozostawiwszy Dorotę przy ciężkiej pracy, czarownica udała się na dziedziniec zamkowy, żeby nałożyć uprząż na tchórzliwego lwa, jak na konia. Pomyślała sobie, że na pewno doskonale się ubawi, gdy przejedzie się powozem zaprzęgniętym w lwa. Ale kiedy otworzyła bramę, lew ryknął groźnie i skoczył na nią z taką wściekłością, że przerażona czarownica wybiegła i zamknęła za sobą bramę. Jeżeli nie uda mi się ujarzmić cię, powiedziała czarownica do lwa przez kratę w bramie, zagłodzę cię na śmierć. Nie dostaniesz nic do jedzenia, dopóki nie będziesz mi posłuszny. Nie przynosiła więc żadnego jedzenia uwięzionemu lwu. Ale każdego dnia w południe podchodziła do bramy, pytając: czy pozwolisz nałożyć na siebie uprząż? A lew odpowiadał: nie, nigdy. Jeżeli wejdziesz na ten dziedziniec, to cię zagryzę. Lew mógł się sprzeciwiać żądaniom czarownicy, bo każdej nocy, gdy ta zła kobieta zasypiała, Dorota zanosiła mu jedzenie wykradzione z kredensu. Kiedy się najadł, wyciągał się na posłaniu strawy, a Dorota kładła się obok niego, przytulając główkę do jego miękkiej, włochatej grzywy. Rozmawiali o wspólnych troskach i snuli plany ucieczki. Ale nie mogli znaleźć żadnego sposobu wydostania się z zamku. Bez przerwy pilnowali ich żółci winkowie, którzy byli niewolnikami złej czarownicy i zbyt się bali, żeby oprzeć się jej rozkazom. Dziewczynka musiała pracować ciężko przez cały dzień, a czarownica często groziła, że zbije ją starym parasolem, który stale nosiła przy sobie. Ale prawdę mówiąc, nie ośmieliłaby się uderzyć Doroty, lękając się znaku na jej czole. Dziewczynka nie wiedziała o tym i trwożyła się ciągle o siebie i Tota. Pewnego razu, gdy czarownica uderzyła Tota parasolem, dzielny piesek rzucił się na nią i ugryzł ją w nogę. Ale nie popłynęła ani jedna kropla krwi,
bo czarownica była tak zła, że jej krew wyschła wiele lat temu. Życie Doroty było teraz bardzo smutne, gdyż zrozumiała, że stąd szczególnie trudno jej będzie powrócić do Kansas, do ciotki Emilii. Czasem płakała gorzko całymi godzinami, a Toto siedział u jej stóp, patrzył na nią i skomlił żałośnie, pragnąc w ten sposób okazać współczucie swojej małej pani. Naprawdę piesek wcale nie dbał o to, czy był w Kansas, czy w kraju Oz, póki był razem z Dorotą. Ale wiedział, że dziewczynka martwi się bardzo, więc i on martwił się także. Zła czarownica pragnęła ponad wszystko posiąść na własność srebrne trzewiczki, które Dorota stale miała na nóżkach. Wrony, pszczoły i wilki legły martwe, a całą potęgę złotej czapki już czarownica zużyła. Posiadanie zaś srebrnych trzewiczków dałoby jej większą moc niż wszystko, co straciła. Obserwowała uważnie Dorotę, usiłując podpatrzeć, czy kiedykolwiek zdejmuje trzewiczki. Sądziła, że wtedy mogłaby je ukraść. Ale dziewczynka była tak dumna ze swoich pięknych trzewiczków, że zdejmowała je tylko w nocy albo przy myciu. Czarownica zbyt lękała się w ciemności, żeby wejść w nocy do pokoju Doroty, a jej lęk przed wodą był jeszcze większy niż obawa ciemności. Wolała więc trzymać się z daleka, gdy Dorota się myła. Stara czarownica bowiem bała się wody jak ognia. Ale zła baba była bardzo sprytna i w końcu wymyśliła sposób zdobycia tego, czego pragnęła. Umieściła żelazną sztabę na samym środku podłogi w kuchni, a potem swoją czarnoksięską sztuką uczyniła to żelazo niewidzialnym dla ludzkich oczu. Gdy więc Dorota przeszła kilka kroków, potknęła się o sztabę i upadła jak długa. Nic jej się wprawdzie nie stało, ale spadł jej z nogi jeden ze srebrnych trzewiczków. Zanim go podniosła, czarownica chwyciła go i włożyła na własną kościstą nogę. Ucieszyła się zła kobieta, że jej się tak udało. Zdobywszy jeden trzewik, posiadła również połowę czarów i Dorota nie mogła ich już użyć przeciwko niej, jeśli by nawet wiedziała, jak to uczynić. Dziewczynka, widząc, że czarownica zabrała jej śliczny trzewiczek, zawołała z gniewem: „Oddaj mi mój bucik!” „Nie oddam”, powiedziała czarownica, „bo teraz to mój pantofel, a nie twój”. „Jesteś bardzo niedobra”, krzyknęła Dorota. „Nie masz prawa mi go zabierać”. „Właśnie, że mam”, powiedziała szyderczo czarownica. „A kiedyś zabiorę ci także i drugi”. Rozgniewana Dorota chwyciła wiadro stojące w pobliżu i oblała czarownicę wodą od stóp do głów. Wówczas zła kobieta wydała głośny okrzyk trwogi i zdumiona Dorota zobaczyła, że czarownica zaczęła się kurczyć i nagle upadła na ziemię. „Spójrz, co zrobiłaś!” wrzasnęła. „Za chwilę się rozpuszczę!” „Bardzo mi przykro”, rzekła Dorota, która przeraziła się naprawdę, widząc, że czarownica rozpuszcza się w wodzie jak cukier. „Czy nie wiedziałaś, że woda to śmierć dla mnie?” jęknęła czarownica z rozpaczą. „Oczywiście, że nie”, tłumaczyła się Dorota. „Skąd mogłam wiedzieć?” „Tak, za kilka chwil rozpuszczę się zupełnie, a ty będziesz miała cały zamek dla siebie. Postępowałam źle przez całe życie, ale nigdy nie myślałam, że mała dziewczynka potrafi zniszczyć i mnie, i moje złe uczynki. Patrz, ginę!” Z tymi słowy czarownica rozpłynęła się w brązową, bezkształtną masę, która zalała czyściutką podłogę w kuchni. Widząc, że czarownica rozpuściła się zupełnie, Dorota wyciągnęła ze studni drugie wiadro wody i wylała ją na podłogę, a potem wymiotła wszystko za drzwi. Następnie podniosła z ziemi srebrny trzewiczek i wsunęła znowu na nogę. Potem, nareszcie wolna, wybiegła na dziedziniec, żeby powiedzieć lwu, jak zginęła czarownica z zachodu i że już nie są więźniami w obcym kraju. Rozdział 13. Ratunek. Tchórzliwy lew ucieszył się bardzo, gdy usłyszał, że zła czarownica rozpłynęła się w wodzie. Dorota natychmiast otworzyła drzwi jego więzienia i wypuściła go na wolność. Poszli razem do zamku, a tam Dorota wezwała zaraz wszystkich winków i oznajmiła im, że są wolni. Wielka była radość między żółtymi winkami, bo przez wiele lat musieli ciężko pracować dla złej czarownicy, która była dla nich zawsze bardzo niedobra. Od tej pory, po wszystkie czasy, winkowie czcili ten dzień jako wielkie święto i obchodzili go uroczyście, ucztując i tańcząc.
Gdyby nasi przyjaciele, Strachne Wróble i Blaszany Drwal byli z nami, powiedział lew, byłbym zupełnie szczęśliwy. A może moglibyśmy ich uratować? Spytała trwożnie Dorota. Spróbujmy, odpowiedział lew. Wezwali więc winków i spytali ich, czy pomogą im ratować ich przyjaciół. A winkowie odrzekli, że będą szczęśliwi, mogąc odwdzięczyć się Dorocie, która wybawiła ich z niewoli. Dziewczynka wybrała więc kilku, którzy wyglądali na najmądrzejszych i wyruszyli razem w drogę. Wędrowali przez cały jeden dzień i część następnego, aż znaleźli się na skalistej równinie, gdzie pogięty i pogruchotany leżał Blaszany Drwal. Siekiera leżała obok niego, ale ostrze jej było zardzewiałe, a rękojeść złamana. Winkowie wzięli Drwala ostrożnie na ręce i zanieśli go do żółtego zamku. W drodze Dorota wylała kilka łez nad smutnymi szczątkami starego przyjaciela, a lew był przygnębiony, ale spokojny. Gdy znaleźli się w zamku, Dorota spytała winków. Czy są między wami blacharze? O tak, mamy bardzo dobrych blacharzy, odrzekli. Więc przyprowadźcie ich do mnie, powiedziała. A gdy przyszli blacharze, niosąc w koszykach wszystkie swoje narzędzia, zapytała. Czy możecie wyprostować te połamane szczątki blaszanego drwala, nadać im poprzedni kształt i spoić tam, gdzie są pęknięte? Blacharze obejrzeli drwala dokładnie i odpowiedzieli, że prawdopodobnie będą mogli naprawić go tak dobrze, że nie będzie wyglądał gorzej niż przedtem. Wzięli się więc do roboty w jednej z żółtych, wielkich komnat zamkowych i pracowali przez 3 dni i 4 noce, kując, lutując, spawając i polerując tułów, nogi, ręce i głowę blaszanego drwala, aż wrócił zupełnie do formy, a jego zawiasy działały tak sprawnie jak dawniej. Co prawda pokryty został łatami, ale była to dobra, uczciwa robota. Ponieważ zaś drwal mało dbał o swoją powierzchowność, nie zwracał wcale uwagi na łaty. Kiedy wreszcie przyszedł do izby Doroty, by podziękować jej za racunek, był tak uradowany, że wylewał łzy szczęścia. A Dorota ocierała troskliwie fartuszkiem każdą łzę na jego twarzy, żeby mu nie zardzewiały zawiasy. Lew pomagał jej gorliwie, wycierając łzy końcem ogona, aż wreszcie zmoczył go zupełnie i musiał iść na dziedziniec, żeby osuszyć go w słońcu. Jednocześnie własne łzy Doroty płynęły obficie z radości, że odzyskała swego starego przyjaciela i tych łez nie trzeba było ocierać. Gdyby tylko strach był z nami, westchnął blaszany drwal, kiedy Dorota opowiedziała mu wszystko, co się wydarzyło. Byłbym zupełnie szczęśliwy. Będziemy usiłowali go odnaleźć, powiedziała dziewczynka. Wezwała więc winków na pomoc i wędrowali znowu przez cały jeden dzień i połowę następnego, aż doszli do wysokiego drzewa, na szczycie którego skrzydlate małpy zawiesiły ubranie stracha. Drzewo było bardzo wysokie, a pień tak gładki, że niepodobieństwem było się tam wdrapać. Ale drwal powiedział od razu. Zrąbię je, a wtedy będziemy mogli zdjąć ubranie stracha. Gdy winkowie, blacharze, naprawili drwala, jeden z nich, który umiał kuć złoto, zrobił nową rękojeść z solidnego złota i osadził na niej siekierę drwala. Inni polerowali ostrze tak długo, aż zeszła cała rdza i ostrze błyszczało jak srebro. Blaszany drwal zaczął rąbać i w krótkim czasie drzewo runęło z trzaskiem, a ubranie stracha wypadło z pomiędzy gałęzi i potoczyło się na ziemię. Dorota podniosła je i poprosiła winków, żeby je odnieśli do zamku. Tam porządnie wypchano ubranie czystą, piękną słomą. I wyobraźcie sobie, strach odżył zupełnie taki sam jak przedtem i dziękował im bezustannie za ratunek. Teraz znowu wszyscy byli razem. Dorota i jej przyjaciele spędzili kilka radosnych dni w żółtym zamku, gdzie znajdowało się wszystko, co pozwala mieszkać wygodnie i przyjemnie. Ale pewnego dnia dziewczynka wspomniała ciotkę Emilię i rzekła: musimy wrócić do Oza i zażądać spełnienia obietnicy. Tak, powiedział blaszany drwal. I ja nareszcie będę miał serce. A ja rozum, wykrzyknął radośnie strach. A ja odwagę, rzekł lew w zamyśleniu. A ja wrócę do Kansas, zawołała Dorota, klaszcząc radośnie w dłonie. Ach, chodźmy chociażby jutro do Szmaragdowego Grodu. Postanowili więc tak uczynić. Następnego dnia zwołali wszystkich winków i pożegnali się z nimi. Winkowie bardzo żałowali, że cudzoziemcy ich opuszczają,
A ponieważ szczególnie przywiązali się do blaszanego drwala, prosili go, żeby został i rządził nimi i żółtą krainą wschodu. Widząc jednak, że wszyscy stanowczo chcą odejść, Winkowie dali Totowi i Lwu po złotej obroży. Dorota dostała piękną bransoletę wysadzoną diamentami. Strachowi, żeby się nie potykał, ofiarowali laskę o złotej główce. Blaszany drwal otrzymał srebrny dzbanek na oliwę, wykładany złotem i wysadzany bezcennymi klejnotami. Obdarowani wygłosili piękne dziękczynne przemówienia i tak ściskali Winków na pożegnanie, aż ich ramiona bolały. Dorota otworzyła szafę czarownicy i ujrzała tam złotą czapkę. Przymierzyła ją i stwierdziła, że jest jej całkiem do twarzy. Nie wiedziała nic o czarach złotej czapki, ale ponieważ czapka się jej podobała, postanowiła włożyć ją na głowę, a swój kapelusz od słońca schowała do koszyka. Teraz, przygotowani już do podróży, wyruszyli w kierunku Szmaragdowego Grodu. Winkowie wznieśli 3 okrzyki na ich cześć i życzyli im wszystkiego dobrego. Rozdział 14. Skrzydlate małpy. Pomiędzy zamkiem złej czarownicy i Szmaragdowym Grodem nie było drogi ani nawet ścieżki. To też gdy 5 podróżnych wędrowało tutaj w poszukiwaniu czarownicy, o wiele szybciej, chociaż wbrew swojej woli, przebyli drogę do zamku, uniesieni przez skrzydlate małpy, niż teraz, idąc przez wielkie łąki pełne kwiatów. Wiedzieli oczywiście, że muszą iść na wschód, w stronę wschodzącego słońca i z początku szli we właściwym kierunku, ale w południe, kiedy słońce było nad ich głowami, nie mogli się zorientować ani gdzie jest wschód, ani gdzie zachód i zabłądzili wśród zielonych pól. Szli jednak dalej, a kiedy w nocy księżyc wypłynął na niebo i świecił jasno, położyli się wśród słodko pachnących purpurowych kwiatów i spali mocno aż do rana. Tylko strachne wróble i blaszany drwal czuwali jak zwykle. Następnego dnia słońce jeszcze nie wzeszło, gdy wyruszyli w drogę. Szli tak śmiało, jak gdyby dobrze ją znali. Jeżeli będziemy wytrwale posuwali się naprzód, powiedziała Dorota, na pewno gdzieś dojdziemy. Ale dzień przemijał za dniem, a oni ciągle wędrowali przez szkarłatne łąki. Wreszcie strach na wróble zaczął narzekać. Zabłądziliśmy na pewno, rzekł. A jeśli nie odnajdziemy drogi do Szmaragdowego Grodu, nigdy nie zdobędę rozumu. Ani ja nigdy nie będę miał serca, oznajmił blaszany drwal. Ledwo się już mogę doczekać, kiedy dotrzemy do Oza, a musicie przyznać, że jeszcze daleka droga przed nami. Wiecie, powiedział żałośnie tchórzliwy lew. Już mi się znudziła ta włóczęga bez końca, to kręcenie się w kółko. Teraz i Dorota straciła odwagę. Usiadła na trawie i patrzyła na swoich towarzyszy. Oni też usiedli na trawie i patrzyli na nią. A Toto po raz pierwszy w życiu był zbyt zmęczony, żeby gonić motyle przelatujące tuż koło niego. Wyciągnął język dysząc i patrzył na Dorotę, jak gdyby pytając, co będą robić dalej. A gdybyśmy wezwali polne myszy? Zaproponowała dziewczynka. Może wskazałyby nam drogę do Szmaragdowego Grodu. Na pewno to uczynią, wykrzyknął Strach. Dlaczego nie pomyśleliśmy o tym wcześniej? Dorota dmuchnęła w mały gwizdek, który dała jej królowa myszy i który stale nosiła na szyi. Po kilku chwilach usłyszeli tupot małych nóżek i mnóstwo szarych myszy przybiegło do nich. Między nimi była sama królowa, która zapytała piskliwym głosikiem. Co mogę uczynić dla moich przyjaciół? Zbłądziliśmy, odpowiedziała Dorota. Czy możecie nam powiedzieć, gdzie jest Szmaragdowy Gród? Oczywiście, rzekła królowa. Ale to bardzo daleko stąd, bo cały czas szliście w przeciwną stronę. Spostrzegła złotą czapkę Doroty i powiedziała. Dlaczego nie posłużysz się czarami czapki? Wezwij skrzydlate małpy, a zaniosą cię do krainy Oza w niespełna godzinę. Nie wiedziałam wcale, że są w niej jakieś czary, odrzekła zdziwiona Dorota. Na czym one właściwie polegają? Są wypisane wewnątrz złotej czapki, odpowiedziała królowa myszy. Ale jeśli chcesz wezwać skrzydlate małpy, musimy uciekać, bo to są bardzo złośliwe stworzenia i lubią nam dokuczać. Czy nie zrobią mi nic złego? Spytała z trwogą Dorota. Ach nie, muszą być posłuszne posiadaczowi czapki. Bądź zdrowa! I znikła z oczu Doroty, a za nią pośpieszyły wszystkie myszy.
Dorota zajrzała do środka złotej czapki i zobaczyła kilka słów napisanych na podszewce. Pomyślała więc sobie, że to chyba zaklęcie. Przeczytała dokładnie wskazówki i włożyła czapkę na głowę. Ip-pi, pep-pi, kak-ki, powiedziała, stając na lewej nodze. Co ty mówisz? Spytał Strach. Hillo, hollo, hello, mówiła dalej Dorota i stanęła na prawej nodze. Hello, odpowiedział spokojnie blaszany drwal. Zizzy, zuzzy, zik, zawołała Dorota, stojąc teraz na obu nogach. W ten sposób należało zakończyć wymawianie zaklęć. Rozległ się hałas, szelest skrzydeł i natychmiast przyfrunęła do niej gromada skrzydlatych małp. Król pokłonił się nisko Dorocie i zapytał. Co rozkażesz? Chcieliśmy iść do szmaragdowego grodu, powiedziała dziewczynka. I zabłądziliśmy. Zaniesiemy was, odpowiedział król. Zaledwie wyrzekł te słowa, dwie małpy chwyciły Dorotę na ręce i wzleciały w powietrze. Inne uniosły drwala, stracha i lwa, a jedna mała małpka porwała Tota i pofrunęła za nimi, chociaż pies usiłował ją ugryźć. Początkowo Strach na wróbla i blaszany drwal byli trochę zaniepokojeni. Pamiętali przecież, jak źle potraktowani zostali przez skrzydlate małpy. Ale widząc, że teraz nie grozi im nic złego, żeglowali wesoło w powietrzu, spoglądając na piękne ogrody i lasy w dolinie. Dorota podróżowała bardzo wygodnie, unoszona przez dwie największe małpy. Sam małpi król był na jej usługi. Małpy niosły ją na złączonych łapach, jak na stołeczku i bardzo uważały, żeby niczym nie urazić dziewczynki. Dlaczego musicie być posłuszne czarom złotej czapki? Spytała Dorota. To długa historia, odpowiedział król ze śmiechem. Ale ponieważ mamy przed sobą długą podróż, szybciej minie czas, jeśli ci ją opowiem. Z przyjemnością posłucham, odrzekła Dorota. Dawno temu, rozpoczął król, byłyśmy wolne. Żyłyśmy szczęśliwie w wielkich lasach, fruwając z drzewa na drzewo, jedząc orzechy i owoce, robiąc to, co się nam podobało i nikogo nie słuchając. Może postępowanie nasze było czasem zbyt złośliwe. Sfruwałyśmy w dół, żeby ciągnąć za ogony zwierzęta nieposiadające skrzydeł, goniłyśmy ptaki i obrzucałyśmy orzechami ludzi wędrujących lasem. Żyłyśmy beztrosko, szczęśliwie, pełne radości, ciesząc się każdą chwilą. Było to wiele lat temu, zanim Oz przybył z chmury, żeby objąć władzę nad tym krajem. Mieszkała wtedy, daleko na północy, piękna księżniczka, która była równocześnie potężną czarodziejką. Używała swoich czarów, żeby pomagać ludziom i wszyscy wiedzieli, że nigdy nie skrzywdziła dobrego człowieka. Nazywała się Radosna, a mieszkała w pięknym pałacu zbudowanym z olbrzymich odłamów rubinu. Wszyscy byli zakochani w pięknej wróżce, lecz ona bardzo się martwiła, że nie może się nikomu odwzajemnić, bo mężczyźni, których znała, byli za głupi i za brzydcy, żeby dorównać komuś tak pięknemu i mądremu jak ona. Wreszcie jednak spotkała pewnego chłopca, który był urodziwy i odważny ponad wiek. Radosna zdecydowała, że gdy chłopiec dorośnie, poślubi go. Wzięła go więc do rubinowego pałacu i użyła całej swej czarodziejskiej siły, żeby uczynić go mocnym, dobrym i pięknym. Jednym słowem, takim, o jakim marzy każda kobieta. Gdy Kwelala, tak się zwał chłopiec, dorósł, wszyscy uważali, że w całym kraju nie ma równie mądrego i szlachetnego młodzieńca, nie mówiąc już o urodzie. Mój dziadek był wówczas królem skrzydlatych małp, zamieszkujących lasy niedaleko Pałacu Radosnej. Staruszek lubił śmiech i wesołość i wolał często dobry żart od dobrego obiadu. Pewnego dnia, przed samym ślubem księżniczki, dziadek mój przebywał właśnie na spacerze wraz ze swoim dworem, gdy zobaczył Kwelalę nad brzegiem rzeki. Chłopiec miał na sobie bogaty strój z różowego jedwabiu i purpurowego aksamitu. Dziadkowi zechciało się pożartować. Na jego rozkaz małpy sfrunęły na dół, pochwyciły Kwelalę i wrzuciły do wody. Wypłyń, mój piękny chłopcze, wykrzyknął dziadek. I zobacz, czy woda nie poplamiła twoich szat. Kwelala oczywiście pływał doskonale, a powodzenie wcale nie przewróciło mu w głowie. Roześmiał się, wynurzając się na powierzchnię wody i popłynął do brzegu. Radosna zobaczyła, że woda zniszczyła jego wspaniałe szaty z jedwabiu i aksamitu.
Księżniczka rozgniewała się bardzo. Domyśliła się oczywiście od razu, czyja to sprawka. Wezwała wszystkie skrzydlate małpy i powiedziała, że powinno się związać im skrzydła i postąpić z nimi tak, jak one postąpiły z Kwelalą. Wrzucić do rzeki. Ale mój dziadek błagał o łaskę ze wszystkich sił. Wiedział bowiem, że jeśli małpy znajdą się w rzece ze związanymi skrzydłami, utoną. Kwelala również wstawiał się za nimi. Radosna więc przebaczyła im wreszcie pod warunkiem, że skrzydlate małpy będą po wieczne czasy spełniały 3 życzenia właściciela złotej czapki. Czapka była przeznaczona na ślubny prezent dla Kwelali i kosztowała podobno księżniczkę pół królestwa. Oczywiście mój dziadek i wszystkie małpy od razu zgodziły się na te warunki. Tak więc doszło do tego, że musimy być posłuszne 3 rozkazom każdego właściciela złotej czapki, kimkolwiek on jest. A co się potem działo? Zapytała Dorota, którą bardzo zaciekawiło opowiadanie. Kwelala był pierwszym posiadaczem złotej czapki. Opowiadał dalej król. On pierwszy kazał nam spełnić swoje życzenie. Ponieważ jego narzeczona nie mogła na nas patrzeć, później, gdy ją poślubił, wezwał nas do lasu i zabronił nam pokazywać się na oczy swej małżonce, z czego zresztą byłyśmy bardzo rade, bośmy się jej bały jak ognia. Nie miałyśmy już nic więcej do roboty, póki złota czapka nie wpadła w ręce złej czarownicy z zachodu. Czarownica kazała nam ujarzmić winków, a później wygnała samego Oza z zachodniej krainy. Teraz złota czapka należy do ciebie i możesz żądać od nas spełnienia 3 twoich życzeń. Gdy król małp skończył swoją historię, Dorota spojrzała w dół i zobaczyła zielone, lśniące mury szmaragdowego grodu. Zdumiał ją szybki lot małp, ale była rada, że podróż już minęła. Dziwne istoty opuściły ostrożnie wędrowców przed bramą grodu. Król pokłonił się nisko Dorocie i odfrunął szybko, a za nim jego podwładni. To była pyszna jazda, powiedziała dziewczynka. Tak, i szybkie wyjście z naszych kłopotów, dodał lew. Co za szczęście, że zdobyłaś tę czarodziejską czapkę. Rozdział 15. Tajemnica straszliwego Oza. Wędrowcy zbliżyli się do wielkiej bramy szmaragdowego grodu i zadzwonili. Dzwonili dość długo, aż wreszcie otworzył znany im już strażnik wrót. O nieba! Powróciliście? Spytał zdumiony. Jak widzisz, odpowiedział strach. Sądziłem, że udaliście się w odwiedziny do złej czarownicy z zachodu. Odwiedziliśmy ją, rzekł strach. I pozwoliła wam odejść? Spytał zdumiony strażnik. Nie mogła nam w tym przeszkodzić, bo się rozpuściła, objaśnił strach. Rozpuściła? Oto dobra nowina, wykrzyknął strażnik. Kto ją rozpuścił? Dorota, powiedział lew z powagą. Wielkie nieba! Wykrzyknął strażnik i pokłonił się nisko dziewczynce. Zaprowadził ich potem do swojej izdebki i założył im na oczy okulary, które, tak jak poprzednio, wyjął z wielkiej skrzyni. Następnie weszli przez potężną bramę do szmaragdowego grodu, a kiedy mieszkańcy dowiedzieli się, że to oni rozpuścili złą czarownicę z zachodu, otoczyli tłumnie wędrowców i towarzyszyli im do pałacu Oza. Żołnierz z zielonymi wąsami stał na warcie przed wejściem, ale wpuścił ich od razu. Tam powitała ich piękna zielona dziewczyna, która zaprowadziła wszystkich do komnat zajmowanych już przez nich poprzednio. Mogli więc wypocząć, czekając na rozmowę z Wielkim Ozem. Żołnierz natychmiast oznajmił Wielkiemu Ozowi, że Dorota i jej przyjaciele wrócili z podróży, zgładziwszy uprzednio złą czarownicę. Ale Oz nie dał odpowiedzi. Sądzili, że wielki czarnoksiężnik wezwie ich natychmiast, lecz nie uczynił tego. Nie odezwał się także ani na 2, ani na 3, ani na 4 dzień. Nużące i męczące było to oczekiwanie, aż wreszcie rozgniewali się, że Oz traktuje ich tak pogardliwie, naraziwszy ich uprzednio na trud i niewolę. W końcu strach poprosił zieloną dziewczynę, żeby jeszcze raz przypomniała czarnoksiężnikowi o ich przybyciu, dodając, że jeśli nie zgodzi się zobaczyć z nimi, wezwą na pomoc skrzydlate małpy i wtedy przekonają się, czy dotrzyma swoich obietnic. Kiedy czarnoksiężnikowi powtórzono te słowa, tak się przeraził, że natychmiast przesłał im polecenie, aby przybyli do sali tronowej następnego ranka 4 minuty po 9.
Miał już kiedyś do czynienia ze skrzydlatymi małpami w zachodniej krainie i wcale nie pragnął powtórnego spotkania. 4 podróżni spędzili bezsenną noc. Każdy z nich myślało o obietnicy Oza. Dorota zasnęła na chwilę i śniła, że wróciła do Kansas, a ciotka Emilia mówi, jaka czuje się szczęśliwa, że jej mała kochana dziewczynka znowu jest w domu. Punktualnie o godzinie 9 następnego ranka żołnierz o zielonych wąsach przyszedł po nich, a w 4 minuty później wszyscy udali się do sali tronowej Wielkiego Oza. Oczywiście każde z nich sądziło, że ujrzy Oza w postaci, w której widziało go poprzednio. To też wszyscy byli bardzo zdumieni, kiedy spojrzeli wokoło i nie zobaczyli nikogo. Zatrzymali się tuż przy wejściu, tuląc się do siebie, bo cisza w pustej komnacie była jeszcze bardziej straszliwa niż wszystkie postacie, w jakich ukazał się im Oz. Nagle usłyszeli głos, który, zdając się wychodzić gdzieś ze szczytu wysokiego sklepienia, przemówił uroczyście. Jestem Oz, wielki i straszliwy. Dlaczego pragniecie mnie ujrzeć? Rozejrzeli się znowu po komnacie, ale nadal nie dostrzegli nikogo. Wreszcie Dorota spytała. Gdzie jesteś? Jestem wszędzie, odrzekł głos. Ale jestem niewidzialny dla oczu zwykłego śmiertelnika. Zasiądę teraz na tronie, żebyście mogli ze mną mówić. W istocie głos zdawał się teraz brzmieć bezpośrednio z tronu. Zbliżyli się więc do niego i Dorota odezwała się. Przyszliśmy żądać spełnienia twojej obietnicy. Jakiej obietnicy? Spytał Oz. Przyrzekłeś odesłać mnie z powrotem do Kansas, jeśli zła czarownica zostanie zgładzona, powiedziała dziewczynka. A mnie przyrzekłeś dać rozum, powiedział strach na wróble. A mnie przyrzekłeś dać serce, powiedział blaszany drwal. A mnie przyrzekłeś dać odwagę, powiedział tchórzliwy lew. Czy zła czarownica istotnie zginęła? Zapytał głos, a Dorocie zdawało się, że zadrżał. Tak, odrzekła. Rozpłynęła się w wiatrze wody, które na nią wylałam. To dopiero, zdziwił się głos. Nie spodziewałem się tego. Dobrze. Przyjdźcie do mnie jutro, bo muszę mieć trochę czasu do namysłu. Miałeś już mnóstwo czasu, powiedział gniewnie blaszany drwal. Nie będziemy czekać ani chwili dłużej, rzekł strach na wróble. Musisz dotrzymać obietnicy, wykrzyknęła Dorota. Lew pomyślał sobie, że dobrze byłoby postraszyć czarnoksiężnika. Wydał więc potężny, głośny ryk, który zabrzmiał tak dziko i straszliwie, że Toto odskoczył od lwa w popłochu i trącił stojący w kącie parawan. Gdy parawan upadł z trzaskiem, wszyscy spojrzeli w tę stronę i zobaczyli coś zdumiewającego. Bo w tym właśnie miejscu, gdzie znajdował się parawan, stał niewielki staruszek o łysej głowie i pomarszczonej twarzy, który wydawał się tak samo zdumiony jak oni. Blaszany drwal, podnosząc siekierę, rzucił się w stronę człowieka i wykrzyknął. Kim jesteś? Jestem Oz, wielki i straszliwy, powiedział staruszek drżącym głosem. Ale proszę cię, nie bij mnie, nie rób mi nic złego, a uczynię wszystko, czego żądacie. Nasi przyjaciele spojrzeli na niego zdziwieni i zatrwożeni. Myślałam, że Oz jest wielką głową, rzekła Dorota. A ja sądziłem, że Oz jest piękną panią, rzekł strach. A ja, że straszliwym potworem, powiedział drwal. A ja, że ognistą kulą, wykrzyknął lew. Nie, wszyscy jesteście w błędzie, powiedział cicho człowieczek. To wszystko było udawane. Udawane? Wykrzyknęła Dorota. Czy nie jesteś wielkim czarnoksiężnikiem? Cicho, kochaneczko, poprosił Oz. Nie mów tak głośno, bo ktoś usłyszy i będę zgubiony. Uważają mnie za wielkiego czarnoksiężnika. A nie jesteś nim? Spytała Dorota. Ani trochę, kochaneczko. Jestem po prostu zwykłym człowiekiem. Jesteś czymś więcej, powiedział strach ze smutkiem. Jesteś szarlatanem. Istotnie, przyznał człowieczek, zacierając ręce, jak gdyby był zadowolony. Jestem szarlatanem. Ależ to straszne,
wykrzyknął blaszany drwal. W jaki sposób zdobędę teraz serce? A ja odwagę? Spytał lew. A ja rozum? Jęknął strach na wróble. Drodzy przyjaciele, rzekł Oz. Błagam was, nie zajmujcie się drobiazgami. Pomyślcie o mnie, o okropnych kłopotach, które mnie czekają, jeśli zostanę zdemaskowany. Czy nikt nie wie, że jesteś szarlatanem? Spytała Dorota. Nikt oprócz was czworga i mnie, odpowiedział Oz. Zawsze udawało mi się okpiwać wszystkich. Byłem więc przekonany, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Popełniłem wielki błąd, pozwalając wam wejść do sali tronowej. Nawet moi poddani nigdy mnie nie widzieli. Wierzą więc, że jestem kimś straszliwym. Nic nie rozumiem, powiedziała zdumiona Dorota. W jaki sposób ukazałeś mi się jako wielka głowa? To była jedna z moich sztuczek, odpowiedział Oz. Proszę, chodźcie tutaj, a wszystko wam opowiem. Poprowadził ich do małego pokoju za salą tronową i pokazał im leżącą w kącie wielką głowę, zrobioną z grubego papieru, na którym namalowano twarz. Zawiesiłem ją na drucie u sufitu, powiedział Oz. Sam stanąłem za parawanem i ciągnąłem za nitkę, dzięki czemu poruszały się oczy i otwierały usta. A głos? Dopytywała się Dorota. Ach, jestem brzuchomówcą, powiedział człowieczek. Potrafię przenieść głos tam, gdzie zechcę i dlatego myśleliście, że to mówi głowa. A tu są inne rzeczy, za pomocą których oszukiwałem was. Pokazał Strachowi suknię i maskę, które nosił, kiedy udawał piękną panią. A blaszany drwal zobaczył, że straszliwe zwierzę było tylko mnóstwem zszytych razem skór. Zaś kula ognista, którą fałszywy czarownik zawiesił u sufitu, była w rzeczywistości kulą z bawełny, ale kiedy nasadzono ją oliwą, płonęła przerażającym ogniem. Doprawdy, powiedział Strach. Powinieneś się wstydzić. Jak można oszukiwać ludzi takimi sztuczkami? Wstydzę się. Naprawdę się wstydzę, odpowiedział człowieczek ze smutkiem. Ale nic więcej nie umiem. Siadajcie, proszę. Macie tu krzesła. A ja opowiem wam o sobie. Usiedli więc i wysłuchali następującej historii. Urodziłem się w Omaha. Ależ to niedaleko Kansas! Wykrzyknęła Dorota. Tak, ale bardzo daleko stąd, odpowiedział, kiwając głową ze smutkiem. Gdy dorosłem, zostałem brzuchomówcą, a uczyłem się u znakomitego nauczyciela. Potrafię naśladować każde żywe stworzenie. Tu zamiałczał jak kot, aż Toto nastawił uszy i zaczął się rozglądać za nieprzyjacielem. Po pewnym czasie, mówił dalej Oz, miałem już tego dosyć i zostałem specjalistą od balonów. A kto to taki? Spytała Dorota. Człowiek, który wtedy, kiedy ma być nowe przedstawienie w cyrku, leci balonem, żeby zwrócić uwagę jak największej ilości ludzi i zachęcić ich do kupienia biletów w cyrku. Otóż, gdy pewnego dnia poleciałem balonem, liny się poplątały i nie mogłem opuścić się na ziemię. Balon poleciał wysoko ponad chmury, gdzie porwał go silny prąd powietrza i uniósł daleko, daleko. Cały dzień i całą noc trwała ta powietrzna podróż. Rankiem następnego dnia ocknąłem się i zobaczyłem, że lecę nad nieznanym, pięknym krajem. Balon powoli opuścił się w dół i wylądowałem szczęśliwie bez najmniejszego zadraśnięcia. Ale znalazłem się wśród obcych ludzi, którzy widząc, że sfruwam z nieba, uznali mnie za wielkiego czarnoksiężnika. Oczywiście nie wyprowadziłem ich z błędu, ponieważ obawiali się mnie i przyrzekli uczynić wszystkiego, czego zapragnę. Po prostu, żeby się rozerwać i zająć czymś tych poczciwców, kazałem im wybudować to oto miasto i pałac dla mnie. A oni robili wszystko chętnie i dobrze. Potem pomyślałem sobie, że ponieważ piękna ta kraina jest pełna zieleni, nazwę miasto Szmaragdowym Grodem. Aby zaś nazwa lepiej pasowała, poleciłem wszystkim włożyć zielone okulary. A w ten sposób cały kraj widzieli w zielonym kolorze. A nie był zielony? Spytała Dorota. Nie więcej niż każdy inny, odpowiedział Oz. Ale jeśli się patrzy przez zielone okulary,
Wszystko oczywiście wydaje się zielone. Szmaragdowy gród wybudowano wiele lat temu. Kiedy bowiem balon mnie tu przyniósł, byłem młodym człowiekiem, a teraz jestem już bardzo stary. Ale mój lud nosi tak długo zielone okulary, iż uważa, że gród jest naprawdę szmaragdowy. A kraina rzeczywiście odznacza się szczególną pięknością. Obfituje w drogie kamienie, bezcenne metale i w ogóle we wszystko, co potrzebne, żeby ludzie mogli być szczęśliwi. Byłem dobry dla moich poddanych, a oni mnie lubili. Ale z chwilą, kiedy został wybudowany pałac, zamknąłem się w nim i nie dopuszczałem do siebie nikogo. Największy lęk budziły we mnie czarownice. Ja sam nie posiadam magicznych mocy, a rychło odkryłem, że czarownice potrafiły czynić niezwykłe i cudowne rzeczy. Było ich 4, a podlegały im ludy zamieszkujące północ, południe, wschód i zachód. Na szczęście władczynie północy i południa były dobrymi czarownicami i wiedziałem, że nie uczynią mi nic złego. Ale czarownica ze wschodu i czarownica z zachodu były okropnie złośliwe i gdyby się im nie wydawało, że jestem potężniejszy od nich, zgładziłyby mnie z pewnością. W każdym razie żyłem w śmiertelnym strachu przez wiele lat. Możesz więc sobie wyobrazić, jak się ucieszyłem, gdy doszło do mojej wiadomości, że twój dom runął na złą czarownicę ze wschodu. Kiedy przyszłaś do mnie, byłem gotów wszystko przyrzec, bylebyś tylko uwolniła mnie i od złej czarownicy z zachodu. Ale teraz, kiedy się dzięki tobie rozpłynęła, wstydzę się przyznać, że nie mogę dotrzymać obietnicy. Pan jest bardzo złym człowiekiem, powiedziała Dorota. O nie, kochaneczko. Jestem doprawdy zupełnie dobrym człowiekiem, ale nie jestem dobrym czarownikiem. To muszę niestety przyznać. Czy nie możesz dać mi rozumu? Spytał Strach. Wcale tego nie potrzebujesz. Każdego dnia uczyłeś się czegoś nowego. Każde dziecko ma trochę rozumu, ale niewiele wie o świecie. Tylko dzięki doświadczeniu zdobywa się wiedzę. A im dłużej żyjesz, tym więcej doświadczenia masz okazję zdobyć. Może to wszystko prawda? Powiedział Strach. Ale będę jednak bardzo nieszczęśliwy, jeśli mi nie dasz rozumu. Fałszywy czarnoksiężnik spojrzał na niego uważnie. Dobrze więc, powiedział z westchnieniem. Marny ze mnie czarodziej, tak jak mówiłem. Ale jeśli przyjdziesz do mnie jutro rano, nałożę ci rozumu do głowy. Nie mogę cię jednak nauczyć, jak z niego korzystać. To musisz sam odkryć. Ach, dzięki ci, dzięki! Wykrzyknął Strach. Potrafię się nim posługiwać, o to się nie boję. A co będzie z odwagą dla mnie? Spytał trwożnie Lew. Jesteś bardzo odważny, tego jestem pewny, odrzekł Oz. Potrzebna jest ci tylko wiara w siebie. Każda żyjąca istota odczuwa strach w obliczu niebezpieczeństwa. Prawdziwa odwaga polega na spojrzeniu w twarz niebezpieczeństwu, na przezwyciężeniu strachu, a tego rodzaju odwagę posiadasz w pełni. Może i mam trochę odwagi, ale jestem jednocześnie strachliwy, powiedział Lew. Naprawdę, będzie mi bardzo smutno, jeśli mi nie dasz takiej odwagi, która pozwoliłaby mi zapomnieć o strachu. Bardzo dobrze. Dam ci jutro taką odwagę, odpowiedział Oz. A co z sercem dla mnie? Spytał blaszany drwal. Uważam, rzekł Oz, że nie masz racji pragnąc serca. Serce unieszczęśliwiło tak wiele ludzi. Gdybyś tylko zechciał zrozumieć, jakie to szczęście nie mieć serca. Niestety, jestem zupełnie innego zdania, powiedział drwal. I zniosę każde nieszczęście bez szemrania, bylebyś tylko ofiarował mi serce. Zgoda, odrzekł Oz. Przyjdź do mnie jutro, a dam ci serce. Tyle lat bawiłem się w czarnoksiężnika, że mogę jeszcze trochę przedłużyć tę zabawę. A teraz powiedz, spytała Dorota, w jaki sposób ja powrócę do Kansas? Nad tym musimy się zastanowić, odpowiedział człowieczek. Dajcie mi 2-3 dni do namysłu, a spróbuję znaleźć sposób przeniesienia cię przez pustynię.
Tymczasem zaś jesteście gośćmi w moim pałacu i mój lud będzie wam służył i słuchał waszych rozkazów. Jest tylko jedna rzecz, o którą proszę was w zamian za moją pomoc. Cokolwiek by się stało, musicie dochować tajemnicy i nie zdradzić, że jestem tylko szarlatanem. Nasi przyjaciele przyrzekli nie mówić nikomu o tym, czego się dowiedzieli i wrócili do swoich komnat w doskonałych humorach. Nawet Dorota miała nadzieję, że wielki i straszliwy szarlatan, jak go przezwała, znajdzie sposób odesłania jej do Kansas. Jeśli by to zrobił, gotowa była wszystko mu przebaczyć. Rozdział 16. Czarodziejskie sztuki wielkiego szarlatana. Nazajutrz rano strach na wróble oznajmił przyjaciołom. Powinszujcie mi. Idę do Oza po rozum. Gdy powrócę od niego, nareszcie będę taki sam jak wszyscy. Lubiłam cię zawsze takim, jakim jesteś, powiedziała Dorota z prostotą. To bardzo miło z twojej strony, że lubiłaś stracha na wróble, odrzekł. Ale na pewno będziesz o mnie lepszego zdania, gdy podzielę się z tobą wspaniałymi myślami, jakie powstaną dzięki mojemu nowiutkiemu rozumowi. Pożegnał ich wesoło i udał się do sali tronowej, gdzie zastał małego człowieczka pogrążonego w głębokim zamyśleniu. Przyszedłem po rozum, odezwał się strach nieśmiało. Tak, usiądź na tym krześle, bardzo proszę, odrzekł Oz. Przepraszam cię bardzo, ale muszę ci zdjąć głowę. Robię to dlatego, żeby umieścić rozum we właściwym miejscu. Nic nie szkodzi, odpowiedział strach. Możesz zdjąć mi głowę na tak długo, jak tylko chcesz. Zgadzam się na to z przyjemnością. Byleby była lepsza, kiedy ją wsadzisz z powrotem. Więc czarodziej odwiązał mu głowę i wyjął z niej słomę. Potem wszedł do sąsiedniego pokoju i wziął garnuszek otrąb, które zmieszał z wielką ilością igieł i szpilek. Następnie napełnił tą mieszanką górną część głowy stracha, a pozostałą przestrzeń wypchał słomą. Kiedy znowu umocował głowę na szyi stracha, powiedział: Odtąd będziesz wielkim człowiekiem, bo dałem ci rozum nowiutki jak z igły. Strach na wróble cieszył się ogromnie ze spełnienia swego największego życzenia. Podziękowawszy gorąco czarnoksiężnikowi, wrócił do swoich przyjaciół. Dorota spojrzała na niego ciekawie. Głowę miał po prostu napęczniałą rozumem. Jak się czujesz? Spytała. Czuję się naprawdę bardzo mądry, odrzekł strach z powagą. Kiedy się nauczę korzystać z mego rozumu, będę umiał wszystko. Dlaczego sterczą ci z głowy igły i szpilki? Zapytał blaszany drwal. To dowód, że masz ostry dowcip, zauważył lew. Teraz ja pójdę do czarnoksiężnika po serce, oznajmił drwal. Pomaszerował do sali tronowej i zapukał do drzwi. Proszę wejść, zawołał Oz, a drwal wszedł i powiedział. Przyszedłem po moje serce. Bardzo dobrze, odpowiedział mały człowieczek. Ale muszę wyciąć ci dziurkę w piersi, żeby umieścić serce we właściwym miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie cię bolało. Na pewno nie, odrzekł blaszany drwal. Nawet nie poczuję. Oz przyniósł cienkie nożyczki i wyciął kwadratową dziurkę po lewej stronie piersi drwala. Potem wyjął z szuflady w komodzie piękne serce, pokryte jedwabiem i wypchane trocinami. Czy nie śliczne? Spytał. Prześliczne, odpowiedział blaszany drwal, bardzo zadowolony. Ale czy to jest dobre serce? Bardzo dobre, upewnił go Oz. Włożył serce w pierś drwala, a potem wstawił kawałek blachy dokładnie w to samo miejsce, skąd go poprzednio wyciął i zlutował starannie. Proszę bardzo, powiedział. Masz teraz serce, z którego każdy człowiek mógłby być dumny. Bardzo mi przykro, że musiałem ci wstawić łatę na piersi, ale nie mogłem tego zrobić w inny sposób. Mniejsza o łatę, wykrzyknął uszczęśliwiony drwal. Jestem ci niezmiernie wdzięczny i nigdy nie zapomnę twojej dobroci. Nie ma o czym mówić, odpowiedział Oz. Blaszany drwal powrócił do przyjaciół, którzy złożyli mu najlepsze życzenia z okazji szczęśliwej odmiany losu. Teraz z kolei lew powędrował do sali tronowej i zapukał do drzwi. Proszę wejść,
powiedział Oz. Przychodzę po odwagę, oznajmił lew, wkraczając do pokoju. Bardzo dobrze, odpowiedział człowieczek. Zaraz ci ją dam. Podszedł do szafy i zdjął z najwyższej półki zieloną, kwadratową butlę, której zawartość wylał do zielono-żółtej, pięknie rzeźbionej misy. Umieściwszy miskę przed tchórzliwym lwem, który pociągnął nosem, jak gdyby mu się coś nie podobało, czarnoksiężnik rzekł uroczyście. Pij. Co to takiego? Zapytał lew. Widzisz? Powiedział Oz. Jeśli to będzie wewnątrz twego ciała, stanie się odwagą. Wiesz oczywiście o tym, że odwaga jest czymś wewnętrznym. Nie można więc nazwać tego odwagą, póki nie będzie połknięte. Dlatego radzę ci wypić to jak najszybciej. Lew nie wahał się dłużej i wypił napój do ostatniej kropli. Jakże się teraz czujesz? Spytał Oz. Jestem pełen odwagi, odpowiedział lew i wrócił uradowany do swoich przyjaciół, żeby im opowiedzieć o szczęściu, którego spotkało. Gdy Oz został sam, uśmiechał się zadowolony, że udało mu się obdarować stracha, blaszanego drwala i lwa, tym, czego pragnęli, a przynajmniej zdawało im się, że pragną. Jak mogę przestać oszukiwać? Powiedział do siebie. Jeżeli wszyscy żądają ode mnie czegoś, o czym dobrze wiedzą, że jest niemożliwe. Łatwo było uszczęśliwić stracha, lwa i blaszanego drwala, ponieważ wyobrażali sobie, że wszystko potrafię. Ale odesłanie Doroty do Kansas będzie wymagało większej pomysłowości. Nie mam pojęcia, daję słowo. Jak to zrobić? Rozdział 17. Balon. Przez 3 dni Oz nie dawał znaku życia. Były to smutne dni dla Doroty, chociaż jej wszyscy przyjaciele byli szczęśliwi. Strach na wróble opowiadał im, że jego głowa pełna jest wspaniałych pomysłów, ale nie wdawał się w szczegóły, ponieważ wiedział, że nikt prócz niego samego nie będzie w stanie go zrozumieć. A blaszany drwal, udając się na przechadzkę, czuł serce bijące w piersi. Mówił też Dorocie, że to serce jest o wiele łagodniejsze i czulsze niż tamto, które niegdyś posiadał, kiedy był człowiekiem z krwi i kości. Lew zaś oświadczał, że nie boi się niczego na świecie i z radością zmierzy się z całą armią ludzi albo z tuzinem dzikich kalidachów. W ten sposób wszyscy byli zadowoleni, z wyjątkiem Doroty, która więcej niż kiedykolwiek pragnęła powrotu do Kansas. Na 4. dzień, ku jej wielkiej radości, Oz posłał po nią, a kiedy weszła do sali tronowej, powiedział uprzejmie. Siadaj, moja miła. Sądzę, że znalazłem sposób wydostania cię z tej krainy. I będę mogła wrócić do Kansas? Spytała wzruszona. Widzisz, tego nie jestem pewny, odrzekł Oz, ponieważ nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie znajduje się Kansas, ale przede wszystkim trzeba przedostać się przez pustynię, a potem łatwiej już będzie znaleźć drogę do domu. W jaki sposób mogę przedostać się przez pustynię? Spytała dziewczynka. Powiem ci, co o tym myślę, rzekł człowieczek. Widzisz, ja sam przybyłem do tego kraju balonem. Ty także przyleciałaś, porwana przez huragan. Sądzę więc, że istnieje jeden tylko sposób przedostania się przez pustynię. Trzeba nad nią przelecieć. Nie w mojej jest mocy niestety stworzyć huragan. Ale po przemyśleniu całej sprawy doszedłem do wniosku, że potrafię zrobić balon. Jak? Spytała Dorota. Balon, wyjaśnił Oz, robi się z jedwabiu pokrytego klejem, żeby nie ulatniał się gaz. Mam mnóstwo jedwabiu w pałacu. Nie będzie więc kłopotu ze zrobieniem balonu. Ale w całym kraju nie ma gazu, którym można by napełnić balon, żeby uniósł się w górę. Jeżeli nie wzniesie się w górę, zauważyła Dorota, na nic się nam nie przyda. To prawda, zgodził się Oz. Ale jest inny sposób, żeby wzbił się w górę. Napełnić go rozgrzanym powietrzem. Chociaż jeżeli gorące powietrze oziębi się, balon spadnie na pustynię i wtedy grozi nam zguba. Nam? Wykrzyknęła dziewczynka. Czyż chce pan polecieć ze mną? Oczywiście, odpowiedział Oz.
Jestem już zmęczony tymi ciągłymi sztuczkami. Gdybym wyszedł z pałacu, lud mój odkryłby szybko, że nie jestem czarnoksiężnikiem i rozgniewałby się na mnie za to, że ich oszukiwałem. Muszę więc całymi dniami zamykać się w tych komnatach, a to już mi się znudziło. Wolę razem z tobą wrócić do Kansas i znowu występować w cyrku. Będę się bardzo cieszyła z twego towarzystwa, powiedziała Dorota. Dziękuję ci, odrzekł Oz. A teraz, jeżeli pomożesz mi strzeć jedwab, weźmiemy się do roboty nad balonem. Dorota nawlekła igłę i gdy Oz pociął jedwab na paski, dziewczynka zaczęła zszywać je porządnie razem. Najpierw pas jasnozielonego jedwabiu, potem pas ciemnozielony, a wreszcie pas koloru szmaragdowej zieleni. Oz miał bowiem ochotę zrobić balon w różnych odcieniach zieleni. Zszywanie pasów trwało 3 dni, ale kiedy skończyli, byli w posiadaniu ogromnego worka z zielonego jedwabiu długości około 20 stóp. Następnie Oz posmarował go w środku cieniutko klejem, żeby jedwab nie przepuszczał powietrza, po czym oznajmił, że balon jest gotowy. Ale musimy mieć koszyk, w którym będziemy siedzieli, powiedział. Posłał więc żołnierza z zielonymi wąsami po wielki kosz od bielizny, który przywiązał mocnymi sznurami do balonu. Kiedy wszystko było gotowe, Oz wydał orędzie do ludu, oznajmiając, że ma zamiar odwiedzić wielkiego bratniego czarnoksiężnika zamieszkałego w chmurach. Wieść rozeszła się szybko po mieście i wszyscy licznie przybyli podziwiać niezwykły widok. Oz rozkazał zanieść balon przed pałac, a zebrany tłum przyglądał się temu z ciekawością. Blaszany drwal narąbał poprzednio 100 drzew, a teraz rozpalił ogień. Oz zaś przytrzymał balon nad płomieniem, żeby nagrzane powietrze napełniło jedwabny worek. Wreszcie czarnoksiężnik wsiadł do kosza i powiedział głośno do zgromadzonego ludu. Udaję się teraz w odwiedziny. Podczas mojej nieobecności powierzam rządy Strachowi na wróble. Rozkazuję, abyście byli mu tak samo posłuszni jak mnie. Przez ten czas balon pęczniał coraz bardziej i szarpał linę, którą przytwierdzony był do ziemi. Napełniało go gorące powietrze, dzięki czemu stawał się coraz lżejszy od otaczającego go powietrza i usiłował unieść się w niebiosa. Pójdź, Doroto! Krzyknął czarnoksiężnik. Pospiesz się, bo balon poleci. Nie mogę znaleźć Tota! Odpowiedziała dziewczynka, która nie chciała opuścić swego ulubieńca. Toto zaś wbiegł między ludzi i szczekając gonił jakiegoś kota. Wreszcie Dorota znalazła go, chwyciła na ręce i pobiegła z powrotem. Była już kilka kroków od balonu i Oz wyciągnął ramiona, żeby pomóc jej wejść do kosza, gdy wtem trzask! Pękły liny i balon uniósł się w powietrze. Wracaj! Krzyknęła. Chcę polecieć z tobą! Nie mogę wrócić, moja miła! Odkrzyknął Oz. Żegnajcie! Żegnaj! Krzyknęli wszyscy i oczy ich skierowały się w górę na czarnoksiężnika, którego balon unosił w niebiosa coraz wyżej i wyżej. I wtedy właśnie, po raz ostatni, widziano wielkiego Oza, potężnego czarnoksiężnika. Prawdopodobnie udało mu się dotrzeć szczęśliwie do Omaha i dotąd tam mieszka. Ale ludzie wspominali go serdecznie i tak mówili do siebie. Oz był zawsze naszym przyjacielem. Gdy przebywał tutaj, wybudował dla nas piękny gród szmaragdowy, a kiedy odszedł, pozostawił mądrego stracha, żeby nad nami panował. Jeszcze przez wiele, wiele dni martwili się rozstaniem z potężnym czarnoksiężnikiem i długo nie mogli się pocieszyć. Rozdział 18. W drogę na południe. Dorota gorzko płakała, straciwszy nadzieję powrotu do domu, do Kansas. Kiedy jednak zastanowiła się dłużej nad tym, co się stało, była właściwie zadowolona, że nie poleciała balonem. Ale jednocześnie martwiła się rozstaniem z Ozem i jej towarzysze również go żałowali. Blaszany drwal podszedł do niej kiedyś i powiedział: byłbym doprawdy niewdzięczny, gdybym nie żałował człowieka, który obdarował mnie wspaniałym sercem. Chętnie bym trochę popłakał, jeżeli zechcesz ocierać mi łzy, żebym nie zardzewiał. Z przyjemnością, odpowiedziała Dorota. I natychmiast przyniosła duży ręcznik. Wobec tego blaszany drwal płakał przez kilka minut, a ona uważnie przyglądała się jego łzom i ocierała je ręcznikiem.
Kiedy drwal skończył płakać, podziękował serdecznie dziewczynce i starannie wysmarował się oliwą ze swego wysadzanego drogimi kamieniami dzbanka, żeby zapobiec grożącej mu w podobnych wypadkach katastrofie. Strach na wróble był teraz władcą Szmaragdowego Grodu i choć nie posiadał czarnoksięskiej władzy, ludzie byli z niego dumni. Nie ma miasta na świecie, mawiali, którym by rządził wypchany człowiek. I chyba mieli rację. Następnego dnia po odlocie balonu 4 wędrowców spotkało się w sali tronowej, żeby zastanowić się nad sytuacją. Strach na wróble zasiadł na wielkim tronie, a jego przyjaciele stanęli przed nim pełni szacunku. Wcale nieźle się nam powodzi, powiedział nowy władca. Pałac i Szmaragdowy Gród należą do nas i możemy robić, co się nam podoba. Nie tak dawno sterczałem w polu na kiju. Teraz zaś zostałem władcą tego wspaniałego miasta. Jestem zupełnie zadowolony ze swego losu. Ja również, odezwał się blaszany drwal. Jestem bardzo zadowolony ze swego nowego serca. Mam to, czego pragnąłem. Co do mnie, to cieszę się, że jestem równie odważny jak inne zwierzęta, jeżeli nie odważniejszy. Wyznał skromnie lew. Gdyby Dorota chciała zostać w Szmaragdowym Grodzie, mówił dalej Strach, uszczęśliwiłoby to nas wszystkich. Ale ja nie chcę tu zostać, wykrzyknęła Dorota. Chcę wrócić do Kansas i być razem z wujem Henrykiem i ciotką Emilią. To co w takim razie trzeba zrobić? Dopytywał się drwal. Strach postanowił to przemyśleć i myślał z takim przejęciem, że szpilki i igły zaczęły mu wystawać z głowy. Wreszcie powiedział. Może by wezwać skrzydlate małpy i zażądać, żeby cię przyniosły przez pustynię? Wcale mi to nie przyszło do głowy, wykrzyknęła radośnie Dorota. To świetny pomysł. Idę natychmiast po złotą czapkę. Kiedy przyniosła czapkę do sali tronowej i wypowiedziała magiczne słowa, natychmiast skrzydlate małpy przyfrunęły przez otwarte okno i stanęły obok niej. Już po raz drugi nas wzywasz, rzekł król małp, pochylając się w ukłonie przed dziewczynką. Czego żądasz? Chcę, żebyście pofrunęły ze mną do Kansas, powiedziała Dorota. Ale król małp potrząsnął głową. Tego nie możemy zrobić, powiedział. Jesteśmy mieszkańcami tej krainy i nie możemy stąd odejść. Nigdy nie było skrzydlatej małpy w Kansas i przypuszczam, że nigdy nie będzie, bo nie tam jest nasze miejsce. Z radością zrobimy dla ciebie wszystko, co w naszej mocy, ale nie możemy przekroczyć pustyni. Żegnaj. I ukłoniwszy się po raz drugi, król małp rozwinął skrzydła i wyfrunął przez okno, a za nim reszta małp. Odpowiedź króla małp była ogromnym rozczarowaniem dla dziewczynki. Dorota o mało się nie rozpłakała. Zmarnowałam niepotrzebnie czar złotej czapki, powiedziała. Bo skrzydlate małpy wcale nie mogą mi pomóc. To po prostu okropne, orzekł blaszany drwal o czułym sercu. Strach zaczął znowu rozmyślać i jego głowa napęczniała tak strasznie, aż Dorota zlękła się, że pęknie. Zawołajmy żołnierza z zielonymi wąsami, powiedział, i poprośmy go o radę. Wezwano więc żołnierza, który wszedł nieśmiało do sali tronowej, bo za panowania Oza wolno mu było najwyżej stanąć w drzwiach. Ta dziewczynka, zwrócił się Strach do żołnierza, chciałaby przedostać się przez pustynię. W jaki sposób mogłaby to zrobić? Nie potrafię nic na to odpowiedzieć, odparł żołnierz, bo nikt nigdy nie przebył pustyni z wyjątkiem samego Oza. Czy nikt nie może mi pomóc? Spytała Dorota. Jedynie Gladiola, powiedział żołnierz. Kto to jest Gladiola? Zapytał Strach. Czarownica z południa. Jest najpotężniejszą ze wszystkich czarownic. Panuje nad Kwadlingami. Poza tym zamek jej stoi na granicy pustyni. Pewnie więc w jakiś sposób można się tamtędy przedostać. Gladiola jest dobrą czarownicą, prawda? Spytała dziewczynka. Kwadlingowie uważają, że jest dobra, powiedział żołnierz. I dla wszystkich łaskawa. Słyszałem, że Gladiola to piękna kobieta, która zachowała młodość, chociaż już bardzo długo żyje na świecie. Jak mogę dostać się do jej zamku? Spytała Dorota. Droga prowadzi prosto na południe, odpowiedział żołnierz. Ale mówią, że podróżnym grozi tam mnóstwo niebezpieczeństw.
W lasach są dzikie zwierzęta i plemię dziwnych istot ludzkich, które niechętnie widzą obcych wędrowców. Z tej przyczyny kwadlingowie nigdy nie zjawiają się w szmaragdowym ogrodzie. Kiedy żołnierz odszedł, Strach powiedział: Zdaje się, że pomimo niebezpieczeństwa Dorota może zrobić tylko jedną rzecz. Udać się do krainy południa i poprosić Gladiolę o pomoc. Bo jeśli tu pozostanie, nie powróci nigdy do Kansas. Pójdę z Dorotą, oznajmił Lew. Znużył mnie pobyt w tym mieście i tęsknię znowu za lasami i wsią. Jestem przecież dzikim zwierzęciem. Poza tym Dorocie potrzebny będzie ktoś, kto by się nią zaopiekował. To prawda, zgodził się Drwal. Moja siekiera może się jej przydać, więc ja także pójdę za nią do kraju południa. Kiedy wyruszamy? Spytał Strach na wróble. Pójdziesz z nami? Zdziwili się. Oczywiście, tylko dzięki Dorocie mam rozum. Pomogła mi zejść z kija na polu i przyprowadziła do szmaragdowego grodu. Swój szczęśliwy los zawdzięczam przede wszystkim Dorocie i nie opuszczę jej, póki nie wróci do Kansas cała i zdrowa. Dziękuję wam. Jesteście dla mnie bardzo dobrzy, rzekła Dorota wzruszona. Ale chciałabym wyruszyć jak najwcześniej. Wyruszymy jutro rano, powiedział Strach. Musimy przygotować się starannie, bo czeka nas długa podróż. Rozdział 19. Napad walczących drzew. Nazajutrz rano Dorota ucałowała na pożegnanie śliczną zieloną dziewczynę i wszyscy uścisnęli ręce żołnierzowi o zielonych wąsach, który odprowadził ich aż do bramy. Gdy strażnik wrót ujrzał znowu naszych przyjaciół, zdziwił się bardzo, że opuszczają tak piękne miasto, narażając się na nowe niebezpieczeństwa. Ale natychmiast zdjął im okulary, które schował z powrotem do zielonej skrzyni i obdarzył ich na drogę mnóstwem serdecznych życzeń. Jesteś teraz naszym władcą, powiedział do Stracha na wróble. Musisz wrócić do nas jak najszybciej. Na pewno wrócę, jeśli tylko mi się uda, odrzekł Strach. Ale przedtem muszę pomóc Dorocie dostać się do domu. A Dorota, żegnając poczciwego strażnika, dodała: Było mi bardzo dobrze w waszym pięknym grodzie. Wszyscy okazywali mi tyle życzliwości. Nie potrafię nawet powiedzieć, jaka jestem wam wdzięczna. To niepotrzebne, kochanie, rzekł strażnik. Chętnie byśmy zatrzymali cię u nas, ale jeżeli pragniesz wrócić do Kansas, to mogę ci tylko życzyć, żebyś znalazła drogę. Otworzył bramę w murze otaczającym miasto i nasi przyjaciele znowu wyruszyli w daleki świat. Słońce świeciło jasno, gdy skierowali się do krainy południa. Byli w świetnych humorach, śmiali się i rozmawiali. Serce Doroty napełniło się nadzieją, a Strach na wróble i blaszany Drwal cieszyli się, że mogą jej być pomocni. Lew zaś z rozkoszą wdychał świeże powietrze i wymachiwał ogonem na wszystkie strony, szczęśliwy, że jest znowu na wsi, gdy tymczasem Toto biegał wokół nich i gonił ćmy i motyle, szczekając radośnie. Życie w mieście absolutnie mi nie odpowiada, stwierdził Lew, gdy szli naprzód szybkim krokiem. Schudłem od czasu, gdy tam zamieszkałem, a teraz czekam tylko na okazję, by pokazać innym zwierzętom, jaki stałem się odważny. Odwrócili się i spojrzeli po raz ostatni na szmaragdowy gród. Dostrzegli jedynie liczne wieże za zielonymi murami, nad wszystkim zaś górowała kopuła i wieżyczki pałacu Oza. Oz nie był wcale takim złym czarnoksiężnikiem, powiedział blaszany Drwal, czując serce bijące w piersi. Potrafił dać mi rozum i to nie najgorszy, dodał Strach na wróble. Gdyby Oz posiadał tyle odwagi, ile dał mnie, rzekł Lew, byłby dzielnym człowiekiem. Dorota milczała. Oz nie dotrzymał obietnicy. Nie spełnił tego, co jej obiecywał, ale ponieważ usiłował jej pomóc, więc mu przebaczyła. Tak jak sam powiedział, był dobrym człowiekiem, chociaż nie był dobrym czarnoksiężnikiem. Pierwszego dnia droga prowadziła przez zielone, pełne kwiatków pola, otaczające ze wszystkich stron szmaragdowy gród. Tej nocy spali na trawie, pod niebem pełnym gwiazd i wypoczęli bardzo dobrze. Rano wędrowali dalej, aż przybyli do gęstego lasu. Nie można było go ominąć, bo zdawał się rozciągać we wszystkie strony tak daleko, jak okiem sięgnąć. Nie ośmielili się jednak zmienić kierunku wędrówki, obawiając się, że zbłądzą. Rozglądali się więc za jakąś drogą wiodącą w głąb lasu.
Strach na wróble, który szedł pierwszy, wypatrzył wreszcie wielkie drzewo o tak rozłożystych gałęziach, że wszyscy mogli swobodnie przejść pod nimi. Podążył więc w kierunku drzewa, ale kiedy znalazł się w jego cieniu, gałęzie pochyliły się i owinęły wokół niego, a następnie uniosły go z ziemi i z całej siły cisnęły z powrotem między towarzyszy podróży. Strachowi nie stało się nic złego, był tylko zdziwiony i nieco oszołomiony, gdy Dorota go podniosła. Tu jest drugie przejście między drzewami, zawołał lew. Pozwólcie mi najpierw wypróbować je, powiedział Strach, bo ja nie będę odczuwał bólu, nawet gdyby drzewa znowu mnie odrzuciły. Mówiąc to, podszedł do drugiego drzewa, a gałęzie natychmiast pochwyciły go i odepchnęły. To dziwne, wykrzyknęła Dorota. Co mamy zrobić? Drzewa mają widocznie zamiar walczyć z nami i przeszkodzić nam w dalszej podróży, zauważył lew. Teraz ja spróbuję, powiedział drwal i z siekierą na ramieniu podszedł do pierwszego drzewa, które tak niedelikatnie obeszło się ze Strachem. Gdy wielka gałąź nachyliła się, żeby go pochwycić, drwal wymierzył siekierą cios tak gwałtowny, że rozrąbał ją na dwie części. Drzewo zadrżało jakby z bólu i blaszany drwal przeszedł bezpiecznie pod gałęziami. Chodźcie! Krzyknął. Pospieszcie się! Przybiegli i przeszli nietknięci pod gałęziami. Z wyjątkiem Tota, którego pochwyciła mała gałązka i potrząsnęła nim z całej siły. Ale drwal odrąbał ją szybko i uwolnił pieska. Inne drzewa nie próbowały już ich zatrzymywać, wobec czego doszli do przekonania, że tylko drzewa stojące w pierwszym rzędzie potrafią nachylać gałęzie i że one prawdopodobnie stanowią straż leśną i używają swej przedziwnej mocy dla obrony lasu. Nasi podróżni poruszali się teraz z łatwością między drzewami, aż wreszcie dotarli do najdalszego krańca lasu. Tam, ku swemu zdziwieniu, znaleźli się pod wysokim murem, jak gdyby z białej porcelany. Był gładki niczym powierzchnia półmiska i wznosił się ponad ich głowy. Co teraz zrobimy? Spytała Dorota. Zbuduję drabinę, odpowiedział blaszany drwal, bo na pewno będzie trzeba wspiąć się na ten mur. Rozdział 20. Uroczy kraj z porcelany. Gdy drwal przygotowywał drabinę z uzbieranego w lesie drzewa, Dorota położyła się i zasnęła, zmęczona długą podróżą. Lew również zwinął się w kłębek do snu, a Toto ułożył się koło niego. Strach na wróble, patrząc na pracującego drwala, powiedział: nie mogę się domyślić, po co jest ten mur, ani z czego jest zrobiony. Pozwól odpocząć twemu rozumowi i nie troszcz się o mur, odrzekł drwal. Kiedy wdrapiemy się na niego, dowiemy się, co jest po drugiej stronie. Po pewnym czasie drabina była gotowa. Wyglądała dość niezgrabnie, ale blaszany drwal zapewniał, że będzie mocna i spełni swoje zadanie. Strach obudził Dorotę, lwa i Tota i oznajmił im, że drabina jest gotowa. A potem pierwszy zaczął się wspinać, ale tak niezgrabnie, że Dorota musiała iść tuż za nim i uważać, żeby nie upadł. Gdy głowa Stracha znalazła się ponad murem, wykrzyknął: o rety! Idź dalej! Zawołała Dorota. Więc Strach wspinał się dalej i wreszcie usadowił się na murze. Dorota zaś wychyliła głowę i krzyknęła: o rety! Zupełnie tak samo jak Strach. Teraz Toto wdrapał się na górę i natychmiast zaczął szczekać, ale Dorota kazała mu być cicho. Następnie wdrapał się lew, a na samym końcu blaszany drwal. I obaj wykrzyknęli: o rety! Podobnie jak Strach i Dorota. Gdy wszyscy usadowili się już rzędem na murze, zaczęli przyglądać się dziwnemu widokowi w dole. Przed nimi rozciągała się wielka przestrzeń, tak gładka, świecąca i biała, jak dno ogromnego talerza. Wokoło wznosiło się wiele domów porcelanowych, pomalowanych na różne jasne, wesołe kolory. Domy były zupełnie małe. Największy z nich sięgałby Dorocie najwyżej do pasa. Były tam także śliczne małe obórki, otoczone porcelanowym ogrodzeniem. I mnóstwo krów, owiec, koni, prosiąt i kur. Wszystko z porcelany. Ale największym dziwem w tym dziwnym kraju byli ludzie. Były tam dujki i pasterki w kolorowych bluzeczkach i spódniczkach nakrapianych złotem.
i księżniczki we wspaniałych szatach, srebrnych, złotych i purpurowych. I pasterze w krótkich do kolan spodniach, w różowe, żółte i niebieskie pasy i w pantoflach ze złotymi sprzączkami. I książęta w koronach wysadzanych drogimi kamieniami, w płaszczach kronostajowych i jedwabnych kaftanach. I śmieszni klauni w bufiastych szatach z okrągłymi czerwonymi plamami na policzkach i w wysokich, spiczastych czapkach. A co najdziwniejsze, ludzie ci byli cali z porcelany, nawet ich ubrania, i byli tak maleńcy, że najwyższy z nich sięgał Dorocie do kolan. Żaden z nich nawet nie spojrzał na naszych wędrowców, z wyjątkiem pewnego pieska z czerwonej porcelany, obdarzonego wyjątkowo wielką głową, który podszedł do muru i szczekał na nich cienkim głosem, za każdym razem kryjąc się w głębi porcelanowego domku. W jaki sposób zejdziemy na dół? Spytała Dorota. Drabina była tak ciężka, że nie mogli jej udźwignąć. Wobec tego strach zsunął się z muru, a reszta zeskoczyła wprost na niego, dzięki czemu nie poranili sobie stóp o twardą, porcelanową ziemię. Oczywiście skacząc omijali uważnie jego głowę, żeby nie pokaleczyć nóg szpilkami. Gdy już wszyscy bezpiecznie znaleźli się na dole, podnieśli stracha, który był zupełnie spłaszczony i uklepali słomę, przywracając mu znowu poprzednie kształty. Musimy przejść przez ten dziwny kraj, powiedziała Dorota. Byłoby nierozsądnie schodzić z drogi prowadzącej na południe. Powędrowali przez krainę porcelanowych ludzi i pierwszą istotą, którą spotkali, była porcelanowa dziewczyna dojąca porcelanową krowę. Gdy podeszli bliżej, krowa wierzgnęła i przewróciła stołek, wiadro, a nawet dziewczynę i wszystko z wielkim łoskotem upadło na porcelanową ziemię. Dorota przeraziła się, widząc, że krowa złamała swoją krótką nogę. Wiadro potłukło się w tysiące kawałków, a biedna dziewczyna wyszczerbiła lewy łokieć. To dopiero! Krzyknęła z gniewem do Jarka. Patrzcie, coście zarobili! Krowa złamała nogę! Muszę ją teraz zaprowadzić do warsztatu pana Gracjana Lepianki, żeby ją znowu skleił. Co wy sobie właściwie myślicie, przychodząc tutaj i płosząc mi krowę? Ogromnie mi przykro, szepnęła Dorota. Proszę cię, nie gniewaj się na nas. Ale ładna dojarka była zbyt oburzona, żeby w ogóle odpowiedzieć. Nadąsana podniosła złamaną nogę z ziemi i oddaliła się, prowadząc biedną krowę, kuśtykającą na 3 nogach. Odchodząc, dziewczynka spojrzała z wyrzutem na niezgrabnych cudzoziemców, przyciskając do boku wyszczerbiony łokieć. Dorota bardzo się przejęła tym wypadkiem. Musimy tu ogromnie uważać, powiedział poczciwy drwal, bo inaczej tak skrzywdzimy mały ludek, że się w ogóle nie wygrzebią. Nieco dalej spotkali prześlicznie ubraną, młodziutką księżniczkę, która w pierwszej chwili na widok obcych stanęła jak wryta, a potem zaczęła uciekać. Dorota chciała się dokładniej przyjrzeć księżniczce, więc pobiegła za nią. Ale porcelanowa dziewczynka wykrzyknęła: Nie goń mnie, nie goń mnie! Miała tak przerażony głosik, że Dorota zatrzymała się i spytała: Dlaczego? Ponieważ, rzekła księżniczka, zatrzymując się w bezpiecznej odległości. Jeśli będę szybko biegła, mogę upaść i potłuc się. A czy nie można cię naprawić? Spytała Dorota. Oczywiście, ale po naprawieniu już się nie wygląda tak ładnie jak przedtem, odpowiedziała księżniczka. Pewnie, że nie, zgodziła się Dorota. Na przykład pan Joker, jeden z pajaców w naszym cyrku, mówiła dalej porcelanowa panienka, ciągle usiłował stawać na głowie. Tłukł się tak często, że jest chyba w 100 miejscach sklejony i wcale ładnie nie wygląda. Właśnie tu idzie. Sami możecie go obejrzeć. Rzeczywiście, wesoły pajacyk zbliżył się do nich i Dorota ujrzała, że pomimo pięknego stroju czerwono-żółto-zielonego, cały pokryty był bliznami, wskazującymi wyraźnie, że bywał wiele razy naprawiany. Pajac wsadził ręce do kieszeni i wydymając policzki i kiwając głową powiedział: Czemu pani pięknooka patrzysz na mnie z tak wysoka? Skąd się dla mnie, pajacyka, twoja niechęć wzięła? Czemuś sztywna i wyniosła, jakbyś kij połknęła? Chce się pan uspokoić? Powiedziała księżniczka. Czy nie widzisz, że są tu cudzoziemcy, których powinno się traktować z szacunkiem?
Dobrze, niech więc to zaświadczy o szacunku, oznajmił klaun i stanął natychmiast na głowie. Nie zwracajcie uwagi na tego pajaca. Upadł tyle razy na głowę i dlatego tak się niemądrze zachowuje. Ach, nie mam mu tego za złe, powiedziała Dorota. Ale ty jesteś tak piękna, mówiła dalej, że z pewnością mogłabym cię pokochać. Czy pozwoliłabyś, żebym cię zabrała do Kansas i postawiła na półeczce u ciotki Emilii? Mogłabym cię zanieść w moim koszyku. To by mnie unieszczęśliwiło, rzekła porcelanowa księżniczka. Widzisz, życie w tym kraju jest wygodne i radosne. Możemy mówić i poruszać się jak i gdzie chcemy. Ale gdy kogoś z nas stąd zabiorą, nasze stawy od razu sztywnieją i możemy tylko stać nieruchomo i ładnie wyglądać. Oczywiście jedynie tego od nas żądają, gdy stoimy na półeczkach, stolikach, w serwantkach i salonach. Lecz nasze życie jest o wiele przyjemniejsze tutaj, w naszym własnym kraju. Za skarby świata nie chciałam cię unieszczęśliwić, wykrzyknęła Dorota. A więc powiem ci tylko, żegnaj, żegnaj, odpowiedziała księżniczka. Ostrożnie i uważnie wędrowali dalej nasi podróżnicy przez porcelanową krainę. Zwierzątka i ludzie uciekali przed nimi, obawiając się, że cudzoziemcy potłuką ich porcelanowe ciała. Po godzinie czy dwóch znaleźli się na drugim krańcu tego kraju i zbliżyli się do drugiego porcelanowego muru. Nie był jednak tak wysoki jak pierwszy i gdy stanęli na grzbiecie lwa, udało się im wdrapać na wierzchołek. Potem lew podkulił nogi i skoczył przez mur. Ale kiedy skakał, zawadził ogonem o porcelanową świątynię i potłukł ją w kawałki. To okropne, zmartwiła się Dorota. Ale doprawdy, całe szczęście, że nie zrobiliśmy w tym kraju większej szkody niż złamanie krowiej nogi i potłuczenie świątyni. Wszystko tu jest tak łamliwe. To prawda, zgodził się Strach. Cieszę się bardzo, że jestem ze słomy i nie można mnie tak łatwo uszkodzić. Bywają na tym świecie znacznie gorsze rzeczy, niż być strachem na wróble. Rozdział 21. Lew zostaje królem zwierząt. Gdy nasi wędrowcy zeszli z muru, znaleźli się w nieprzyjemnym miejscu, pełnym trzęsawisk i bagien, pokrytym wysoką, bujną trawą. Trudno było posuwać się naprzód, nie wpadając co chwila w błotniste doły, ponieważ trawa rosła tak gęsto, że wszystko przesłaniała. Wreszcie jednak, poszukując pewniejszych ścieżek, wydostali się na twardą, stałą ziemię. Kraj tu był bardziej dziki niż dotychczas i po długim, męczącym przedzieraniu się poprzez gęstwinę znaleźli się znowu w lesie pełnym tak starych i wysokich drzew, jakich nigdy przedtem nie widzieli. Co za wspaniały, piękny las! Zachwycał się lew, rozglądając się z radością wokoło. Nigdy nie widziałem piękniejszego miejsca. Wygląda ponuro, powiedział Strach. Nic podobnego, odparł lew. Chciałbym tu mieszkać przez całe życie. Patrz, jakie miękkie są te suche liście pod twoimi nogami i jak bujny, puszysty i zielony jest mech, porastający te stare drzewa. Na pewno każde dzikie zwierzę chciałoby zamieszkać w takim przyjemnym miejscu. Może są tu jakieś dzikie zwierzęta? Powiedziała Dorota. Przypuszczam, że są, odrzekł lew, ale nie widziałem ani jednego. Wędrowali przez las, póki się tak nie ściemniło, że nie można było iść dalej. Dorota, lew i Toto ułożyli się do snu, a Drwal i Strach jak zwykle czuwali. Rano wyruszyli znowu w drogę. Nie uszli jeszcze daleko, gdy usłyszeli głuchy pomruk, jak gdyby warczenie wielu dzikich zwierząt. Toto zaczął skomleć po cichu, ale inni nie przestraszyli się wcale i wędrowali dalej wydeptaną ścieżką. Wreszcie znaleźli się na leśnej polanie, gdzie zgromadziły się setki różnych zwierząt. Były tam tygrysy, słonie, niedźwiedzie, lisy i inni przedstawiciele tamtejszej fauny. Przez chwilę Dorota czuła lęk, ale lew wyjaśnił jej, że zwierzęta odbywają naradę, a sądząc po ich warczeniu i pomrukach, są w wielkim kłopocie. Gdy to mówił, kilka zwierząt zauważyło go i od razu olbrzymi tłum ucichł jak zaczarowany. Największy z pomiędzy tygrysów podszedł do lwa i pochylił się w ukłonie, mówiąc: Witaj, królu zwierząt. Przybyłeś w porę, aby wzywać do boju naszego nieprzyjaciela
i przynieść znowu pokój zwierzętom w puszczy. Jakie macie kłopoty? Spytał spokojnie lew. Zagraża nam wszystkim, odpowiedział tygrys. Straszliwy nieprzyjaciel, który się zjawił tu w puszczy. Jest to przerażający potwór, podobny do olbrzymiego pająka, o tułowiu wielkości słonia i nogach tak długich jak pień drzewa. Tych straszliwie długich nóg jest 8 i gdy potwór pełznie przez puszczę, chwyta nimi zwierzęta, podnosi do paszczy i pożera jak pająk muchę. Każdemu z nas grozi niebezpieczeństwo, póki ten potwór żyje. Zwołaliśmy naradę, żeby się zastanowić nad możliwościami ratunku, gdy wy zjawiliście się wśród nas. Lew zamyślił się na chwilę. Czy w tym lesie są inne lwy? Spytał. Nie, było ich kilka, ale zostały pożarte przez potwora. A poza tym, żaden z nich nie był tak wielki i dzielny jak ty. Jeżeli zwyciężę waszego wroga, czy pokłonicie mi się i będziecie posłuszni jako królowi puszczy? Zapytał lew. Uczynimy to z radością, odpowiedział tygrys, a wszystkie zwierzęta potwierdziły jego słowa potężnym rykiem. Gdzie znajduje się ten wielki pająk? Spytał lew. Tam, wśród dębów, wskazał tygrys łapą. Opiekuj się moimi przyjaciółmi, powiedział lew, a ja będę walczył z potworem. Pożegnał przyjaciół i wyruszył dumnie do walki z nieprzyjacielem. Wielki pająk spał, gdy lew zbliżył się do niego. Był tak ohydny, że lew odwrócił się ze wstrętem. Potwór miał nogi rzeczywiście tak długie, jak opowiadał tygrys, a całe ciało pokryte czarnym, szorstkim włosem. Wielka paszcza pełna była ostrych zębów. Ale olbrzymią głowę potwora łączyła z szerokim ciałem szyja tak cienka jak tułów osy. To nasunęło lwu najlepszy sposób zaatakowania nieprzyjaciela. A ponieważ wiedział, że łatwiej będzie go zwalczyć śpiącego, niż gdy się ocknie, dał olbrzymiego susa i wylądowało od razu na grzbiecie pająka. Potem jednym uderzeniem ciężkiej łapy, uzbrojonej w ostre pazury, oderwał mu głowę. Następnie wrócił na polanę, gdzie oczekiwały go zwierzęta z puszczy i wyszedł dumnie. Możecie już nie obawiać się waszego wroga. Wtedy zwierzęta pokłoniły się lwu nisko i obwołały go królem. On zaś przyrzekł im, że wróci i obejmie władzę, gdy tylko Dorota dotrze szczęśliwie do Kansas. Rozdział 22. Kraina Kwadlingów. 4 podróżnych przebyło bezpiecznie dalszą drogę przez las, a kiedy wydobyli się z jego mroków, zobaczyli przed sobą strome wzgórze, pokryte wielkimi złomami skalnymi. Trudno będzie się tu wdrapać, rzekł Strach, ale musimy jednak przedostać się przez ten pagórek. Ruszył naprzód, a reszta wędrowców podążyła za nim. Dotarli już prawie do pierwszego złomu skalnego, kiedy usłyszeli szorstki głos. Zatrzymajcie się! Kim jesteś? Zapytał Strach na wróble. Nad skałą ukazała się głowa i ten sam głos powiedział. Wzgórze to należy do nas i nie puszczamy tędy nikogo. Ale my musimy przejść, rzekł Strach. Idziemy do krainy Kwadlingów. Nie przejdziecie, odpowiedział głos i zza skały wyszedł najdziwniejszy człowiek, jakiego nasi podróżnicy kiedykolwiek widzieli. Był niski, o wielkiej głowie spłaszczonej na wierzchu i osadzonej na grubej, pomarszczonej szyi. Ale nie miał wcale rąk. Widząc to, Strach przestał się obawiać, by tak bezsilne stworzenie mogło im przeszkodzić we wspinaniu się na pagórek. Powiedział więc. Bardzo mi przykro, że postąpimy wbrew pańskiej woli, ale musimy przedostać się przez ten pagórek, niezależnie od tego, czy to się panu będzie podobało, czy też nie. I ruszył śmiało naprzód. Szybko jak błyskawica człowiek wysunął głowę, a szyję wydłużył tak, że płaskim wierzchołkiem głowy uderzył Stracha w brzuch i zrzucił go ze szczytu pagórka. Równie szybko głowa wróciła na swoje miejsce, a człowiek roześmiał się, mówiąc: nie tak to łatwo, jak myślałeś. Chór gwałtownego śmiechu zabrzmiał pośród skał i Dorota zobaczyła setki bezrękich głowomłotów nad pasmem wzgórz, po jednym za każdą skałą. Lew rozgniewał się, słysząc śmiech wywołany upadkiem Stracha i wdawszy głośny ryk, który zagrzmiał jak piorun, skoczył na wzgórze.
Znowu spłaszczona głowa wystrzeliła szybko naprzód na wydłużającej się szyi i wielki lew stoczył się z pagórka, jak gdyby uderzony kulą armatnią. Dorota szybko zbiegła na dół, by pomóc wstać strachowi, a lew podszedł do niej zawstydzony i obolały i powiedział: to bezcelowe walczyć z ludźmi o strzelających głowach. Nikt nie może się im oprzeć. Cóż więc zrobimy? Spytała. Trzeba wezwać skrzydlate małpy, zaproponował blaszany drwal. Masz prawo wydać im rozkaz jeszcze raz. Dobrze, zgodziła się Dorota i kładąc na głowę złotą czapkę, wymówiła magiczne słowa. Małpy były tak szybkie jak zawsze i po kilku chwilach cała ich gromada stanęła przed nią. Jakie są twoje rozkazy? Spytał król małp, kłaniając się nisko. Przenieś nas nad wzgórzami do krainy kwadlingów, odpowiedziała dziewczynka. Niech się tak stanie, odpowiedział król i natychmiast skrzydlate małpy uchwyciły 4 podróżnych i Tota i pofrunęły wraz z nimi. Gdy przefruwały nad wzgórzami głową młotów, ci wyli z wściekłości i strzelali głowami w powietrze, ale nie mogli oczywiście dosięgnąć skrzydlatych małp. Po raz ostatni wolno ci było nas wezwać, powiedział król małp do Doroty. Żegnaj więc i bądź szczęśliwa. Żegnajcie, dziękuję wam bardzo, odrzekła dziewczynka. Małpy uniosły się w powietrze i zniknęły w mgnieniu oka. Kraina kwadlingów wydawała się bogata i szczęśliwa. Wszędzie ciągnęły się pola za polami, pełne dojrzewających zbóż, o dobrze wybrukowanych drogach, szemrzących strumieniach z mocnymi mostami, przerzuconymi przez nie. Ogrodzenia, domy i mosty były pomalowane na jaskrawo czerwony kolor, tak jak w kraju winków pomalowane były na żółto, a w kraju manczkinów na niebiesko. Sami kwadlingowie, którzy byli niskiego wzrostu, tłuści, o pyzatych twarzach i pogodnym wyglądzie, także nosili czerwone ubrania, odcinające się ostro na tle zielonej trawy i żółcącego się zboża. Małpy wysadziły naszych podróżnych blisko jakiejś zagrody. To też podeszli oni zaraz do drzwi i zapukali. Otworzyła im żona farmera, a kiedy Dorota poprosiła o coś do jedzenia, kobieta dała im obiad z 3 rodzajami ciasta i 4 rodzajami ciastek. Dla Tota zaś garnek mleka. Jak daleko jest do zamku Gladioli? Spytała dziewczynka. Niedaleko, odpowiedziała żona farmera. Idźcie drogą na południe, a wkrótce tam dojdziecie. Podziękowawszy poczciwej kobiecie, wyruszyli w drogę odświeżeni i wypoczęci. Wędrowali polami i przez ładne mosty, aż zobaczyli przed sobą bardzo piękny zamek. Przed bramą stały 3 młode dziewczyny w pięknych czerwonych mundurach, ozdobionych złotymi paskami. Gdy Dorota się zbliżyła, jedna z nich spytała: Dlaczego przyszłaś do krainy południa? Przyszłam do dobrej czarownicy, która tu panuje, odpowiedziała Dorota. Czy chcesz mnie do niej zaprowadzić? Powiedz mi, jak się nazywasz, a zapytam Gladiolę, czy zechce cię przyjąć. Powiedzieli więc, kim są, i dziewczyna żołnierz poszła do zamku. Po kilku chwilach wróciła i powiedziała, że Dorota i jej towarzysze zostaną przyjęci od razu. Rozdział 23. Gladiola. Zanim zostali dopuszczeni przed oblicze Gladioli, zaprowadzono ich do komnaty, gdzie Dorota umyła twarz i uczesała włosy, lew strząsnął kurz z grzywy, strach uklepał się w jak najlepszy kształt, a drwal wypolerował blachę i naoliwił zawiasy. Gdy wszyscy już się dobrze zupełnie prezentowali, poszli za żołnierzem do wielkiej sali, gdzie Gladiola czarownica siedziała na rubinowym tronie. Wydała się im piękna i młoda. Jej włosy, wspaniałego purpurowego koloru, spadały na ramiona w falujących pierścieniach. Suknia była śnieżno-biała, oczy błękitne i patrzyły łaskawie na dziewczynkę. Co mogę zrobić dla ciebie, moje dziecię? Zapytała. Dorota opowiedziała czarownicy całą swoją historię. Jak huragan przyniósł ją do krainy Oz, jak znalazła przyjaciół i jakie niezwykłe przygody ją spotkały. Teraz moim największym życzeniem, dodała, jest powrót do Kansas, bo ciotka Emilia myśli na pewno, że zdarzyło się coś strasznego i bardzo się martwi. I jeżeli zbiory nie będą lepsze w tym roku niż w zeszłym, to wuj Henryk nie da sobie rady.
Gladiola pochyliła się naprzód i ucałowała słodką, uniesioną ku niej twarzyczkę dziewczynki. Moje drogie dziecko, powiedziała. Jestem pewna, że potrafię wskazać ci drogę do Kansas. Potem dodała. Ale żebym mogła to uczynić, musisz dać mi złotą czapkę. Chętnie, wykrzyknęła Dorota. Nie mam przecież z niej żadnego pożytku, a gdy ty będziesz ją miała, możesz rozkazywać skrzydlatym małpom razy 3. Sądzę, że ich usługi nie będą mi potrzebne więcej niż 3 razy, odpowiedziała Gladiola z uśmiechem. Dorota oddała jej złotą czapkę, a czarownica spytała Stracha. Co będziesz robił, gdy Dorota was opuści? Wrócę do Szmaragdowego Grodu, odpowiedział. Ponieważ Oz oddał mi tam władzę, a lud mnie kocha. Martwię się tylko o to, w jaki sposób przedostanę się przez wzgórza Głowomłotów. Użyję mocy złotej czapki i rozkażę skrzydlatym małpom, by zaniosły cię do bram Szmaragdowego Grodu, powiedziała Gladiola. Nie byłoby słuszne pozbawiać jego mieszkańców tak wspaniałego władcy. Czy jestem rzeczywiście wspaniały? Zapytał Strach. Jesteś niezwykły, odpowiedziała czarownica. Teraz zwróciła się do blaszanego drwala i spytała. A co ty będziesz robił, gdy Dorota opuści ten kraj? Drwal oparł się na trzonku siekiery i namyślał przez chwilę. Potem rzekł. Winkowie byli dla mnie bardzo dobrzy i chcieli, żebym nimi rządził po śmierci złej czarownicy. Lubię bardzo winków i gdybym mógł wrócić do krainy z zachodu, nie wyobrażam sobie nic przyjemniejszego, niż zostać z nimi na zawsze. Mój drugi rozkaz, rzekła Gladiola, będzie rozkazem zaniesienia cię bezpiecznie do krainy winków. Twój rozum nie jest być może tak wielki jak rozum Stracha, ale promienieje jaśniej, szczególnie gdy jesteś dokładnie wypolerowany i jestem przekonana, że będziesz rządził winkami dobrze i mądrze. Teraz czarownica spojrzała na wielkiego lwa i spytała. Kiedy Dorota wróci do domu, co będzie z tobą? Za wzgórzem Głowomłotów, odrzekł, znajduje się wielki stary las i wszystkie zwierzęta, które tam mieszkają, obrały mnie królem. Gdybym tylko mógł powrócić do tego lasu, pędziłbym bardzo szczęśliwe życie. Moim trzecim rozkazem dla skrzydlatych małp, powiedziała Gladiola, będzie rozkaz zaniesienia się do tego lasu. A po wykorzystaniu potęgi złotej czapki dam ją królowi małp, aby on i jego poddani stali się wreszcie wolni. Strach na wróble, blaszany drwal i lew dziękowali dobrej czarownicy za wszystkie jej łaski, a Dorota wykrzyknęła. Jesteś na pewno tak dobra, jak jesteś piękna, ale nie powiedziałaś jeszcze, jak ja dostanę się do Kansas. Twoje srebrne trzewiczki przeniosą cię ponad pustynią, odpowiedziała Gladiola. Gdybyś wiedziała o ich potędze, mogłabyś wrócić do ciotki Emilii tego samego dnia, kiedy po raz pierwszy włożyłaś je na nogi. Ale wtedy ja nie miałbym mego wspaniałego rozumu, krzyknął Strach na wróble. Musiałbym spędzić całe życie na polu. A ja nie zdobyłbym serca, powiedział blaszany drwal. Musiałbym stać i rdzewieć w lesie do końca świata. A ja zostałbym na zawsze tchórzem, oświadczył lew. Ani jedno zwierzę w lesie nie miałoby dla mnie dobrego słowa. To wszystko prawda, powiedziała Dorota. Jestem szczęśliwa, że przysłużyłam się moim miłym przyjaciołom. Ale teraz, gdy każdy z was ma czego pragnął i jest szczęśliwy, a poza tym stał się władcą królestwa, chciałabym wrócić do Kansas. Srebrne trzewiczki, powiedziała dobra czarownica, mają cudowną moc. I najciekawszą rzeczą jest to, że mogą zanieść cię w każde miejsce na świecie 3 krokami, a każdy krok potrwa tylko mgnienie oka. Jedyne, co masz zrobić, to stuknąć 3 razy obcasami i rozkazać trzewiczkom, by zaniosły cię, gdzie sobie życzysz. Jeśli tak jest, powiedziała radośnie dziewczynka, poproszę je, żeby zaniosły mnie do Kansas. Zarzuciła ramiona na szyję lwa i ucałowała go, klepiąc go czule po głowie. Potem ucałowała blaszanego drwala, który płakał rzewnymi łzami, nie bacząc na niebezpieczeństwo zagrażające jego zawiasom. Objęła ramionami miękkie, wypchane ciało Stracha na wróble, lecz zamiast ucałować jego malowaną twarz, rozpłakała się z żalu,
że rozstaje się z ukochanymi przyjaciółmi. Gladiola zeszła z rubinowego tronu, żeby ucałować dziewczynkę na pożegnanie, a Dorota podziękowała jej za dobroć, którą okazała jej przyjaciołom i jej samej. Teraz dziewczynka wzięła Tota w ramiona i wyrzekłszy po raz ostatni słowa pożegnania, stuknęła 3 razy obcasami trzewiczków, mówiąc: „Nieście mnie do domu, do ciotki Emilii”. Natychmiast zakręciła się w powietrzu, tak szybko, że wszystko, co mogła widzieć albo uczuć, było jedynie wiatrem świszczącym w uszach. Srebrne trzewiczki uczyniły tylko 3 kroki, a potem zatrzymały się tak gwałtownie, że przeturlała się kilka razy po trawie, zanim usiadła i zorientowała się, gdzie jest. „Wielki Boże!” krzyknęła. Siedziała bowiem na wielkiej prerii w Kansas, a tuż przed nią stał nowy dom, który wuj Henryk wybudował na miejsce dawnego, porwanego przez huragan. Wuj Henryk doił krowy w oborze. Toto gwałtownie wyrwał się z ramion dziewczynki i pobiegł do niego, szczekając radośnie. Dorota podniosła się i zobaczyła, że jest tylko w skarpetkach. Srebrne trzewiczki spadły bowiem z jej nóg podczas lotu i zginęły na wieki w piaskach pustyni. Ciotka Emilia wyszła z domu, żeby opłukać kubeczki, a gdy podniosła oczy, zobaczyła biegnącą do niej Dorotę. „Moje drogie dziecko!” krzyknęła, tuląc dziewczynkę w ramionach i okrywając jej twarz pocałunkami. „Z jakich dalekich światów przybywasz?” „Ze Szmaragdowego Grodu”, powiedziała poważnie Dorota. „I to także wrócił ze mną. Ach, ciotko Emilio, jakie to szczęście, że znów jestem w domu!” Czytała Marta Kujach. Zapraszam do wysłuchania innych audiobooków na moim kanale.